coś złego się wydarzyło i... Tak, to chyba krzyżaki. Czekaj, bo jeszcze jestem niegotowy, się okazało. Mam podpórki wyjętej, kubeczków do cięcia gnojaków. Cześć Michał, cześć. Na chwilę poczekałem, aż się ludzie zbiorą. Nie wiem, co tu się stało, czemu tak się stało. Stało się źle. Czekaj, bo kubeczki może małe. Ktoś nas nie lubi. Dzień dobry. O, mam kubeczki, ja ich szukam. Michać, jeszcze rolki. Proszę Państwa, Spoko. jeszcze chwila. Także wbijajcie i zaczynamy ponownie, a ja tutaj jeszcze muszę na Facebookach to rozgromić. Nie chcę żadnego wydarzenia. Dobrze, mamy, jestem znów. Dzień dobry, Dorek, dzień dobry. Robert Papulicki, jestem znów. Marcin Kotwicki powiedział cześć. Siema, siema, dzięki Wam. Cześć panowie. Jeszcze raz, tym, którym nie mówiliśmy. Tak, jak udostępnialiście, no to jest inny link, więc... Nie mam pojęcia, co się stało. Ale nie ma co się przejmować. No najwyżej tamta część transmisji to będzie przygotowania, a tu będzie łowienie. Wawrzyniec Montewski, witam jeszcze raz kolegów. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. No dobra, czas zanęcić łowisko. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, mówili, że słychać. Robert Papuziński, już myślałem, że to u mnie. Nie, Robert, po prostu wywaliło nam live'a, nawet nie wiedziałem kiedy. Była chwila taka, że było łączenie ponownie, no ale to się zdarza nieraz na tych live'ach, że gdzieś tam jest, nie wiem, zanik na kilka sekund, sekundę, dwie, trzy i powraca. I jakby tu mi powróciło i nic, nie? MT Spinning, witam panowie, to chyba Nogat. Tak jest. Dziękujemy za połamania. Będę nęcił łowisko, tak jak wspomniałem wcześniej. Teraz już jest nowy live, więc mogę powiedzieć to jeszcze raz. Tak. Nie wiadomo, co z tamtego będzie. Wygruntowałem to łowisko od brzegu do 45 metra. I tak wygląda mi na to, że tutaj powiedzmy od brzegu do... Przy brzegu jest najgłębiej, zaraz tutaj za, nie wiem, 10 metrów ode mnie jest najgłębiej, tak ze 3,5 metra wody. I później ta głębokość wychodzi, znaczy dno się bardziej wypłyca i staje się coraz bardziej miękkie. Znaczy tak naprawdę to twarde jest, nie wiem, do 25 metra powiedzmy, trochę twardsze dno jest. Tu przy brzegu jest bardzo twarde, tak jakby w tej głównej rynnie, a tam dalej już się robi coraz płycej i no i coraz bardziej miękkie to dno jest. Wybrałem dwa miejsca, jedno 20 metrów od brzegu, drugie 35. No i zanęcę te miejsca kilkoma koszyczkami. Tamto to pewnie, nie wiem, z 6 podam koszyczków. Tu bliżej może też z 6 koszyczków podam i zacznę od tego dalszego miejsca na miękkim dnie, na trochę płytszej wodzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak ja tam zanęcisz, to Ci przypomnę, żebyś u siebie na Facebooku jeszcze puścił, dobra? Dobrze, ale na razie nęcimy. Tak jest. Kolibri, witam jeszcze raz. Kępek, tak, pamiętamy, cześć. Ein Paweł, cześć, najważniejsze, że wróciliście. Nie no, my jak bumerang. Kuba Urobański, siema. Elwir Niedziela, w tym przerwanym live wyczuwam jakieś krzyżackie sprawki. No, coś w tym musi być. Robert Papuziński, coś tam Michał odpowiadałem na moje pytanie do Adama, jak urwało. Robert, aha, okej, no powtórzyłeś pytanie, dobra. Robert, jakbyś mógł całe pytanie jeszcze raz sformułować, dobra? Bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wyleciało mi z głowy teraz przez to zajęcie się tym live'em. Redaktor 29, cześć. Michał Koreń, chciałbym jeszcze raz zadać pytanie odnośnie Mistrzostw Świata. Czy zawodnicy ustalają jeden rodzaj zanęty i gliny, czy każdy zawodnik używa swoich, do której jest przyzwyczajony?
No ja pierwszy raz jadę na takie mistrzostwa i znaczy na mistrzostwa w Federze, natomiast jak jeździliśmy w Spławiku, no to wcześniej w grupie ustalaliśmy, co ze sobą zabieramy i wspólnie ustalaliśmy zanęty. No to jest niedopuszczalne, żeby ktoś po swojemu, jak ktoś ma coś lepszego jak reszta, to powinien się tą wiedzą podzielić. Z tego co widzę na tych zawodach federowych będzie podobnie, bo też rozmawialiśmy ze sobą, też już zostały ustalone jakieś mieszanki, które ze sobą zabieramy na takie mistrzostwa. No i mam nadzieję, że wspólnie będziemy każdego dnia pracować, żeby no, dopasować się i tak samo łowić przez wszystkie dni. No chodzi o to, że no nie może być tak, że jeden wygrywa, drugi jest tam, nie wiem, 20, no bo to drużynowo nie przyniesie żadnego wyniku. Natomiast jak jeden będzie trzeci, drugi piąty, czwarty, siódmy, ktoś tam jeszcze wyżej, no to jak się to do kupy zbierze, podzieli na 5 osób, no to się okaże, że to jest naprawdę dobra średnia na zawodnika. Dlatego no nie wyobrażam sobie innego startu niż wszyscy tak jakby mają to samo, mają tę samą wiedzę na temat łowiska, dzielą się spostrzeżeniami, no bo tylko wtedy można osiągnąć wynik drużynowy, a wynik indywidualny na takich zawodach to bardzo często to jest duża doza przypadku. Robert Papuziński. Jakieś rady dla młodego wędkarza na zawody fiderowe? Zbiornik płytki, ryby, leszcz, wzdręga, 2 metry maksymalnie, ryby stoją blisko. Czy masz jakieś rady? Nie wiem, no trzeba sprawnie łowić, jak jest i wzdręki, i leszcze. No pewnie, zgaduję, że leszcze pewnie większe, więc być może lepiej by było łowić te leszcze niż wzdręki. Natomiast no pewnie łowić to, co woda daje. Liczyć na to, że w pewnym momencie ustawią się te leszcze. Nie wiem, słuchajcie, no to ja bardzo często na takich łowiskach, nie wiem, no jakoś tam improwizuję. Nie ma według mnie gotowego schematu, że ja Wam powiem, dodajcie tak, siak, bo po pierwsze nie każdy rozrobi zanętę tak jak należy, a może nawet lepiej, może ja się pomylę w rozrabianiu zanęty. Po drugie, nie każdy ściśnie ten koszyczek. Wielu wędkarzy sobie nie zdaje sprawy, jak ważne jest uciśnięcie koszyczka. Nawet jak ktoś będzie miał najlepszą zanętę, a będzie, nie wiem, za mocno ten koszyczek ściskał albo za lekko, no to będzie efekt odwrotny od zamierzonego. Tak samo rodzaj i ilość przynęt, które się podaje, moment, w którym te przynęty się podaje, no to są... Zanęty trwają 5 godzin, więc to nie ma... Nie wiem, to nie jest tak, że się wrzuci pierwsze nęcenie i to już decyduje o całym łowieniu. Tutaj w Federze 5 godzin, cały czas trzeba pracować, więc Feder jest taką metodą, która wymaga od nas regularności, czytania za każdym razem. Ojejku, jaki pociąg, nie wiem, czy mnie słyszycie, bo ja siebie sam nie słyszę. Właśnie dajcie znać tak z ciekawości w ogóle, czy ten pociąg jakoś strasznie przeszkadza. Ja pamiętam, tak... jak byliśmy w Elblągu, to mówili, że nie przeszkadza. Że słychać, ale słychać dobrze. Ale ja też, jak ja on siebie jedzie, nie słyszałem. ja Ciebie też nie słyszę, nie? Także, kurczę, no... Nie wiem, no na niektórych łowiskach trzeba podać 3 koszyczki i regularnie po prostu donęcać, na niektórych trzeba po prostu wrzucić, nie wiem, 4 litry, czy 5 litrów, czy 6 nawet litrów mieszanki z przynętami i odławiać te ryby bez donęcania. No, wybaczcie, nie pomogę tak, żebym podał gotowy przepis, bo tego nie ma, no po prostu nie ma. Trzeba pojechać, odpękać swoje nad wodą i tyle. Stóp spyta, kiedy Adam będzie w Opolu? Wybierasz się do Opola? No na razie nie. Kiedyś regularnie bywałem, jak tam były zawody, ale dawno nie byłem i no na razie się nie wybieram. Michał Rybarczyk, cześć panowie. Cześć, Tomasz Dusza, cześć panowie, cześć, pozdrawiam połamania kija. cześć. Mariusz Olszewski, Piotrów Trybunalski pozdrawia. Pozdrawiamy. Na Fider, siemanko panowie, pozdro z Pruszkowa. No, również pozdrawiamy. Pruszków to już blisko moich okolic. Michał Koreń, czy możesz zdradzić, kto jedzie na Mistrzostwo Świata z polskiej drużyny, czy organizator będzie robił jakąś relację w internecie? Chętnie bym śledził wasze osiągnięcia. Nie wiem, czy będzie jakaś relacja. Myślę, że będą jakieś informacje z Mistrzostw Świata. No chyba to nie jest tajemnica, kto jest w drużynie. Trenerem kadry jest Remigiusz Zielonka. Remek jest łowiącym trenerem, więc jest też pierwszym z zawodników. Trener zabrał pierwszą 5 z zeszłego roku z Grand Prix Polski. To jest
zawody, znaczy nie z Grand Prix, tylko z dwuletniej klasyfikacji, o będę bardziej precyzyjny, czyli Marcin Kurzepa, który był najlepszy w tej klasyfikacji, drugi był Kamil Kwocz, trzeci byłem ja, czwarty był Szczepan Czarnecki i piąty był Remek. To jest piątka i jeszcze dodatkowo do tej piątki Marcin Kostera, sprawdzony zawodnik już na Mistrzostwach Świata, więc tak wygląda drużyna. Dwóch nowych zawodników w porównaniu do, nie wiem, 3-4 ostatnich startów, czyli ja i Szczepan Czarnecki. Także myślę, że drużyna jest bardzo mocna. Ja na razie podchodzę do tego z otwartą przyłbicą, a co będzie, no to zobaczymy. Bo tam będzie, przypuszczam, nie wiem ile drużyn będzie startowało, ale przypuszczam, że może być dużo drużyn, więc na pewno będzie rywalizacja dosyć ostra. No i zobaczymy, jak te dni treningowe uda nam się przepracować. Mam nadzieję, że wyciągniemy właściwe wnioski. To ale przefalowało. Że też ten matrix, czy ta matryca, która przypada, rozpiska losowania sektorów też przypasuje, no bo wiem dobrze, jakie to ma znaczenie. Nie wiem, jak nie ma pytań, to ja może rozwinę na ten temat, co myślę o tym. No, a generalnie słychać, nie? Słychać ten pociąg. Nie przeszkadza, że słychać super i nie przeszkadza, nie? Słuchajcie, to jest niesamowity mikrofon, bo ja własnych myśli nie słyszę, jak to jedzie. Także rozwinę temat na temat losowania. Mistrzostwa Świata odbywają się w sobotę i w niedzielę. I to czy to w Federze, czy w Spławiku to jest podobnie. W kategoriach kobiet, juniorów i tak dalej. W metodzie chyba jest też podobnie. Zawody odbywają się sobota, niedziela. Treningi odbywają się od poniedziałku. Ale żeś teraz Co? nie powiedziałeś, co robiłeś, a ludziom tam machają twoje paluszki. No nie, no to widzieli. Michał czyścił obiektyw, więc dlatego u was takie zakłócenia były. Dlatego ilu jest zawodników w drużynie, tyle jest dni treningu, bo tyle jest też sektorów na łowisku. Każdy zawodnik siada w oddzielnym sektorze. Każdy zawodnik z jednego kraju siada w oddzielnym sektorze, więc jest nas 5, którzy będą łowić. Do tego jest zawodnik rezerwowy, który wspomaga zawodników podczas treningów i podczas zawodów też jest gotowy oczywiście, żeby łowić, ale 5 startuje, 5 sektorów i 5 dni treningów, żeby codziennie w innym sektorze łowić, ale wiadomo, zdarza się, te sektory będą takie, nie wiem, jak będzie, strzelam, 35 zawodników, 35 państw, czyli 35 zawodników w sektorze, no to zobaczcie, jak to jest duży sektor, 35 stanowisk i na 100% będą miejsca w sektorze w jakimś tam bardziej rybne, mniej rybne, być może bezrybne, więc też dobrze by było, żeby w ciągu tych 5 dni nie trafiać za każdym razem w bezrybne miejsca, no bo na bezrybnych miejscach po prostu trudno wyciągnąć jakieś wiarygodne wnioski. Dlatego mam nadzieję, że to losowanie dla nas będzie dobre, losowanie, mówię, treningów. Filip dopytuje, a kto opłaca wyjazd zawody, takie mistrzostwa, całą troszkę zanęty itp.? Myślę, że lwią część, przynajmniej w Federze, pokrywa Polski Związek Wędkarski, ale też są sponsorzy. No i część pieniędzy, z tego co widzę, to też z własnych kieszeni będziemy musieli do tego dołożyć. A Paweł Rudziński, witam. Mouse from Belarus. W Hiszpanii, panowie, pewnie chodzi o zamek, nie? W Polsce mamy największy zamek. Wędkarstwo Stalowa Wola. Cześć panowie, pozdrawiam. Aleksji, jesteśmy w Malborku. Tu jest największy zamek na świecie. Piotr Kołodziej, witam Płomnia Kija. Marcin Wojda, witam wszystkich. Jeremi Niewiadomski, cześć kolego. Cześć. Patryk Matusik, o jak brania, siema. To za chwilę, nęcimy. Front Rolnictwo, co to za kosz? Mam zamiar kupić się zastępcę mojego trapera. Jaki polecisz, aby miał dolne kasety? Był na ramię i noga D36. Dobra, najpierw odpowiem na pytanie. Pytanie było, jaki to jest kosz? To jest kosz Prestona Absolute 36. Absolute Station 36, tak to się nazywa. On występuje w kolorze szarym i białym. I tam było pytanie, że na dole kasety? Nie, jak ty to tam było? Jakie wymagania są?
dolne kasety na ramię i 36 noga. No jeśli miałbym polecić z Prestona, no to to jest flagowy model Prestona. Ja nie znam lepszego kosza wędkarskiego na rynku, więc jak chcemy najlepszy, no to Absolute Station. On ma tutaj w tej części, co ja siedzę, nie wiem czy to widać, akurat ma wysuwane kasety, szuflady ma. 3 szuflady. Na dole jest możliwość, jest tacka, na której się montuje kasety takie otwierane. I w zestawie chyba jest jedna kaseta z pokrywą, natomiast można dokupić głębokie, płytkie, różnego rodzaju są te też szuflady, czy tam kasety. Ojejku, znowu pociąg. A ten cichszy. Słuchajcie, to ja muszę policzyć sobie obroty w tym czasie, przerwę, odpowiedź, bo ja się muszę skupić. Ja te 20 metrów, o których mówiłem, to jest 18 obrotów bliżej po prostu. Będę jedną wędką łowił i nęcił, więc tak sobie wymyśliłem. I wracając do tematu, no tam można dokupić te kasety. No on jest na nogach 36, bardzo stabilny, bardzo mocny. Bardzo dobrze działają tam, nie wiem, zawiasy, zatrzaski, szuflady i tak dalej. No nie wiem, no trzeba pojechać do sklepu i go obejrzeć, żeby komuś pasowało. Także Absolut 36 zdecydowanie według mnie. Dobra. Coś jeszcze, Panie Michale? No, zacznij łowić. No czekaj, muszę zanęcić, bo ja nie umiem się skupić. Jak muszę gadać, to nęć. przerywam myśl. To nęć. Nie mam niestety tak podzielnej uwagi. Dr. Joint. Siema panowie, do której będziecie wędkować? 15-16. Rafał Matecki. Hejka. A wiesz, że Ci się pali lampka z mojej strony? No to już gasz. A, dobra. Cześć. Przemysław Witbot, wróciliście, super. No nie wiem co tam się stało, ale no niestety są rzeczy, na których które nie ma wpływu. Na feeder kiedy startują Mistrzostwa Świata? Zawody są chyba 15-16 czerwca, jakoś około połowy czerwca w ten weekend są zawody, a jedziemy tam w sobotę jeszcze tydzień wcześniej, żeby się dobrze tam do treningów przygotować, które odbędą się od poniedziałku. Przemysław Witbord, Adam, pod nogami jest rynna, warto ją sprawdzić i łowić do 40 metra, później z wypłuceniem. No to na razie tak chyba zgodnie z tym wybrałem. Maus Flombelarus, Google mnie pomylił, napisał, że w Hiszpanii, ale niżej był Malbork. Krajmun, witam i pozdrawiam z Trzewa. Pozdrawiamy. Maciej Perkowski, a gdzie peleryna zakonu Niemiec? Malbork, czy to przypadek? Z tego co kojarzę, to ty mi tą pelerynę zabrałeś, więc się nie pytaj teraz. Dobra, to dalsze miejsce zanęciłem. Teraz nęcę to bliższe miejsce. Adam, pociąg słychać, ale ciebie bardziej. Można się przez 8 godzin przyzwyczaić. No nie no, chociaż wiecie co? Miejmy nadzieję, że one będą rzadko jeździć, ale ja tu widziałem Pendolino tu jechało. Tak, naprawdę? Tak. To zwróciłem uwagę. Więc to chyba jest dosyć poważna tutaj jakaś tam trasa. No przed chwilą gadałem, to widziałem Pendolino z dziobem takim. Kacper, jakoś słaba, Kacperek, to tak to jest na tych live'ach w terenie, to 720p, nie więcej, tu wiecie. Tak jak my robimy, to niestety nie chodzi tutaj o jakość obrazu, po jakość obrazu zapraszamy na nasze regularne filmy. To bardziej chodzi o to, żeby się z Wami tutaj wirtualnie spotkać, pogadać, zobaczyć. No. Odpowiedzieć na Odpowiedzieć na pytania. jak mamy nowości, to pokazać. Robert Papuziński, Pendolino z Gdańska do Warszawy tam leci. A, no to możliwe, no bo... A to ty, Robert, machałeś nam? Ale wcale szybko nie jechał ten Pendolino, muszę Ci powiedzieć. Przynajmniej może ja tak nie wyczułem prędkości. Może wiesz, może miasto to musiał zwolnić, teren zabudowany. Stali na rogatkach? Dobra, może nie ma pytań, to ja tu trochę wspomnę o tym nęceniu swoim.
Mam przygotowaną zanętę, nie mam żadnej gliny. Zanęta, bo to też nie wiem, jak ktoś wejdzie, a nie oglądał tego wcześniejszego live'a, którego nam urwało, gdzie przygotowywałem zanętę. Zanęta Sonubite z serii Natural, Black Magic i Vanilla and Hemp. 1:1 zmieszane. I z przynęt. Mam ze sobą pinki, mam ze sobą białe robaki, kastery i dendrobeny. Mam też troszkę ochotki na haczyk, nie mam jokersa. Część rzeczy specjalnie tutaj wziąłem na film, tak jak dendrobeny i kastery i białe. Natomiast pinki i ochotkę to miałem po prostu z jakichś ostatnich zawodów mi zostały, przechowałem, więc zabrałem, no bo i tak się zmarnuje i tak, więc leży sobie, nie wiem czy będę używał, chociaż z pinek teraz korzystam. Nęcę tymi dendrobenami i pinkami delikatnie na razie. I no chcę zobaczyć co będzie, jest naprawdę zimno. Ja zaraz wstanę, założę kurtkę i zimową i czapkę zimową, bo jest mi, już jest mi zimno. A mam pod sobą bluzę, mam pod sobą, kurde. Mam na sobie bluzę. Mam na sobie na tej bluzie jeszcze drugą bluzę z kapturem Celsjusza i jest mi naprawdę zimno. Mam kołnierz, ale mnie przewiewa. Więc... Nie, no jak zawieje to jest tak no. Kurde, no jakoś nie mamy szczęścia do tych live'ów, bo praktycznie każdy live to nas gnoi, co? No. Przemysław Witbor to jest główna trakcja od Pomorza do gór. Trzeba się przyzwyczaić, pod mostem jest wesoło. A widzę, że tańczą, no rzeczywiście. Dobra, jak są jakieś skomplikowane pytania, to póki co je omijam, ale do nich postaram się powrócić. Jak zaczniemy łowić. Tam jest główne połączenie na Warszawę na południe. Łukasz, na co tam polujecie? Kurczę, nie wiem, zobaczymy. Na to, co woda da. Na to, co woda da, nie? Tak, zdajemy sobie sprawę, że nie znam tego łowiska, to jest po pierwsze. Po drugie, no jak na maj to jest pogoda bardzo Fatalna. słaba. No jest zimno, wieje wiatr. Wczoraj był przymrozek. Z tego co słyszałem od Michała, wczoraj ja widziałem ten przymrozek, bo musiałem skrobać szybę w samochodzie. Ale Z tego co wczoraj Michał też. mówił, 2 dni temu też skrobał szybę. U mnie akurat tam gdzie mieszkam nie trzeba, było cieplej. Także pogoda jest słaba, leszcze poszły na tarło, więc raczej ich tu nie ma. Były tutaj w weekend zawody, to mi Michał powiedział, jak podjechaliśmy na łowisko i powiedział, ale nie będę Ci mówił jakie były wyniki, więc chyba nie było szału, co też daje mi do zrozumienia, że raczej wielu ryb nie powinienem się spodziewać, ale to się okaże. Słuchajcie, muszę się ubrać, bo jest mi cholernie zimno już teraz. Ubieraj. Także zaraz wracamy. Czekaj, bo ja już mam gila do pasa. Gila do pasa masz? No prawie tak. A ja w tej twojej, w kurteczce mam od Ciebie chusteczki, to dobrze. Ja mam tu jeszcze chusteczkę jak coś. Jeszcze. Kurde, chyba tą kurtkę to założę pod kombinezon. Już wracamy. Kurczę, tu muszę... Tak, jeszcze sobie wziąłem pojemnik z wodą, bo tak szukam i nie mam go. Ja telefon za nisko podłączyłem i nie mogę go doładować. Dobra, telefon się ładuje. Jarek Niewidomski, pociąg zwalnia, bo chcę popatrzeć jak łowisz. To by było, co? I wszyscy tacy przyklejeni na glonojada w szybie. Jaka to rzeka? To nigdy nie wiadomo co tam wejdzie. To jest Nogat, Łukasz, to jest Nogat. Kurczę, z takich wstępnych informacji tu też ktoś pisał na czacie, że płoć, krąb, leszcz, karaś, więc myślę, że jak złowimy leszcza, jak złowimy karasia, to będziemy pewnie przeszczęśliwi. Słuchajcie, pierwsze zadanie jest takie, żeby złowić cokolwiek. Żeby złowić jakąś rybkę. Przemysław Witbor pisze, że sprawdza się często zanęta z pinką.
czasem podepnij czerwonego robaka. To wskazówki od miejscowego. Mhm. Bardzo dziękuję za sugestię. Dobra, biorę przypon i łowimy. Naprawdę deszcz kropi? Miało dzisiaj nie padać z tego co No, ale- patrzyłem, ale tam ta chmura to taka wygląda nieprzyjaźnie. Mamy takich specjalistów od radarów pogodowych, jakbyście mogli zobaczyć, czy na Malbork zbliża się jakaś chmura z deszczem. To będę wdzięczny. Wdzięczni będziemy. Ale co nam to da? Będziemy się tutaj jakoś... Nie no, będę musiał laptopa schować. Wędkarstwo Maciej Potrawek, a liny tam są? Maćku, nie wiemy, ale chyba są. Chyba na każdym odcinku Nogatu można trafić jakiegoś linka. Robert Papuziński, pewnie śledzia tu nie złowisz za pierwszym rzutem. No raczej nie, tego się nie spodziewam. Radosław Bałdyga, mam nadzieję, że jakieś karasi się złapią. Czasami są fajne wyniki w tym miejscu. Polecam kanapkę na haczyk, czerwony robak z kukurydzą. Kukurydzy nie mam, ale czerwonego mam. A jak będzie potrzebna kukurydza, to pójdę tutaj do bistro na fali, to coś dadzą. Mówisz? Coś tam w kuchni muszą jakieś kukurydzy mieć. No dobra, jakieś ze 2-3 pinki na haczyk założę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Albo 2 pinki i ochotkę, tak delikatnie zacznę, żeby tak jak mówię, coś złowić. Jeszcze zerknę. To jest ten dalszy dystans. No i ahoj przygodo, zobaczymy czy coś się wydarzy. W Tczewie słońce zaraz dojdzie do Was. No tutaj właśnie też słoneczko. Z A jednej tam strony taka mamy słoneczko, chmura, a z tamtej nie? strony mamy takie no bardzo ołowiane chmury bym powiedział, ale może tylko nas będą tutaj tak straszyć przez Kuba chwilę. Urbański, siemka, dzięki Waszym filmom zmieniłem cały sprzęt Strapera na Prestona. Miło. No to tak, bardzo miło i miejmy nadzieję, że wędkarz zadowolony ze zmiany. Jarek Niewiadomski, zimno się robi jak patrzę na Ciebie. No teraz to tak, że ja teraz się odwróciłem, no. Zawinięty tym kominiarą. No słuchajcie, jest zimno jak nie wiem, naprawdę ja zmarzłem, muszę dojść trochę do siebie, bo jest mi tak zimno. Już nie chcę się wygłupiać, jakiś pompek tu robić i skakać. Jest! A było. A, była mała rybka. O dobra, pociąg przejechał, trochę ciszej się zrobiło. Patryk Poszczyński, Adam, jaki zestaw polecisz do łowienia metodą do 60 metra? Zależy mi na fajnej pracy i zapasu mocy podrzuty. Do 60 metra, tak? Tak. To powiem tak, bo to jest taka odległość dla mnie zmienna, w sensie takim, że ja do 50 metra używam wędki Monster X 11 stóp. To jest moje wędzisko do 50 metra. Jak trzeba rzucić na 60, to też zdarzało mi się i 60 i więcej tym kijem rzucać, natomiast już te rzuty, no nie, to jest tak, w razie W użyję tego wędziska. Natomiast jeżeli wiem, że będę, o znowu coś mi dziubie, chyba z kolana muszę łowić. Jeżeli wiem, że będę łowił 60 metrów od brzegu, no to wtedy wybieram wędzisko Supera X 360 do 60 gramów. To jest moja wędka na 60, nawet na 70 gramów na metodę. Dlatego takie 50 metrów to jest taka, tak jak mówię, taka odległość graniczna, zmienna, nie wiem jak to nazwać. No.
Ejn Paweł, proszę pozdrowić Remka od chłopaków z byłej roboty z Lubuskiego. Może by się podjął rękawic reaktywacji służbowych mistrzostw Polski w Słowiku, które umarły podczas pandemii. Pozdrowie, dziękuję bardzo. A skąd jeszcze raz powiedz, miejscowość? Michał? Już czekaj. Z Lubuskiego. Z Lubuskiego. Dobrze, pozdrowie. Paweł Rudziński, Adam, jak przeczucia przed okręgiem w Płocku? Byłem tam ostatnio potrenować, fajna woda. Uciąg przynajmniej tam, gdzie siedziałem, 70 gramów, ale leszczyków jak na lekarstwo, za to krąpie takie wiślane 400 geta. No ja mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o to łowisko, bo według mnie to łowisko samo w sobie jest fajne, można tam pojechać, połowić sobie fajnie ryb, spędzić fajnie czas. Natomiast w mojej ocenie no to nie jest dobre miejsce na duże zawody, bo no tak jak na ostatnich okręgowych zawodach startowało 130 osób. No to tam nie ma według mnie miejsca, no chyba że miejscowi tam ci organizatorzy mają jakieś tam swoje, nie wiem, jakiś inny odcinek, żeby, nie wiem, jeden sektor gdzie indziej ustawić, ale według mnie tam nie ma miejsca na tyle osób, po prostu. Dlatego robienie na siłę jakichś miejscówek, no to się wiąże z tym, że są po prostu nierówne stanowiska, no i niektórzy wychodzą z zawodów z bananem na twarzy, bo usiedli, połowili ryb, a niektórzy to się zmagają z jakimiś zaczepami, a to coś innego im nie pasuje, nie ma ryb i tyle. Dlatego no ja osobiście jakoś wielką sympatią tego łowiska nie darzę. A co będzie, to będę łowił, jak będzie trzeba, to po prostu trzeba tam pojechać i tyle. No tak do tego podchodzę. I mam nadzieję na dobre losowanie, bo jak jest dobre losowanie, to co powiedziałem, no można się dobrze bawić. Harry, jaki jest podział drużyny na sektory na Mistrzostwa Świata? Podział drużyny jest taki, że w drużynie startujących jest 5 zawodników, 6 jest rezerwowy, więc jest 5 sektorów, no bo każdy startuje w oddzielnym sektorze i tyle. No jeżeli jest powyżej 25 zawodników w danym sektorze, to się liczą podsektory, czyli punkty, które się zdobywa do klasyfikacji, zbiera się z podsektora, z połowy tego sektora. Nie wiem, czy to wytłumaczyłem wystarczająco. Petro Łodziej, pozdrawiam z Nadwarty, Lubuskie. Adrian Konieczny, dzień dobry panie Adamie. Dzień dobry, pozdrawiamy też wędkarzy z Lubuskiego, z Nadwarty. I patrzę, to tak, to dobra, to było to. Ja chyba muszę tą ochotkę to zdjąć, bo mi tam jakieś małe rybki, ja jedną tu zaciąłem, podciągnąłem pod nogi, ale to jejku, rybka, i pinkę mi też obdziubała. Wędkarstwo Stalowa Wola, jakiś live z Szymonowic planujecie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja bym na Szymonowicach chętnie wrócił. Rok temu tam byliśmy. A jaki tam zasięg mieliśmy? Nie pamiętam, naprawdę. Nie pamiętam. A Robert Popuziński, Adam, do zanęty cięty gnojak czy dendrobena może być, choć zauważyłem, że na gnojaka zdecydowanie lepiej biorą. Wiecie co, to jest takie pytanie, na które ja jednoznacznie, no nie powiem wam, że to lepsze czy to. Znam wędkarzy, którzy twierdzą, że tylko gnojak do zanęty i nic więcej. Natomiast ja używam dendrobenę, ja nie używam gnojaków z 2 powodów. Pierwszy powód jest no, taki bardzo prosty, nie mam do tego dostępu do dużych ilości gnojaczków, więc gnojak to jest dla mnie jedynie przynęta haczykowa i nieraz bardzo cenna. Na dendrobenę nie ma brani, zakłada się gnojaczka i na to biorą ryby, więc ja to traktuję jako przynętę haczykową. Natomiast do zanęty używam dendrobeny. Takie jest moje podejście. O, zobaczcie, co tam mi dziubało. Teraz już zrezygnowałem z ochotki i jest krąpik. Malutka rybka, ale coś tam już wzięło, więc za chwilę będę jeszcze zwiększał tą przynętę. Tak jak mówiłem, nęciłem z dendrobenami, więc być może spróbuję na kawałek dendrobeny łowić. To może troszkę te rybki małe zniechęci. Jezus, Co to było? Nie wiem, jakiś ptak. Ptak tutaj w tym trzcinowisku. No. Także na haczyku kawałeczek dendrobeny, do koszyczka dendrobeny i zanęta.
Brania, jak widzicie, są natychmiastowe. Mi koszyczek dopada do dna i ja od razu mam brania, więc można sobie pomyśleć, że tam tych ryb, gdzie łowię, jest bardzo dużo. Także domyślam się, jak tu były zawody, ktoś wygrał 4 kg miał, no to trochę musiał się namachać tych małych rybek. Nie wiem ile ona, 20-30 gramów. No ale na takich rybkach trochę bliżej łowiąc, myślę, że te 100 rybek można by było złowić. Spokojnie. Marcin, cześć. Cześć. Przemysław Witbord, nie będzie padać, jesteście w mokrych chmurach. Sprawdziłem na radarze pogody, za około godziny się rozpogodzi. O, no to super. To tak też tam ta prognoza, co my oglądaliśmy, wyglądała. Ale te chmury tutaj są niepokojące i one tak jakby idą w tą stronę, ale może nic z tego nie spadnie. Rafał Karolewski, we Wrocławiu ładniejsza pogoda, ale pozdrawiam i udanych chwil nad Tongatem. Preston godny polecenia sprzęt, używam, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Paweł Bożyczko, cześć. Cześć. A Robert Papuziński, jaki koszyk, jaki przypon dziś Adam? Mam przypon 50 cm. Jak widzicie, a zobacz co to łyska chyba taki dźwięk Tak, wydała. to błysko Tutaj była, sobie tak, no to wygląda. Przypony przechowuję na krążkach, mam metrowe przypony i w zależności od potrzeby to sobie skracam. Tutaj na platformie mam miarkę, więc sobie przykładam do miarki przypon i wiem jaką długość mam sobie zawiązać. Czy jak skrócić ten metrowy przypon. Skróciłem do 50 cm. Haczyk 14 N20 na zrzuce 0,13 Reflo Power. To jest mój przypon. Koszyczek Open Window LK 30-gramowy cage, taki z dziurkami. W tym łowie przygotuję sobie, jak widzicie, mam jeden główny pojemnik i tutaj w tym pudełeczku mam taką roboczą zanętę, do której będę dodawał przynęty. Chodzi o to, żeby jeżeli, nie wiem, no wpadnie mi do głowy, żeby dodać dużo przynęt albo troszkę domoczyć tą zanętę, to żebym nie psuł całej tej masy, że jeżeli coś tam nie wypali, no to żeby nie było tak, że zepsułem całą masę, którą przygotowałem, no tylko ten pojemniczek i w razie czego jak coś jest nie tak, no to pozbędę się tego pojemniczka i tyle, a dalej mam roboczą zanętę, z którą mogę zrobić wszystko. O, idzie następny. Jakby tu byli, nie wiem, fani z filmu Pieniądze to nie wszystko, to pewnie by po odgłosie pociągu i godzinie by wiedzieli, dokąd dany pociąg jedzie. Ty oglądasz, Michał, ten film? Nie, tego nie. Przemysław Witbord, ja wczoraj na Lubiszewie, lokalne jezioro koło Trzewa. O, zobaczcie, ja O, przerwę to- trochę. Zwiększyłem przynętę, znaczy zwiększyłem, no dałem dendrobenę na haczyk i już ten krąpik jest troszkę większy, więc tak jak ktoś się pyta co, na jakie ryby, no to no widzicie, no to jest kwestia, nie wiem, dałem inną przynętę i ryba nagle już nie ma, nie wiem, 20 gramów, tylko ma 80 czy 70 gramów. Więc jeśli chodzi o zawody, no to jedynie zmianą przynęty można sobie, nie zawsze to się udaje, ale często można sobie te ryby pogrubić. Czy dodając do koszyczka odpowiednie przynęty. A nieraz jest tak, że nie wiem, dodacie dendrobenę, a to rybom nie pomaga, wprost przeciwnie. Kurczę. Sebastian Furmanek, cześć. Sylwia Szubkę, cześć. Cześć. Sylwia Szubka, a co powiesz o wędce Preston Ascension do 40 gramów, 3,40 metra? Jeszcze raz jaki? Ascension 3,40. A do jakiego łowienia? Czy ja mam o nim opowiedzieć? Co powiesz, no? Na dłuższą relację zapraszam na kanał Prestona, bo tam jest prezentacja wędzisk Ascension, ja o nim wspominałem. Świetne wędzisko. Tam wyrzut jest chyba do 40 czy do 45 gramów z tego co pamiętam. I to jest wędzisko, tak myślę, do łowienia. No to też zależy jak kto rzuca, no ale dla mnie to takie by było do 40 metra, 35 metra, tak żeby powtarzalnie
celnie zarzucać. Myślę, że tak docelowo nawet 35 metrów. Fajna wędka, dobra akcja rzutowa, bardzo ładne ugięcie po zacięciu. Ja co prawda tymi wędkami nie łowię, bo do takiego łowienia używam Supera X330. Natomiast likery, gdzie łowi superami 360, to on mówi zamiast supery 11-stopowej woli właśnie Ascension 340. Także myślę, że to jest dobra rekomendacja. Bardzo fajne wędki i z tego co się orientuję, to teraz są dostępne naprawdę w dobrej cenie. Arek, wędkarstwo to jak babciny swojskie rosół i kluski. Własnej roboty na to zimno to by się zjadło. Sebastian Furmanek, Koszalin pozdrawia. Pozdrawiamy. Czekaj, sobie muszę jakoś inaczej wędkę ułożyć, bo trochę mi ten wiatr tutaj psuje. Piotr Kołodziej, zaraz zaczną się zawody nad Wartą Świerkocin. Dzięki za pozdrowienia. Dobrej zabawy. To jest dla mnie magiczne miejsce. Ma szczególne miejsce w moim sercu. Kuba Urbański, zaraz zaczną się zawody nad Wartą... A, co to już było? Kuba Urbański, czy do Adama można napisać prywatnie z jakimiś pytaniami? Chodzi mi o pytania sprzętowe Persona, bo ma największe doświadczenie w Polsce, jeśli chodzi o użytkowanie. Wiecie co, no można napisać, ja staram się odpisywać, natomiast no nieraz jest tych zapytań tak dużo albo są tak skomplikowane, że przepraszam Was, no staram się odpisywać, natomiast no nie wiem, czy zawsze są to odpowiedzi, które będą Was satysfakcjonować, musicie to zrozumieć. No ja też mam jakieś tam życie prywatne i nie chciałbym tego życia tak jak dostaję, no nie wiem, no w Wielką Sobotę na przykład zapytanie o wędkę, czy zanętę, czy jakieś takie podejście, czy nie wiem, no w niedzielę z rodziną sobie spędzam czas i ktoś pisze za chwilę jeszcze znak zapytania, dlaczego nie odpisujesz, no też proszę Was o uszanowanie takich rzeczy, no. Staram się tą wiedzą dzielić, natomiast no, też muszę ten swój czas dzielić na rodzinę, no i też na to poświęcać czas. Więc jeżeli są jakieś skomplikowane pytania, najlepiej w sklepach wędkarskich. Ja bardzo często odsyłam do sklepów wędkarskich, takich oczywiście, co mają dużą ofertę Prestona. Zaufajcie tym sprzedawcom, oni naprawdę też mają bardzo dużą wiedzę na ten temat. Bogdan Przystawki, cześć. Krystian Matoszko, witam raz jeszcze. Oglądając Wasze filmy, wkręciłem się feedem. Dotychczas przede wszystkim łódź i łowienie na spławik. Mieszkam nad pięknym jeziorem Morzycko na Jeziorze Myśliborskim. To pięknie brzmi. Pracownia Roztocze. Dzień dobry, pozdrawiam Panów. Cześć Piotruś. Krzysztof M, pozdrowienia Panowie. Bartłomiej B. Adam, jakiej ziemi używasz do przetrzymywania czerwonych robaków nad wodą? Które z czerwonych robaków preferujesz? Masz swoją hodowlę, czy wszystko kupne? Dendrobeny to biorę z Gomaru. No i jak biorę dendrobeny, to ona ma w sobie ziemię, ta dendrobena, więc wykorzystuję tą ziemię, która jest po prostu w worku z dendrobenami, czy w pojemniku, który tam biorę od nich z dendrobenami. Nie mam swojej hodowli, mam swoje gnojaczki, mam kompost i z tego kompostu zdarza się, że gnojaczki pobieram. Jeżeli zabieram gnojaki z kompostu, no to też trochę tego kompostu do tych gnojaków zabieram, żeby miały w czym żyć. A jeśli chodzi o przechowywanie na łowisku gnojaków, czy dendroben, gnojaki to tak jak mówię, w kompoście, natomiast dendrobeny, zobaczcie, mam takie pudełko Prestona, ono w dno, boki, wszystkie ma z siateczki, więc jest dostęp powietrza i scholuję tą rybę i zaraz będę gadał. Jest dostęp powietrza i tutaj w tym pudełku praktycznie nie ma ziemi. Ja się tej ziemi pozbywam albo czekam, żeby ta ziemia przykrywała tak jakby tylko z wierzchu robaki. Chodzi o to, że jak pobieram z tego robaki do cięcia, no to chcę, żeby one były czyste bez ziemi. Więc przewożę w worku albo co to tam, płotka będzie? Czy krąb większy? Krąb. No to już taka fajna rybka. Mam jakieś wskazania, więc to dendrobenę też mi jakieś mniejsze rybki skubią. Zobaczcie, taki krąpik. Mniejsze rybki skubią. Myślę, że tam jest bardzo dużo tych mniejszych rybek.
O, pendolino idzie. Krystian Matoszko, jezioro do 60 metrów głębokości. Do 60 metrów głębokości. Od brzegu długo płytko do 3 metrów. Leszcze łowię na spławik na głębokości około 80 metrów. I teraz mam pytanie. Jak z brzegu dobrać się do tych leszczy 200 metrów od brzegu? Uda się je zanęcić na płytszej wodzie. Woda ma około 320 hektarów. Ewentualnie jak szukać leszczy na tak dużym jeziorze z brzegu? Chyba mam za małe doświadczenie w tym 60 temacie, nie metrów pomogę. to Ja masakra. bym próbował nęcić i tyle, no. Nie pomogę w takim temacie. Nieraz pewnych rzeczy się nie przeskoczy, trzeba wsiąść na łódkę i do nich dopłynąć. No, 200 metrów to jest poza zasięgiem wędki. No, karpiarze robią wywózki. Nie wiem, czy ktoś będzie na leszcze wywózkę robił, nie wyobrażam sobie tego. Elwir Dziędziela. Ascension 340 doskonały wybór. Jedna z moich ulubionych serii z ponad 220 feederów, które mam. Ty powiedziałeś 200. 20, pomyliłem A, no się. dobra, już mówię, kurde, to jest imponująca kolekcja. Max, warto domieszać zanętę z ziemią, czy lepiej sama zanęta i mały koszyk? To jest pytanie, czy na zagrychę jest lepszy śledź, czy ogórek? Naprawdę, słuchajcie, to... No nie wiem, no... Nawet na tym samym łowisku i macie jedno łowisko i o, nie wiem, danej porze roku będziecie łowić czystą zanętą, po czym, tak jak mówię, na tej samej wodzie, na tym samym stanowisku przyjedziecie tam, nie wiem, za pół roku i trzeba będzie łowić na przykład gliną. O, to chyba słychać. Robert Papudziński. Adam, Musiszek Cejrowski. Czekaj, ja nic nie słyszę. Adam, Musiszek Cejrowski. W niedzielę i święta zamknięte. Czas dla rodziny jest ważny. Nie samym wędkarstwem żyje człowiek. Nie, no jest ważne. Ja przez swoje wędkarstwo niestety trochę straciłem relacje rodzinne. To widzę teraz i żałuję pewnych rzeczy, no ale to już jest nie do odbudowania. I no proszę Was, żeby uszanować takie coś. No naprawdę, dostaję jakieś zapytania w niedzielę i wieczorem. Za chwilę znak zapytania, dlaczego jeszcze mi nie odpowiedziałeś. No. Nie chcę być niegrzeczny, bo mi się cisną różne słowa na język, ale... Max, czy Adam był kiedyś na tak zwanym Leclercu we Wrocławiu? Byłem, ja tam o mało co nie zostałem mistrzem Polski w Spławiku. Pierwszą turę wygrałem, a w drugiej turze wylosowałem świetne stanowisko. Nie wiem, ja kiedyś o tym mówiłem chyba. I sędziowie postanowili, znaczy to ja nie wiedziałem przy losowaniu, ale sędziowie postanowili zamienić stanowiska. Czyli to, co było, jedynka była z tej strony, tam było 31, a w drugiej turze było na odwrót, bo ja 2 razy w tym samym sektorze losowałem. I wylosowałem niby duży numer, gdzie pierwszego dnia było dużo ryb, a naprawdę wiedziałem, jak tam łowić. To ci przerwę, zobacz, jaka rodzinka płynie. Jedna, druga, trzecia. No ale niestety. Także łowiłem na tym Leclercu. Czy znam? Nie znam tego łowiska. Myślę, że ono się bardzo zmieniło, bo to, co mówię, to był 2015 rok. Nie 15, 2005 nawet, 20 lat temu. Adam Bielański, witam. Śliwa Fishing, cześć. Pan Łukasz, bioro? Cześć panowie. Bioro? No, biorą małe rybki. Na razie tam powiedzmy krąpik troszkę za zegarek to największa rybka, a tak to mniejsze. I ja widzę, co jakiś czas mam te wskazania. Już teraz łowię na dendrobenę, żeby nie przerzucać tych najmniejszych rybek. Adam. Adam pisze, Adam. Pozdrawiam Adaś, powodzenia i mam małą radę na naszym pięknym nogacie na grube leszcze. Trzeba grubo, nie bój się, że przesadzisz. No, być może trzeba będzie pójść w tym kierunku, bo pierwsze zadanie, czyli złowić rybę, zostało wykonane. Z tym, że ja jeszcze też pewnie normalnie, jakbyśmy byli, nie wiem, z 2 tygodnie później, to pewnie inaczej bym podszedł do nęcenia. O, właśnie ktoś się pytał, jak podejść do nęcenia gdzieś tam. No,
Ja też zdaję sobie sprawę, że to jest niefortunny okres, bo to jest okres tarła leszczy. Ja tak odbieram, albo tuż po tarle leszczy, więc te leszcze, jeszcze jak widziałem, czy tam słyszałem, jakie wyniki tutaj były na zawodach, no to zdaję sobie sprawę, że tych leszczy to nie jest ten czas, no po prostu. Ale mam ze sobą wędkę do nęcenia, trochę towaru jak zostanie, to pewnie, nie wiem, za godzinę, za dwie może zaatakujemy. Na razie powolutku, małą łyżeczką. Śledzia Fishing, cześć Adam, od której strony byłeś na ostatnim na DD? Bo tak nie możemy, nie? Także dokładnie od której strony. Kurde, ja nawet nie umiem powiedzieć. Ja No. nawet jakbym chciał Ci odpowiedzieć, to musiałbym pineckę Tam wysłać. dronem jest dobrze ograne, to tak jak ktoś kumaty, w sensie jak ktoś to wie, bo był tam, no to znajdzie, nie? Andrzej Ambroży, witam panowie serdecznie, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Edwin Niedziela, panie Adamie, gdy śledzik walczy z ogórem, wszystko razem idzie w górę. O i deszcz chcieliśmy, mamy. Widzisz, że No. pada? No już laptopa schowałem. A. Słuchaj, ale to jest dobra ja tak gadam teraz z Michałem. Pada deszcz, ale ja tam widzę niebieskie niebo powolutku. Bo ogólnie miało być słońce. Więc być może ta chmura, która przeszła, to ten deszcz już akurat końcówka do nas dociera, bo ono już powolutku sobie spada, bo to nie jest jakiś duży deszcz. Nie. No ale zaraz będzie ładnie, dobrze, no. Mariusz Nowak, cześć. Cześć. Siema. Krystian Walentowski, hej. Siema. Poczekam aż przejedzie. Intercity. Ja w tym czasie sobie herbaty naleję. Nie jest taki głośny. No bo wolno jedzie ten Intercity. Kolsonek się pyta, do której pan będzie. Kolsonek, 15, 16, coś tak będziemy kończyć. Myślę, że 15 bardziej będziemy kończyć. Restaurante za plecami, to kurde, człowiek będzie głodny szybciej niż by go nie było. Tym bardziej, że ja jeszcze nic nie jadłem, Michał. A, nie wiem, no czy ty tak, pamiętasz o śniadanie tym. trzeba zjeść. Bartłomiej B. A jak przytrzymujesz gnojaki na zawodach? Często w ciepłe dni pod koniec tury nie mam co założyć na hak, bo już jest wszystko martwe. No to gnojaki to tak jak wspomniałem, jeżeli mam gnojaki, no to przechowuję w tym kompoście, w którym one sobie żyją, więc one zawsze sobie znajdą gdzieś tam miejsce, żeby się schować. Tutaj tą półkę, którą mam koło siebie, no to jest półka z parawanem, więc te gnojaki gdzieś tam w rogu pod parawanem sobie są, żeby były w cieniu i one dają radę w normalnym takim tradycyjnym, powiedzmy, pudełku wędkarskim. Natomiast dendrobeny, które są pozbawione ziemi, no bo zależy mi, żeby były czyste do cięcia, to co mówiłem, przechowuję w pojemniku takim, to jest Prestona pojemnik, nie wiem, 3-pintowy chyba, Ventalite się nazywa, nie pamiętam jak to się nazywa, fachowa nazwa tego jest, no ale jest bardzo charakterystyczny, jedyny w swoim rodzaju, on ma tu nóżki, więc nawet jak stoi na platformie, to jest wentylacja od dołu ma siatkę, tu wszystkie boki są siatkowe, to zobaczcie, ja mam tutaj te dendrobeny i one, no ziemia jest taka jakby, mam taką, powiedzmy taki korzuszek z tej ziemi, ja go tylko sobie odsuwam i mam tutaj czyściutkie dendrobeny gotowe do cięcia, więc tak przechowuję na stanowisku. Piotr Kołodziej napisał, ja bym kukurydzę z puszki założył na haczyk, tylko trochę olejku waniliowego do kukurydzy. Rebel Popuziński, Intercity zwalnia obsługę, informuje, że machasz do Adama. No właśnie nie machają, coś tam Robert im się pomyliło, widzisz? Maniek, no jak można bez śniadania? Jak widzicie można, tak jakoś szybko Michał mówi, dobra dawaj lecimy, ja mówię jeszcze zawsze, nie już dajemy, no i Maniek, tak hej nie pykło. tam, który z okolicy dawać właśnie lęka nad wodę. Nie, my mamy ze sobą, tylko jakoś tak nie było czasu Zaraz zjemy. zjeść. Michał Koren, lecę panowie na spotkanie w pracy, powodzenia i na pewno wrócę do was później. Powodzenia, jesteście Powodzenia, najlepsi. do zobaczenia. Dzięki. Zbizus, siema, wy nad wodą, a ja w pracy. My też w pracy, Zbizus, my też w pracy. Jakby było 20 stopni, no to można, powiedzmy, pozazdrościć by było trochę, tak to piździ. O, jakie słownictwo, możemy tak? To nie jest chyba wulgaryzm, co? Czy jest? W moim słowniku jest. O 30609, sprzedam Opla. Dalej nie sprzedam. Ignacjan, cześć, siema. Cześć. No, że no, Opel za drogi, no. O, co, przestało padać już? Tak, przestało, no widzisz, że idzie to chyba powoli raczej- to niebieskie. To chyba raczej już koniec, nie? Mhm.
Także mogę laptopa z powrotem wyciągnąć. Ja mam tutaj założoną 1-uncjową szczytówkę. Liczyłem na jakieś mocne przygięcia, natomiast tutaj te krąpiki tak delikatnie dziubią. Szczególnie te malutkie. Więc być może jakaś delikatniejsza szczytówka by się przydała, natomiast nie zależy mi na łowieniu tych małych rybek. Dlatego jakoś bardzo się tym nie przejmuję, ale zobaczymy. No zdjęły mi tą dendrobenkę te maluszki. Dendrobena, taka przynęta, która dosyć mocno trzyma się haczyka, a mimo wszystko im się udało. No ale nic, cały czas pracuję z tymi dendrobenami, widzę, że wcale im te dendrobeny nie przeszkadzają, chyba wprost przeciwnie, bo tak jak mówię, no cały czas mam brania, jak zarzucę zestaw mam brania. Kolsonek naprzeciwko wysepki zawsze ładnie bierze. A to jest wysepka? Chyba tak, no. Tak, bo tam z tyłu jest woda, no to musi być No wysepka. tak do filmu nam pasowało, żeby trochę się na prawo od tej wysepki ustawić. Trochę zamku pokazać, to tak macie Tak, chociaż dlatego się troszkę w zbliżyliśmy kadrze. w stronę zamku. Elwin Niedziela, nawiązując do historii, jeśli to są polskie leszcze, to kryją się w zaroślach, jeśli krzyżackie, to zaatakują w pełnym słońcu. Grunwald forever. Adam, śniadanie przyszło. Zobaczcie, trójkąt z jajkiem mi dotarł. Czekaj, nie wiem, czy tu mogę tak... Pozwalam. Ale nie wiem, czy ten kamień mi pozwala, czy się nie zsunie, jak na nim stanę. Także śniadanko smacznego. Jak jecie, to jak jecie również to smacznego. A daj mi ten papierek, będę miał gdzie odkładać kanapkę. Dziękuję. Smacznego. Hubert Skórzewski. Jacko Łodziej. A na Odrę jeździcie, okolice Kostrzyna? Ja byłem 2 razy, ale to spinningowe tematy. Ja dojem. Poko. Nigdy nie byłem. Dużo dobrego słyszałem, ale nie byłem. Tak, od Odrze, no jest jakby ten białorybowo, No. ten Kostrzyn. Tam jest z brzegu jest sporo. Jak zawsze jak pływałem, to dojazdy pod Ale samą poczekaj, wodę. bo tam jest Odra, ja nie wiem, czy ja o Warcie nie słyszałem. Czy ja Jest mogę... Warta i Odra. On tam się No, to łączy, ja o nie? Warcie chyba bardziej słyszałem niż o Odrze. Natomiast no nigdy nie byłem. Słuchajcie, no to jest tak daleko od nas. A jeszcze jak sobie pomyślę, że muszę jechać tą autostradą bandycką z bandyckimi cenami, to mnie aż skręca. To jest ta najdroższa. Najdroższa na świecie autostrada, gdzie cena się zmienia między jedną bramką a drugą, nagle się okazuje, że następne 2 zł, następne 2 zł. Już, nie wiem, 36 zł ostatnio płaciłem na tej autostradzie za 30 km. No. O kurde. No 30 jedziesz chwilę i 36. Pani z uśmiechem, kartą czy gotówką? I za 30 km 36. A później dalej jedziesz i 40 tam parę. Masakra. Tańsze paliwo na autostradzie niż opłata za autostradę. No. Robert Papuziński. Adam, a czy możesz powiedzieć, czy jasna zanęta na leszcze też selekcjonuje te duże? Bo się nie boją masnej plamy? Czy kolor nie ma znaczenia? Zauważyłem, że na wielu filmach zawodnicy specjalnie barwią. No tak jest przyjęte, taka jest powszechna opinia, że ta jaśniejsza zanęta wabi grubsze ryby, no bo się nie boją i tak dalej. No nie wiem, no myślę, że ciemna zanęta na pewno nie będzie działać tak, że wtedy duże ryby nie przypłyną. To bardziej chyba o to chodzi, żeby odstraszyć te małe ryby. Taką jasną plamą, tak mi się wydaje. No tak jest przyjęte, no, że jasna zanęta to raczej na większe ryby, no. Ale czy tak jest w rzeczywistości, to trzeba było tych ryb zapytać. Ja łowiłem duże leszcze i na ciemną glinę, i na jasną glinę, i na ciemną, i na jasną zanętę, więc... Na zawodach raczej wolę asekuracyjnie, czyli raczej ciemniejszy towar. No. Teraz mam zanętę taką
Nie wiem jak to określić. Jasna, ciemna, taka. Pewnie na dnie, myślę, że jakbym tutaj wrzucił na dno, to ona utworzy raczej jasną plamę. Tak wygląda, że raczej jasna plama jest. Grzegorz Ciepłowicz. Witam panów i pozdrawiam. Grzesiek z Chełma. Miałem przyjemność spotkać się na zawodach w Puławach u kolegi Grzesia. Czy rozważaliście kiedy spróbować swoich sił nad Bugiem? Serdecznie zapraszam. Robiliśmy chyba kiedyś nad Bugiem, tak? Czy nie? Czy to było co innego? Bóg, ale to w ujściowym odcinku. Też nie znamy miejsc nad Bugiem jakoś, więc jeżeli ktoś ma jakieś miejsca raczej z dobrym dojazdem, to też zapraszamy do prywatnego kontaktu. Często posiłkujemy się właśnie miejscami, które wy polecacie. Tak. Tu ktoś napisał, Robert, most na widoku to jest obiekt strategiczny, teraz nie można tego filmować. Ale że tamten most? Nie, nic, To nie jest wiem. kładka piesza chyba. Kładek też nie można filmować? Nie wiem. Zaraz nie będzie można źdźbła trawy filmować, a to chyba drony chodzi. To co było z tymi dronami. No ja muszę te dziubania normalnie zacinać, bo mi zżerają dendrobenę te maluszki, no. Białego im damy, zobaczymy. Leszcie skrzat, Malbork? Malbork. Darek Siwiec, witam obydwu panów. Dobrze was znowu widzieć i słyszeć. Smacznego i pozdrawiam. Dziękujemy. Dziękujemy. Mam nadzieję, że za bardzo nie mlaszczę. Z Bizus, smacznego. Adam, a rączki umyte po robakach? Przechodzimy do następnego pytania. Marci, witam do Jaraczewa na Grand Prix. Nie przyjeżdżasz? Czemu nie przyjeżdżasz, nie? Przyjeżdżam. Ja tak naprawdę, jak ja miałbym wybrać kilka zawodów w roku, to wybieram same Grand Prix Polski, więc przyjeżdżam jak najbardziej. Są najważniejsze zawody dla mnie. Wszystkie z cyklu Grand Prix. Piotrko Łodziej. No wszystko rozumiem, w tym roku też wybiorę się na Dodrę ze spinningiem, zaboleniem. No tam bolki to... O, piękne są te bolki. Przemysław Witboard proponuje 2-3 minuty koszyk w wodzie i przesunąć. Często później zbranie do pierwszej minuty. Piotr Ostrowski, witam. Witamy się, cześć. Cześć. Słuchajcie, bo mamy jakby więcej osób niż łapek w górę, więc jak ktoś tam jeszcze tej łapki nie zostawił, to śmiało klikać, to zawsze gdzieś tam pomaga, żeby YouTube to później rozpromował gdzieś dalej. Zasłaniam mikrofon, żeby mojego blaskania nie było słychać. Z Ciebie też nie słychać. Ja ci powiem, ja tych pociągów nie przemyślałem. Teraz... To nie szło się inaczej ustawić. Michał, przy jakiejś autostradzie jeszcze nie byliśmy. Andrzej Kuczaj, witam panowie, super pogoda do łowienia. Dopiero się robi taka w miarę, bo rano to było... Myślę, że Adam zaraz zmieni czapkę. Na razie jest mi zimno z tendencją do komfortowo, więc na razie nie będę zmieniał. Włodzimierz Sławny, witam serdecznie i pozdrawiam. Dzień dobry. Piotr Ostrowski, Adam, a gdzie konserwa? No właśnie, Adam, gdzie konserwa? Ja już się nie widziałem z konserwą, o Jezus. To dobre pytanie, no to też to. Ja już tam nie widziałem z konserwą, o Boże. Wiecie co, ja uwielbiam jeść. Zresztą pewnie ci, co tak jakoś mnie dłużej obserwują, to widzą, że troszkę mnie jest więcej. Dobrze, jak mogę, to się ograniczam z jedzeniem, ale jakbym miał policzyć zwycięstwa i porażki, to raczej więcej było tych porażek moich. I dopytują się, czy widelec masz dalej w koszu. Tak, widelec mam dalej. Widelec mam. Zdarzają się te... Czekaj, bo ja się muszę zastanowić, co tu zrobić, bo mi te małe rybki obgryzają. Założę kawał dendrobeny, może to je jakoś... Andrzej Kuczaj, odnośnie tego jakości obrazu, to są to jakby co się powtarza co live'a. To transmisje jakby z telefonów w terenie tak wyglądają, ze 720p, nie?
Jeżeli na przykład odtwarzacie sobie to na telefonie, to wygląda to powiedzmy ok do przełknięcia, ale jeżeli ekran jest większy, no to piksele są również większe. Jakby dopiero wchodzimy w świat, jakby powiedzmy nazwijmy to live'owy. No ale to wyraźnie, Michał, powiedz, że to nie zależy od nas, my na to nie mamy żadnego wpływu. Tak, to nie zależy od nas, nie? To jakby to jest najlepsze, co można wyciągnąć z telefonu. Musicie mi uwierzyć, że Michał jest dosyć dobrze przygotowany do tego typu relacji. Mam tu trochę rzeczy. Tak, on tu bazę ma dosyć rozbudowaną. Tego nie widać, ale Tak. przygotowany jest do tego, ale Więc jakby my wchodzimy dopiero w ten, jakby wiecie, świat live'ów, ja jeszcze kombinuję. No bo to jest tak, jakby live'y, które są robione w pionie, to po prostu są dobrze promowane przez YouTube i to dobrze po prostu teraz robić. Ale mam to w głowie i myślę, że gdzieś tam po wakacjach jakiegoś live'a postaramy też się zrobić po prostu aparatem, nie? Normalnym aparatem, którym nagrywamy filmy. uciekam z tego miejsca, bo te małe ryby mnie zjedzą. Raz, dwa. Jarek Niczepka, dziś od 4 do 9 3 leszcze po 1,5 kg na kuku, pozdrawiam. Super, gratulacje, zazdroszczę, też tak bym chciał. Arkadios, robaki łatwiej widelcem nabierać. Co, przestawiasz się dalej? Mhm. Chociaż ściągnę jakąś roślinę i się zastanawiam, czy ja ją ściągnąłem. Nie dalej, bliżej się przestawiam, bo tam po prostu, słuchaj, co tam się dzieje, to jest niesamowite. Tam musi być chmara tych krąpiczków i ja nie mogę ich zaciąć. A mnie to trochę denerwuje. Ponty pin pin. Uczę się rzucać open windowem, czasem są splątania. Masz jakiś konkretny patent na uniknięcie splątań? Ale to nie jest kwestia, myślę, rzucania open windowem, to jest kwestia, myślę, że techniki rzutu i budowy zestawu. Myślę, że budowa zestawu to jest tutaj główny powód plątania zestawu. To jest... Jak kiedyś rzucisz, to jakbyś mógł wziąć swój telefon i puścić jeszcze u siebie, dobra? Serio teraz? No, Ale jak ja mam to zrobić? Udostępnij? no z Prestona. Słuchajcie, muszę w komputeryzację wejść. Jemy drugiego trójkąta? Jemy drugiego trójkąta, oczywiście. No, otworzyłem i od razu mi się wyskoczyło zdjęcie Andrzeja Wrony z pucharem za brązowy medal. Nie wiem, czy oglądaliście wczoraj. Pozdrawiam wszystkich kibiców siatkówki. Ale to co, ten... O, jest literówka, widzę. Wędkarski live pod największym zamkiem. Tak, literówkę zrobiłem. No kurde, bo na szybko robiłem, bo po tym wywalonym live, ale już poprawiam. Ale to udostępnić, czy nie? Ten ostatni. Tamten wykasowałem. A, jest zamkie. Ale to mam udostępnić Tak, zamkiem? to, no. Z tym zamkiem. No dobra, udostępnij. Już poprawiłem. Robert się pyta, a jakąś łódkę na nagacie widać? A jeżeli chodzi o spinningistów, to właśnie nie. Nie, Oni teraz tutaj, turystyczna jakaś łódka była. Tu vis-a-vis to się właśnie tej porze łowi to na tej łące. Między innymi. Proszę. Dziękuję. A propos konserw, bo ktoś zapytał o konserwy. Maciek Graba, no oglądaliśmy. Maciek Graban, o! Cześć Maćku. Dobra, no to ja może trochę parę słów powiem o tym, bo to są pytania, czy mogę się No, mów. rozgadać? Maciek Graban to jest mój kolega, z którym rywalizowałem w spławikowym Grand Prix Polski przez wiele lat. Wieloletni członek kadry narodowej w spławiku. I jego brat Piotrek Graban, który był od nas troszkę młodszy, startował w tamtych czasach, jak ja pamiętam Piotrka, w juniorach i też był w kadrze juniorów. Ale później no jego drugą pasją była siatkówka. Teraz jest trenerem siatkówki projektu Warszawa, który wczoraj zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski. Także
Piotrek też wędkuje. Piotrek pewnie nas nie będzie oglądał, no ale miło Maćka tutaj gościć. Także mamy w wędkarskim tutaj swoim świadku człowieka, który no, jest powiedzmy na topie polskim, jeśli chodzi o siatkówkę. No ale to tyle siatkarskich wtrąceń. Mogę Wam jeszcze coś opowiedzieć oczywiście o siatkówce, bo ja ostro jestem wkręcony w ten temat. Ale pewnie o wędkarstwie wolelibyście gadać. Piotr Miara, opowie Pan jak zbudować zestaw do wędki, którą się nęci na zawodach według regulaminu? Czekajcie, Pendolino przejedzie, bo to Pendolino jedzie. Dobra, pojechał. Jedną rzecz tylko powiem. Tak na marginesie często krytykuję jakieś głupie zapisy w regulaminie, więc tutaj się też nie powstrzymam. Dla mnie zapis, że koszyczek w zestawie do nęcenia powinien być przelotowy, tego w ogóle już nie rozumiem. To jest tak głupie dla mnie, że to głowa mała. No, przelotowy to powinien być koszyczek w zestawie. Chodzi o to, że jak ryba urwie zestaw, żeby nie pływała z koszyczkiem, tylko żeby się mogła z niego uwolnić, więc koszyczek w zestawie do nęcenia, gdzie nie ma przyponu, no to po co przelotowy? Jakby można było normalnie go przywiązać do końca, to po prostu ta plecionka jest mocniejsza. Natomiast jak on musi być przelotowy, no to sobie można wyobrazić, że jak jest, nie wiem, przywiązany koszyk do plecionki i działa na plecionkę w ten sposób, no to plecionka jest mocniejsza na zerwanie. Natomiast jak koszyk musi być przelotowy i on tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, pewnie ktoś, kto się dobrze na fizyce zna, to by to ładnie nazwał to zjawisko, tak jakby ten krętlik, na który jest założony koszyk, on tak jakby przecina, ma tendencję, żeby przecinać tą plecionkę. Dlatego po pierwsze według mnie zestaw do nęcenia powinien być z plecionką 0,17, 0,18, no 0,16 jak jest przegrubiona, to jest myślę taka optymalna grubość, która pozwala daleko zarzucić zestaw i bez obawy, że się urwie zestaw i też pozwala temu zestawowi przemieszczać się w powietrzu. To nie jest gruba plecionka, która gdzieś przy wychodzeniu z kołowrotka jakoś tam ma opory duże. Kurczę, no miałem tego malutkiego krąpia, znowu mi spadł. Jeszcze chyba większy haczyk przyłożę. Mam 14, ale one sobie z tym radzą. Jeśli chodzi o zestaw, to ja robię to w ten sposób. Mam u siebie właśnie tą plecionkę, o której wspomniałem, tam załóżmy te 0,17 mm. Na tą plecionkę nakładam jakiś mocny krętlik zagrawką. Chodzi o to, tu nie ma finezji. To ma być mocne, toporne i najlepiej, żeby ten krętlik był zrobiony. Ja wybieram krętlik z jak najgrubszego drutu. To jest według mnie bardzo ważne, żeby ten drut był bardzo ciężki, gruby. Chodzi o to, że no gruby drut trudniej przetnie czy tam osłabi plecionkę niż cienki drut. To ja do tego tak podchodzę. To jest po pierwsze. No poza tym z grubego drutu używamy ciężkich koszyczków, duże są przeciążenia podczas zarzucania. Dlatego wolę używać grubych, mocnych, takich morskich powiedzmy agrawek z krętlikiem. To jest jedno. Później zakładam... Dobra, jak to założę, robię pętlę. Ta pętla jest mniej więcej tej długości. Tu się nie mogę skupić, bo cały czas mi dziubią. Dobra, wyciągnę zestaw i będę gadał. Pętla jest mniej więcej tej długości. Na tą pętlę zakładam dosyć duży stoper. Preston ma te stopsy swoje. Tak? Dobrze mówię? Mhm. Więc dużego stopsa na to zakładam. Tylko tak go zakładam na tą pętelkę, czyli na podwójną, już podwójnie złożoną plecionkę. I końcówkę zakańczam krętlikiem zagrawką. Też mocnym jakimś. I zakańczam to tak jakby, no powiedzmy pętelka w pętelkę. W tym sposobem łączę ten krętlik z tą pętelką.
I ten stoperek później dociągam do tego krętlika, a ten krętlik, który jest luźno na żyłce, też się zatrzymuje na tym krętliku, ale jest tak jakby na podwójnej żyłce, więc jak są zawody i musi być zestaw przelotowy, no to zaczepiam za tą agrafkę, która lata po żyłce, znaczy po tej plecionce i tak kręcę. Natomiast jak jadę prywatnie na ryby, no zaczepiam po prostu tą drugą agrafkę, tak jak mi podpowiada mój rozum. I tyle. Tak to robię. Michał, co tam? Masz coś Czekaj jeszcze? chwilę. Myślę, co z tą jakością, bo ona też rzeczywiście jest troszkę gorsza niż zazwyczaj. Ale zasięg jest dobry, nie rozumiem tego. Grzegorz Lisius, cześć. Janusz Górnik, pozdrawiam. Cześć panowie. Piotr Strakowski, Michał, a transmisja danych jest bezpośrednio z telefonu? Może jakiś router zewnętrzny z wam anteną dookulną dla stabilizacji sygnału, by rozwiązał sprawę? Piotr Strakowski, jakby to, co mówiłem wcześniej, my dopiero wchodzimy jakby w ten świat live'ów. Ale mówisz o mnie i o tobie? No, że my dopiero wchodzimy w ten świat live'ów i tak dalej. I na pewno się będziemy uczyć, jakby no, wiemy już tak z poprzednich live'ów, że ten obraz jakby, że dźwięk jest ważniejszy od obrazu tak naprawdę, nie? No bo dużo ludzi jednak 7-8 godzinnego live'a po prostu słucha. Tak? No nie wyobrażam sobie, żeby 7 ktoś na mnie godzin chciał oglądać, patrzeć, nie? nie? Tym bardziej, że tu jakoś tam się wiele nie dzieje. Tak, więc wiecie o co chodzi. Jakby zrobimy na pewno wszystko, żeby to wyglądało trochę lepiej i tutaj na pewno, no na pewno pomógłby aparat, nie? To jest do ogarnięcia, ale to jeszcze nie na teraz. Myślę, że po wakacjach. Tak, ale myślisz, że telefon... Ty masz dobry telefon i co, on za słaby daje? No coś mu nie pasuje. Nie wiem o co tu chodzi, bo tu normalnie jest zasięg między 3 a 4 kreski 5G, więc powinno być dobrze. No minimum tak jak, mniej więcej tak jak w Elblągu, gdzie było spoko. Nie? Ten obraz on nie jest nigdy igła, ale ja widzę na laptopie, że ten obraz jest taki trochę przymulony, przyćmiony, nie? NDK, dzień dobry, pozdrawiam. Bartosz Zdonny, cześć. Cześć. Poty, pin, pin. A podpowiesz, jak zbudować taki zestaw, by unikać splątań? Bo technikę myślę, że ogarnąłem odnośnie tego Open Windowsa. Rozumiem. Tu możemy na przykładzie tego zestawu. Dla mnie to jest taki, powiedziałbym, najlepszy, nieplączący się zestaw. Czyli tak, mam na kołowrotku mam plecionkę, tutaj akurat 0,10. Do tej plecionki mam dowiązaną strzałówkę. Ja jakoś szczególnie tego nie odmierzam, nie wiem, około powiedzmy 8 metrów strzałówki. Jak łączyć strzałówkę z plecionką, wielokrotnie pokazywałem gdzieś na filmach. Jest film podstawy Federa klasycznego, zestawy i tam jest pokazane, jak to robię. Więc tutaj nie będę tego pokazywał. Używam Federlinka. Tutaj mam taki krótki Federlink, nie wiem, około 2,5 cm powiedzmy, cały z agrawką około 3 cm będzie miał. Więc to jest Federlink. Później mam stopsa. No i tutaj mam skrętkę. Skrętka według mnie dużym błędem, to co robią wędkarze, ja też kiedyś szedłem w tą stronę, według mnie to jest bardzo duży błąd. Zbyt długa skrętka, 8 cm, 10 według mnie to jest maksymalna długość, bez względu na to, czy jest poniżej koszyka, czy nie, bo niektórzy mówią, że musi być ileś tam poniżej koszyka. Według mnie to jest duży błąd. Chodzi o to, że krótka skrętka bardziej oddala, tak jakby lepiej oddala ten przypon niż długa. Długa już się zwiesza, a ta krótka jeszcze sterczy, powiedzmy. Chociaż też wydaje mi się, że taki zestaw taki odsunięty bardzo, tak jak kiedyś używałem, jakieś tu były takie systemy odprowadzające, to według mnie to jest porażka. Ogólnie tutaj przy stoperze musi być jak najlżej. Tu nie mogą być ciężkie elementy. Tutaj w tym momencie przy stoperze, według mnie. Do tego mam zamocowaną tą szybkozłączkę. Nieraz też ta szybkozłączka jakby się plątało, to można z niej zrezygnować. Natomiast ja ją lubię, no bo mogę w każdej chwili szybko zmienić przypon, albo też zdjąć ten przypon, nie wiem, jak chciałbym teraz donęcić łowisko, zdejmuję przypon, donęcam i łowię dalej tym samym zestawem. I tyle. No, to jest według mnie najprostszy zestaw, który się nie plącze. Albo plącze się rzadziej niż inne. A i jeszcze bardzo ważna rzecz, to co zauważyłem, to
skrętka nie może być mocno skręcona. Też myślę, że to jest duży błąd, jak ludzie rozkręci, żeby ta skrętka była taka sztywna. Według mnie to jest bardzo duży błąd też. Ja tego unikam, moja skrętka jest po prostu, robię pętelkę i robię w palcach. Raz, dwa, trzy i wiążę pętelkę. Koniec. Znaczy wiążę supełek. I to jest koniec. Nie dociskam. Taka powiedzmy troszkę większa skrętka jest bardziej podatna na wyginanie. Na jakieś tam wyginanie i nie załamuje się, bo jak jest taka bardzo mocno skręcona skrętka, no to ona gdzieś zdarzy się właśnie jakieś zaplątanie, czy nie wiem. Ojejku, ale mnie te małe ryby to męczą. Ja nie wiem, czy ja wędki nie będę musiał zmienić, bo to jest jakaś tragedia z tymi małymi Może rybami. bliżej spróbuj. No łowię teraz bliżej. Ale zobacz, to są takie krąpiki. To jest szybkie elektryczne branie, koniec. Już teraz mówicie, na dendrobenę. Jak założyłem całą dendrobenę, to mi ogonek, skubały za ten ogonek, one po prostu tam w jakimś szale są. Robert Papuziński. Przy nęceniu są duże przeciążenia. Powinno się używać grubej plecionki albo strzałówka obowiązkowo i koszyk na stałe. Karol Makow powitać. Piotr Miara. Bardzo dobre spostrzeżenie. Zestaw przelotowy w wędce do nęcenia jest bez sensu. Robert Papuziński. Ej, teraz ja patrzę i podziwiam, jak Adam marznie. Bogusław Ciborowski. Przypon przed koszykiem czy za koszykiem? A nie wiem, co to znaczy. Też nie wiem. Chodzi o budowę zestawu? No przed koszykiem to zestaw helikopterowy, więc jeśli nie łowicie w zawodach, a właśnie, może jak ktoś tam nie łowi w zawodach, to w ogóle zestaw helikopterowy i do przodu i się nie martwić w ogóle. Niech ta osoba, która zapytała o zestaw, co uczy się Open Windowa, niech napisze, czy startuje w zawodach, bo jak startuje prywatnie, to powiem, jaki zestaw zastosować, bo ja mówię o takim zestawie przelotowym, który jest wymagany na zawodach. Jakoś tak mi się wbiło w głowę, ale zdaję sobie sprawę, że wielu wędkarzy nas ogląda, którzy pewnie nigdy na zawody nie pojadą, tylko sobie czerpią radochę z wędkowania takiego federowego, więc powiem, jak zrobić zestaw taki na no, helikopterowy, który jest taki, powiedziałbym, bardzo odporny na plątanie. Nowy Ogrodnik. Witam w ten pochmurny i chłodny dzionek. Piotr Kołodziej. Najlepiej zrobić skrętkę z żyłki lub fluorokarbonu. Słuchajcie, a propos zestawów, ja też to już wiele razy mówiłem. Ja przedstawiam swój zestaw, jaki mnie odpowiada. Ale to nie jest coś takiego, że inne zestawy są złe, wy nie macie racji, czy tam inni wędkarze, którzy też mają jakiś swój sprawdzony zestaw. Tu nie ma żadnych reguł, to nie jest matematyka. To nie jest najpierw mnożenie, a dopiero później dodawanie. Tu używamy i robimy tak, żeby było skutecznie, miło i żeby się sprawdzało i było dla nas wygodnie, więc być może ja za 5 lat powiem Wam, że ten zestaw, o którym mówiłem, to już się nie nadaje, bo 5 lat temu stosowałem trochę inne zestawy. Są wędkarze, którzy patrzą na mój zestaw i też powiedzą, co on gada, mój jest lepszy, więc słuchajcie, trzeba robić tak, jak Wam pasuje, naprawdę. Mnie ten zestaw pasuje, bo ja go przygotowuję bardzo szybko, on się nie plącze, a mnie więcej nie potrzeba do szczęścia. Ja się cieszę, że się nie plączę, bo przez wiele lat zmagałem się z zestawami, jak się uczyłem federa, to przepraszam na pociąg. No te live'y to chyba w Elblągu będziemy robić. Zmagałem się z zestawami, które były po prostu plątliwe i na tej podstawie, jak sobie przeanalizowałem, że przegrałem, nie wiem, było łowienie leszcza, ja 2 kilo zawody przegrałem, a wyciągnąłem, nie wiem, 6 razy zestaw, który był splątany i były wycmokane białe robaki czy ochotki, ja wiem, że to były leszcze, no to kurczę sobie dodaję, mówię, przegrałem wygrane zawody, tylko przez to, że Tak. miałem splątany zestaw. Dlatego no, dosyć dużo czasu, znaczy dosyć dużo, no ale zwracałem na to bardzo uwagę, żeby wybrać taki zestaw, który będzie mniej się plątał, albo w ogóle, i ten jakoś się na razie sprawdził, jest dla mnie najlepszy. Z tymi rzeczami, o których Wam wspomniałem, według mnie to są bardzo ważne rzeczy. Czyli ta krótka
skrętka, mało skręcona skrętka, lekko przy koraliku, czy tam przy stoperku. To jest bardzo ważne, to są ważne elementy. Piotr Szakowski, jasne, ja tylko podpowiadam, chodzi o to, że zasięg wydaje się stabilny, ale prędkość może mocno falować, szczególnie, że do tym nadaje się, liczy się upload. Tak, Piotrze, wiem, no jakby wiadomo, że jakbyś tutaj, nie wiem, potężny zewnętrzny router pewnie ułatwiłby sprawę, no ale to mówię, to powoli. A kto to się pyta? Piotr? Piotr Szakowski. Sakowski, bo ja mam Piotrka o podobnym nazwisku, który też się na tych sprawach zna i myślałem, że to on tak cię tam tutaj... Nie, no bardzo dobrze, niech podpowiadają, to A jest to jasne, że tak, wiem, nie? bardzo dziękujemy, ja nie mówię tego negatywnie. Jakby na razie osiągnęliśmy to, że jakość dźwięku jest za każdym razem bardzo dobra. Trochę tych mikrofonów szukałem, znalazłem, jest git. Teraz będziemy walczyć z obrazem. Kasia Piotrowska, jak można by zmienić przepisy, na przykład dotyczące tego zestawu przelotowego do nęcenia? Czy FIPSET ma tu jakieś znaczenie? Nie wiem, niektóre przepisy, ja o niektórych przepisach głośno mówię i no jest część ludzi, która powie masz rację, a jest część taka, że mówi, że o czym ty w ogóle gadasz, chłopie, więc... Ja nieraz już się gryzę w język i tyle, no. Maniek, a nie wiesz jak jest w Polsce? Zestaw zestawem, a racja ma być po mojej stronie. Nie no, słuchajcie, zestaw to jest nasze narzędzie, no tak jak stolarz, no ma jakąś swoją ulubioną piłę, nie wiem, czy jakieś dłuto, czy jakieś inne narzędzie, czy kowal, które pod siebie zrobił takie narzędzie. Tak samo jest w wędkarstwie, no musicie zrobić sobie takie narzędzie i korzystać z takiego narzędzia, które dla Was jest wygodne, żeby je przygotować za każdym razem, czy tam co jakiś czas jak montujecie wędkę i które sprawdza się po prostu i tyle. Jeżeli to działa, łowicie ryby, łowicie świetnym zestawem i to nie ma o czym gadać, no. Elbridge Niedziela. Zestaw przelotowy w wędce do nęcenia jest wymagany przepisami, no chyba, że ktoś lubi dyskutować z sędziami. Tomek Bieli. Hej, będzie kiedyś film ale Underwater Guru? Da wyświetlenia. Być może. Wiecie, Underwater Guru, to co robią, to jest topka, nie? Ale to byście musieli zobaczyć, co tam w wodzie stoi. Tam w wodzie nie stoi GoPro. Nie? Tylko tam stoją w wodzie aparaty. No. Nie no, to jest tam takie siano na to wywalone, że to głowa mała, to jest tam... GoPro wam tego nie da, czy tam jakiś DJI, nie? Tam stoją w wodzie, stoją profesjonalne aparaty. Słuchajcie, jakbyście chcieli też jakieś takie filmy podwodne zobaczyć, to ja Wam polecam platformę The Edge albo Angling Academy. To jest angielska też strona, którą prowadzi Likery z Robem Wootonem. I oni mają kilka podwodnych filmów. Tam nie wiem, 5 czy 6 funtów się płaci miesięcznie za możliwość dostępu i jest dostęp do tego, co jest w danej chwili, co oni wrzucają i do tego, co jest w archiwum. I tam naprawdę jest kilka ciekawych filmów. Czy właśnie dotyczących metody, czy łowienia na tyczkę na margin, czy łowienia na feder. Są pokazane koszyczki, jak się zachowuje koszyczek w wodzie, więc dla takich no, wyspecjalizowanych wędkarzy myślę, że to jest bardzo cenna wiedza. Te parę funtów to nie jest aż taki duży wydatek. Z tym, że z tego co się orientuję, no to trzeba tam subskrybować cały rok. Trzeba 50 czy 60 tych funtów, ale myślę, że warto. Safe Marine, Belona idzie, może przerwa od Federa. O właśnie dzisiaj jak Gadaliśmy, no. tak, z Michałem gadaliśmy. Michał tak z rozrzewnieniem opowiadał o swoich łowach belonowych. Ja mu się przyznałem, że nigdy belony nie złowiłem. Ciekawe, czy by na tego, no, na Fidera by się skusiła. Jakaś tam krewetka na końcu, czy coś, wiesz. Przy zwijaniu Śledzik. zestawu, jak te śledzie, nie? Olech Rozuman, cześć! O, to Malborg! No. Wojtek Sadach, cześć. Remigiusz Ksepka Fishing, siemka panowie. Cześć panowie. Jacek Woźniak, jakie to mikrofony? To są mikrofony Rode. Rode ma chyba tylko jedno takie mikrofony do telefonu, z tego co pamiętam. Drogie jak na mikrofon do telefonu, no ale dobre. Przemyk S. Łukasz Łowicki, zapytaj Adama na 100% ma rozdrabniać do robaków. No nożyczki, tak? No mamy, no. A, bo tu pisali wcześniej, że dzida do Biedronki, bo są jakieś nożyczki do rozdrabniania za grosze.
Słuchajcie, możecie robić dzidy i takie rzeczy używać, natomiast nie wiem po ile, jaka to jest promocja, natomiast uwierzcie mi, jak weźmiecie nożyczki jakiekolwiek z rynku i weźmiecie te nożyczki, porównacie, to będziecie żałować zmarnowanych tych, nie wiem, 20, 15, 30 zł, bo one kosztują, nie wiem, 60, 80 zł, to jest ta... A to są nożyczki, ja je używam chyba z 3. rok. No bo to jest praktycznie zakup na raz, w sensie raz kupujesz, nie? To... No wiesz, no ja dosyć dużo łowię, jakoś tam szczególnie o te nożyczki nie dbam, po prostu po łowieniu, no staram się, żeby były przesuszone, ale składam i trzymam je w torbie, no. I one świetnie tną, po prostu są, to jest narzędzie do roboty, no. To tak jak z wkrętarkami, kiedyś ktoś, jak chciałem kupić pierwszą wkrętarkę do mieszania zanęty, no to też pierwsze opinie były, a najtańszą marketową. Pojechałem, wydałem 200 na najtańszą marketową, no i się okazało, że i baterie słabe, o, coś tutaj większego mam. I baterie słabe i ogólnie słabe w sensie takie, że szybko padały i nie można... Leszczyka mam, no? Chlapnęło się nawet. Ale niedużego. Chociaż na te Ale rybki no, to... na tle tych to wiesz, no. Także może przewaliłem, ile musiałem tych małych rybek i teraz coś większego jest. To może w ogóle wejdzie coś większego. No zobaczymy. No, tamto łowisko, myślę, też tam troszkę podałem przynęt. A bo ty więc... teraz się zbliżyłeś na tą linię tam. Tak, to ja tą teraz drugą. łowię na tej Okej, bliższej rozumiem, linii. No. Tu Piotr Kołodziej napisał, jest dobrze, ogląda na telefonie i fajnie się ogląda, nie zacina. Kolega też mi napisał właśnie, że jeździ po polu ciągnikiem i sobie włączył i jest ok jak na telefon, nie? To jak wypniesz i wypuścisz, to powiem właśnie. Kolega, tak? Czyli Wojtka pozdrawiamy. Nie, Adriana. Adriana, Ale- to pozdrawiamy Adriana. Tak, ale to właśnie o to chodzi, wiecie co, bo to jest jakość jakby telefonowa. Jeżeli ktoś z Was, komuś z Was przeszkadza jakość i na przykład ogląda to, nie wiem, na tablecie, laptopie bądź telewizorze, to przełączy się na telefon. Będzie Wam milej dla oka. Kierowca lodowiska. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry, a to teraz martwy sezon, nie? Dla lodowiska. Tak. To się rzuca. A tutaj, to jakiś może bolek. Kasia Piotrowska. Jak działa wyjazd na Mistrzostwa Świata? Wszystko macie opłacone przez nasze PZW, czy jednak trzeba z własnej kieszeni wyłożyć? Ja nie wiem, bo pierwszy raz jadę na takie zawody jako członek kadry federowej, jak jeździłem ze spławikowcami. No to bardzo często było tak, żeby mieliśmy płacone, a później gdzieś tam PZW wpadła na pomysł, żeby jednak nie wszystko płacić i musieliśmy dokładać. Były też takie mistrzostwa, że ja nie wiem, ze 3000 musiałem pozyskać od sponsorów na swój start na takie mistrzostwa, bo PZW, nie wiem czy wpisowe, chyba tylko wpisowe dało na takie zawody, więc musieliśmy wszystko inne finansować z własnej kieszeni. To też takie zawody pamiętam. Nie. Ale tutaj chyba będzie sponsorzy, PZW główna część, ale chyba też jakieś własne pieniądze muszę przyszykować na te zawody. Tu Przemyk S. dopisał, że nie nożyczki, tylko sieczkarka ręczna z ostrzami obrotowymi do kukurydzy. No to ja nie doczytałem. Aha, coś takiego. No, wiecie co, ja wiem o czym mowa. Ja takie coś, o czym mówicie, no to używam do cięcia robaków, przyznaję się, wolę nożyczki, bo one lepiej rozdrabniają. Chodzi o to, że nożyczki tną te robaki. One, jak ja potnę dendrobeny, a nieraz zależy mi, żeby one były dosyć drobno pocięte, no to mam takie fajne pocięte kalmarki, takie kawałeczki równiusieńkie, no takie pocięte, widać, że są odcięte kawałki. Natomiast jak są słabe nożyczki albo ta sieczkarka, to te robaki są tak jakby takie szarpane. One nie są cięte, one są szarpane i one mają różną długość, takie są poniszczone, takie ja mam odczucie, więc ja do cięcia robaków wolę jak na razie nożyczki. Być może znajdę jakąś taką sieczkarkę, która będzie na tyle dobrze cięła. Chociaż ja wolę też mniejsze porcje i żeby w miarę świeże te pocięte robaki były. Filip. Ale do kukurydzy jak najbardziej, być może to będzie dobra okazja. Marek Pawelec, pozdrawiam serdecznie kolegów wędkarzy. Filip, dźwięk jest w porządku, wiem, bo tylko słucham. Czempion, cześć. Cześć. Piotr Kołodziej, do zanęty dodaję tylko kukurydzę i nic więcej. Tak łowię na wartą haczyk tylko kukurydza. Wędkarstwo Stalowa Wola, ja tam na wkrętarkę Parkside nie narzekam.
No ja mówię o To z tej... Lidla. No to jest kwestia, ile trzeba wymieszać. No teraz ja rzadko w ogóle wkrętarką mieszam, no bo jak widzieliście nawet tutaj 2 kg zanęty po prostu mieszam ręką. Natomiast mówię o czasach, gdzie startowałem w spławiku i trzeba na przykład było 12 kg gliny, 12 litrów gliny wymieszać, czy 15 litrów gliny w wielkim 40-litrowym kojbrze. To uwierzcie mi, no jeżeli się wzięło słabą wkrętarkę, no to ona po prostu nie miała siły, nie miała mocy, żeby dobrze tą glinę rozdrobnić. Dlatego ja później już miałem topową wkrętarkę, taką, która miała odpowiednie newtonometry i chciała wiadro zabrać z ziemi. No ale dzięki temu miałem wszystko ładnie wymieszane i żałowałem tych kilku stów, które wydałem, bo mogłem dołożyć do tej drogiej wkrętarki. Jak działa Parkside, tego nie wiem, bo Parkside'a nie używałem, ale zgaduję, że to minęło od tego czasu, co ja wam mówię, 20 lat, więc też ta jakość tych i akumulatorów, bo pewnie się też zmieniła technologia akumulatorowa, no poszła też w górę. Wojtek Sadak, jakieś treningi w Rawie przed Mistrzostwami Polski? Na pewno tak. Natomiast jeszcze o tym nie myślę, po pierwsze, bo łowisko się zmieni na pewno. To, co jest dzisiaj, to Kiedy będzie macie? zupełnie inaczej na jesieni. Na jesieni. Co? Kiedy macie? Na jesieni, tak? Tak, na jesieni mamy, to na pewno się zmieni. A druga sprawa to jest taka, że teraz po prostu na to nie mam czasu, no bo teraz tu jakieś filmy, za chwilę zawody, za chwilę następne zawody, za chwilę Mistrzostwa Świata i później wakacje. Więc jak miną Mistrzostwa Świata, to wtedy zrobię Zaczniesz myśleć. A tak. kiedy są? Wrzesień? Październik? Chyba we wrześniu są jakoś. Nie pamiętam nawet. Widzisz, Michał, nie pamiętam. Dorota H. Witam, słyszeliście ile zdechłej ryby jest bierze drużno przez rzut ścieków? No wczoraj gadaliśmy, nie? No, to Ja to w ogóle dla mnie Drużno to jest moje ulubione jezioro i ja ubolewam, no ale... I z tego, co mi Michał mówił, to jest podejrzenie, że to ta sama firma, co ostatnio tam dostała kary za zatrucie, to teraz ponownie coś tam... Masakra. Robert Popociński. Kupiłem sieczkarkę za 12,50 w Action i na wilże to zanęty też po 12,50, polecam. O! Nie używałem. Grzegorz Ciepłowicz. Panie Adamie, dobry myk na przechowywanie Jokersa w sezonie letnim. Wiadomo, przychodzi w różnym stanie. Adaś, odpowiedz. A ja idę na stronę. No ale to ja odpowiem jednym zdaniem na to. No dobra, to odpowiedz, mów wolno. Może rybę w międzyczasie jakąś zatnę i będę mógł opowiadać. Myślałem już, że po tym leszczyku tam te leszczyki jakieś się ustawią, ale kolejne małe rybki brały. Jeśli chodzi o przechowywanie Jokersa latem, nie mam jakiegoś super sposobu. No staram się przechowywać go w lodówce. Jeżeli nie wiem, no nie trzeba go przedstawiać do kontroli, to można go wstępnie z gliną wymieszać. On czy w ziemi, bo on lepiej się przechowuje niż w gazecie. No ale najlepiej to na bieżąco wykorzystywać. No ja nie używam też mrożonego Jokersa, nie lubię tego, więc nie używam mrożonego Jokersa. Wiem, że też ludzie mrożą. Dla mnie mrożony Jokers to już taka papka jest mało wartościowa. Nie wiem, no sprawdzone źródło, dobra jakość. Też jeszcze jedną rzecz zauważyłem, nie wiem z czego to wynika, że kiedyś jak się a w ogóle Jokersa są dwa rodzaje, więc polski Jokers to w ogóle jest bardzo mało trwały. Jest piękny, bardzo aktywny, ale jest mało trwały, natomiast ten ze wschodu no jest dużo bardziej odporny. Natomiast to, co zauważyłem, jest mało odporny na mycie. Nie wiem, z czego to wynika. Kiedyś mi się wydawało, że jak tego Jokersa ze wschodu się umyło, osuszyło na gazecie, to on ładnie sobie żył, natomiast kilka razy ostatnio, jak umyłem Jokersa, to po tym myciu ten Jokers bardzo szybko padał, więc nie wiem, czy kiedyś po prostu, ja już zapomniałem w jak dobrej kondycji miałem tego Jokersa, a teraz już myję takiego już zdechłego, który i tak zdechnie. Także ja staram się po prostu go trzymać w lodówce. Kurde, co te ryby dzisiaj mi robią. Dorota Niemiec, pozdrowienia z Kobyłki od wiernych panów. Cześć moja ukochana. Maciej Pyrkowski, na TV jakoś się polepszyło, 20 minut jest super. No to wszystko mamy, to zależy pewnie, wiecie, od sygnału. Tak jak ktoś pisał, że jakby zasięg zasięgiem, ale no kurczę, tu te satelity stoją, ktoś z nich korzysta, nie wiem, jakieś przeciążenia i tak dalej.
Ja muszę sobie wziąć Satelity w domu, tutaj są? skonstruować swoją własną, indywidualną noszę na głowie. Zamontuję sobie na czapce z daszku. Będzie tylko moja. Torofisi, oglądam transmisję na telewizorze. Osiedliliśmy cali, wszystko jest okej. Przyznam, że co jakiś czas mnie przytnę obraz, a dźwięk jest w porządku. Dorota, widać sporo zdechłej ryby na całym nogacie od lutego i jak chodzę na nogach, to bardzo słowo bierze, może potarnie. Zależy, który odcinek. My tam słyszeliśmy, że ja słyszałem, że tutaj też jakby rybacy na zalewie mieli swój udział w tym. Ponoć ujście, ja nie widziałem tego na własne oczy, ale z tego co słyszałem, to ponoć ujście nogaty do zalewu było tak srogo zastawione siatami. Matko, te krąpiki są chyba najtrudniejsze ryby do łowienia, tak nie wiem, na marginesie dodam. To po Szczecinie pamiętam rok temu, nie? One Że to po prostu taki mały krąpik, to skubaniec. A znowu nie chcę się jakoś wycieniać, zakładać małych przynęt, bo nie zależy mi, żeby łowić te ryby. Patrz, ktoś pisze mi, że Michał nie słychać Ciebie, a rzeczywiście ja przecież mikrofonu nie założyłem. Piotr Kołodziej, było miło, idę skutera robić, bo na ryby rowerem nie mam zamiaru jeździć. Powodzenia. O, to też fajne wyprawy, co? Skuterkiem na ryby. Kurde, ja pamiętam takie, to jak tu mogę wtrącić, to pamiętam takie swoje, jedne z najlepszych wakacji z młodości. Jak miałem 15 lat, moja mama mnie zabrała do mojej rodziny, do Ostrudy. I ja jeździłem na ryby rowerem, a mój wujek, stamtąd wujek Januszek, jakby kiedyś oglądał, to pozdrawiam. Jeździł sobie właśnie skuterkiem, czy wtedy takim motorowerkiem, wtedy skuterków nie było, motorowerkiem jeździł, ale to było też fajne. On miał cały system, żeby montować ten cały sprzęt na tym motorku. Także to też musi być fajna wyprawa taka. Jakub Żukowski, idealna pogoda, pozdrawiam. Kurczę, nie zgodzę się, no. Nie? No nie, no mogłoby być cieplej. Słuchajcie, Cieplej jest mogło, po naprawdę prostu mogłoby zimno, być no. cieplej, nie? Jak na maj mogłoby być cieplej, no po prostu. Mogłoby być to, nie wiem, Jezus, chociaż kilkanaście stopni, żeby było, no. Żeby 10 było, Michał, no. No ale wiesz, Już nie chciejmy dużo, po no majówce, 10. po majówce jest, no też mogłoby być w miarę, no. Ja już nie mówię, żeby było 15. A tu wiecie, jak w nocy jest 3, a w dzień 8, no to ryba też wariuje, no. To jak ja łowię drapieżniki, to w taką pogodę jak dziś, to chyba na szczupaka bym nie polazł mają, no. Nie ma sensu. To nie jesień. Bogusław Ciborowski. Lubisz łowić bez koszyczków, tylko z samym obciążeniem przynętą? No, zdarza się, że tak łowię. Wielu wędkarzy to nazywa, powiedzmy, po prostu łowieniem na bombkę. Ale to na łowiskach komercyjnych tak łowię. Nie, albo gdy łowię, nie wiem, nawet na łowiskach jakichś powiedzmy PZW czy jakichś stowarzyszeń, gdzie poluję na karpie, to w ten sposób łowię. I do tego sprawdza się na przykład strzelanie z procy, to tak. Dajmy przejechać. Pendolinko idzie. To wolno ta pendolina. No mówię, że tutaj chyba muszą zwalniać tym pendolinem. Zabudowany. Moja żona była przez chwilę. Ciekawe, czy ona jechała do Sopotu, to musiała widzieć Zamek Krzyżacki. No w sumie tak. No. Przemyk S. Prawda, po myciu dżok mi też pada. Może to już inny gatunek. Czy woda z krany bardziej pod chlorynem traktowana? No właśnie nie wiem, z czego to wynika. Więc takie nawet mam wrażenie, że co jakiś czas go może tylko napowietrzyć delikatnie i tyle. I dać mu po prostu szansę, żeby sobie żył tam. Maniek napisał, dawaj na żywca tego krąpia. Michał Koreń, a jaki Adam masz pomysł na dobranie się do większych ryb? Coś tam się urodziło w swojej głowie? Nie, na razie się nic nie urodziło. Gadam sobie z wami, po prostu zarzucam zestaw i staram się nie wkurzać tym, że mi te małe ryby nie biorą. Jak jeszcze tak będzie się działo, no to być może... Będziesz sypał? No, być może trzeba by było... Myślę, że to dalsze łowisko trzeba by było tam... Porządnie. Albo nawet sprawdzić teraz, bo słuchajcie, no... Ja podszedłem na razie tak bardzo
no zachowawczo. Parę koszyczków podałem, coś tam zasmużyłem w wodzie, żeby te ryby przypłynęły, no i rzeczywiście te małe ryby przypłynęły. Ale zdaję sobie też sprawę, że jeśli są małe ryby, w których w wodzie naturalnie jest więcej niż dużych. No im większa ryba, tym mniej jest tych dużych ryb. No to te duże ryby no, gdzieś tam dostaną jakiś sygnał, że tu małe ryby mają wyżerkę. No i jak przyjdą większe ryby, no to największy z kafarów, mówi małolaty, do domu. No i wtedy przypływają większe ryby, więc nieraz po prostu trzeba swoje odpękać. Czekać i przyjdą. No to nie jest tak, że się wrzuci coś cudownego i nagle się łowisko otwiera. Czacha dymi 331, siemanko. Dorota H. W tym roku macie pecha na nogacie z pogodą. Słuchaj, my w tym roku ogólnie do live'ów to ogólnie mamy pecha z pogodą. Ale i do filmów też mam. Tak naprawdę to tam No, tylko te filmy, co na dzierżnie na były. dzierży była dobra pogoda, no. Na Sulejowie jeszcze tak nie, to Tak. jeszcze nie było Sulejowa na YouTubie, to dobra. To nie... No ale Ale tam live'a też robiliśmy Też z tego robiliśmy live, Sulejowa. no. To ten pierwszy dzień był też względny, no. Tak, Ale- w ogóle może ja tu taką małą reklamę wrzucę. Jeżeli ktoś nie widział filmów z Dzierżna, to bardzo serdecznie zapraszamy. Są 2 filmy, myślę, że ciekawe, z pięknymi rybami. I jeden jest na kanale Prestona, a drugi jest na kanale Sonubites Polska. Więc jeżeli nie widzieliście, bardzo polecam. Jak to Michał powiedział, to są jego ulubione, jedne z Tak, to- ulubionych. Te dzierży na Prestonie to moje takie top 5, No to jak dla mnie. Radek, powodzenia panie Adamie. powodzenia. Grzegorz Cieślakowski, witam, dobrze widzę, że ma work? No, oczywiście, że tak. Tak. Mówiliśmy, że będziemy, no to jesteśmy. Robert Powoziński, cieszcie się, że nie pada, w sobotę ma być zimno i deszcz. Też widziałem. Nawet śnieg gdzieś pokazuje w niektórych Co pogodach. ty gadasz? Znaczy tu na północy, nie? Ja będę akurat w sobotę i niedzielę będę na południu, to tam z kolei pokazuje po 15. Ale tu pokazuje, no tam jakiś śnieg rano możliwy, nie? Edge Deads. Pytanie do Michała. Na co zwrócić uwagę przy zakupie podbieraka do spinningu łowię tylko z brzegu, a wczoraj mi stary strzelił. Łoboziu. Ja nie jestem przygotowany na pytania do mnie. Nie łowisz z podbierakiem? Nie no, łowię. Czekaj, co ja mam do spinningu? Ja Ale teraz to bardziej na co aktualnie- zwrócić uwagę? Nie wiem, długość rękojeści, wielkość. Ale tak ci powiem, że nie wiem szczerze na to zwrócić uwagę, szczerze mówiąc. Ja żeby był mobilny pewnie, tak mi się tak, wydaje. żeby jak był ja mobilny. Wiesz co, Edge jakby, to nie to, że tam reklama innej firmy, ale możesz sobie zobaczyć, Person i tak nie ma spinningowych rzeczy. Ja korzystam, Robinson ma taki podbierak Smart się nazywa. On jest taki pod ręką, a sztyca mu się wysuwa na 3 metry jak chcesz, nie? Jak gdzieś musisz dalej podebrać. I generalnie z tym biegam. Kosz jest dosyć, nie jest jakiś wielki, ale bardzo głęboki. Metrówka tam wchodzi. Radek, pada deszcz, idzie leszcz. Czakadymi, jaki fotel polecasz do 600 zł? Polecasz jakiś fotel do 600 zł? Preston chyba takich nie ma w ofercie, więc Ciężko. No. nie znam nic takiego. Michał Koren, dziś masz kukurydzę, a w weekend jedę na piękne łowisko na Kaszubach połowić karpie. Zazdrościmy, Michale. Połamania. Połamania. Ja też bym chciał się na Kaszuby w tym roku wybrać. Robert Pawziński, musisz zimną wodą płukać. Ja trzymam wodę w lodówce i płukam zimną wodą. Ani ochotka, ani jokers nie lubi szoku termicznego. No to tak, to jest słuszna uwaga, że trzeba tą zimną wodę użyć, oczywiście. Wavy, witam panie Adamie. Dzień dobry. Tomasz Boziński, cześć. Cześć. Dorota H. Wolisz nać szklankami, czy jednak lepiej większy koszyczek? To jest bardzo ciekawe i myślę bardzo mądre pytanie. Ja kiedyś tak bardzo się nad tym nie zastanawiałem, natomiast przyszedł moment i zacząłem sobie pewne rzeczy analizować i wyobrażać. I czekajcie, niech przejedzie pociąg, bo tutaj jakiś towarowy jedzie. Akurat łyka herbaty złapie. Rodzinka. Ale długi. Co on tam wiezie? To gęsi, nie?
po co nęcimy łowisko? No po to nęcimy to łowisko, żeby... Przepraszam, że takie może oczywiste rzeczy mówię, natomiast myślę, że wielu wędkarzy może sobie nie zdawać z tego sprawy. No chodzi nam o to, żeby zwabić ryby w łowisko. I zdałem w pewnym momencie sobie sprawę, jak bardzo istotne jest to, żeby zarzucać zestaw do nęcenia i zestaw do łowienia dokładnie w to samo miejsce, żeby to nie było metr bliżej, metr dalej, żeby to było dokładnie w tym samym miejscu. Więc dla mnie takim idealnym sposobem to jest takie nęcenie, gdzie mogę wykorzystać wędkę, którą łowię, do nęcenia. To jest opcja idealna. Zdaję sobie sprawę, że nieraz trzeba więcej podać w łowisko. Dlatego no, trzeba zastosować wędkę do nęcenia. Dlatego według mnie bardzo istotne jest to, żeby wędka do nęcenia miała podobną albo taką samą długość jak wędka do łowienia. To jest po pierwsze. Po drugie oczywiście zarzucamy na tą samą odległość. A po trzecie trzeba tak nęcić, żeby to, co podajemy, zostało w tym miejscu, gdzie chcemy, żeby to zostało. Żeby nie było tak, że nie wiem, tak ktoś... Dorota zapytała o nęcenie wałkami. Żeby nie było tak, że zarzucimy zestaw, spadnie nam tam, nie wiem, koszyczek z tym wałkiem na dno, a my będziemy szarpać. Nic, 2 obroty korbką, nic. O, wypadł wałek. To jest popsute łowisko. To zanęciliśmy, nie wiem, 2-3 metry od miejsca łowienia i to tylko rozprasza nasze łowienie. Dlatego trzeba się starać, żeby po doprowadzeniu tego wałka czy koszyczka z zanętą na dno, podczas szarpnięcia ta zawartość pozostała na dnie. Zdaję sobie sprawę, że często to jest niemożliwe. Wałkiem można to zrobić, że to... Ojejku, zapomniałem się. Wałkiem można to zrobić, że to przesunięcie nie jest aż takie duże, bo jak się dobrze użyje się dobrego koszyczka i się szarpnie, no to wałek praktycznie w miejscu zostaje tu, gdzie zarzuciliśmy zestaw. Natomiast jeżeli stosujemy koszyczek, w którym jest zanęta, taka powiedzmy ugnieciona, to w zależności od tego, jak mamy ugniecioną tą zanętę, to może być tak, że ciągniemy i robimy smugę na dnie, nawet taki metrowy pasek tej zanęty. Jeżeli ta zanęta, to jeszcze nie ma takiego problemu. Gorzej, jeżeli podajemy dużo przynęt, bo myślę, że przynęty to jest coś, co te ryby utrzymuje w stanowisku, wabi, no bo to jest coś, co one najczęściej jedzą. Tak mi się wydaje. Więc tak to wygląda. Michał Koreń. Michał, pięknie zmontowałeś film Nadzierz Niedużym. Dziękuję bardzo. Czakadymi, to następnym razem jak na Dzierżno pojedziecie, dajcie znać, wpadam na kawę. Postaramy. Tak, tylko też musicie sobie zdawać sprawę, że jak my, nie wiem, jedziemy gdzieś na film, to... Nie ma czasu często na kawę. Nie, no jest czas na kawę, natomiast to jest czas... Kurde, ja nie chcę się porównywać do kogoś, kto tam na kasie sobie siedzi i musi być cały czas skupiony na robocie, a nie gadać z koleżanką i sobie tam, nie wiem, paznokcie malować i pić kawkę. No ja na tych rybach no też często mam tak, słuchajcie, no jest jakaś tam presja, że mamy określony czas tu i teraz i trzeba po prostu wszystko nagrać i najlepiej złowić ryby, no bo o ile tutaj... No myślę, że to nie ma dla Was takiego dużego znaczenia. No pewnie fajnie by było, jakbym Wam mógł kleszcza jakiegoś okazałego pokazać, czy jakąś inną ciekawą rybę. Natomiast no możemy sobie pogadać, ale jeżeli pokazujemy film, na którym no nie ma ryb, no to słabo to wygląda. Kurde, zmieniłem przynętę i teraz chciałem trochę szybciej Robert, jedyny wędkarz w zasięgu wzroku w tą pogodę? Ale ja widziałem, a patrz, tam panowie sobie pływają. Przepraszam bardzo. Są panowie ze szczupakiem najprawdopodobniej. Ale ja jeszcze jednego tam faceta widziałem, wiesz? Albo to była ta łódka, tylko ktoś się dosiadł. Bo... Aha, może być, no. I tam jeszcze jest łódka. A, to ja tam tego pana widziałem wcześniej. Nie, No. bo to ta łączka to przed nami, to takie wiesz. Na tej łączce szczupakowej. Sam mam tam. stąd szczupaki. Ale federowców nie ma tutaj koło nas. Nie. Za białorybem nikogo nie ma. Nie wiem, czy ja o nęcenie chyba wyczerpałem ten temat. No. Więc nęcę wałkami, ale musicie pamiętać o tym, żeby nęcić tam, gdzie się łowi, żeby nie było przesunięcia. A jeszcze, poczekaj, przepraszam Cię, Michał, wiesz, bo tak jąkasz się. A ja pokażę. Mów, ja pokażę włódki.
z tym nęceniem, ja pamiętam jak łowiłem na spławiki. Uwierzcie mi, jak łowiłem na tyczkę, no to wiadomo, tyczka to jest takie, powiedziałbym, narzędzie, no chyba najbardziej precyzyjne, wędkarskie, takie spławikowo-federowe narzędzie do łowienia, no bo jesteśmy w stanie bardzo powtarzalnie, bardzo celnie nęcić i bardzo powtarzalnie i bardzo celnie podawać czy prezentować naszą przynętę, nasz zestaw. I wiele razy miałem tak na przykład, że zanęciłem łowisko, zestaw przepływał na przykład w kanale i ja dokładnie wiedziałem, że jak dopłynie do tego i tego miejsca, to ja będę miał branie. I to się sprawdzało praktycznie za każdym razem. Albo jak wstawiałem zestaw w nieodpowiednie miejsce, nie wiem, pół metra od miejsca zanęconego, nie było brania. Po prostu nie miałem brań. To było aż niesamowite, więc jak ja sobie pomyślę, że jak ja łowię na feder, zarzucę zestaw, a gdzieś tam położyłem trochę tych wałków obok, no to ja mogę nie mieć brania nie dlatego, że ja źle zanęciłem w sensie, że złą mieszanką, nie wiem, mam złą przynętę, tylko mam po prostu niecelnie zanęcone miejsce. Dlatego to trzeba brać pod uwagę. Są plusy i minusy tego obfitego nęcenia wałkami. Wawrzyniec Montewski, super film z Dzierżna, piękne leszcze tam połowione. No to super 2 dni były, naprawdę. Mariusz Grzyb, Adam, wybierz się na Nielisz, na duże leszcze, województwo lubelskie warto. No ten Nielisz to bym Michała namówił, bo Nie, tam ja myślę, że będziemy, no. ja tam też będę miał pracownia Roztocze, myślę, że pomoże nam. I chłopaki z Feder Crew też myślę, że będzie można na nich liczyć tam. Elwir Niedziera. Używam automatycznego podbieraka typu flip-on. Rozkłada się automatycznie poprzez odwrócenie kosza. Składa się też poprzez odwrócenie. Genialna prostota użycia. No, jak najbardziej. Wiecie, to, tak jak Adam też często mówi, najlepiej używać tego, co tam się sprawdza i pasuje. Karol Makow. Tak, film Zdróżna petarda. Art Pra. Panie Adamie, jaka szczyca typowo pod metodę? Szukam czegoś zbliżonego jakościowo do Sidroma w przedziale około 300 zł. Jaka sztyca do czego? Weź początek. Typowo pod metodę. Typowo pod metodę. No to Monster Extreme, ta seria Monster Extreme, tam jest, nie wiem, chyba 3-metrowa sztyca jest, 4-metrowa, Extreme 3,60. Więc jest trochę tych sztyc. Myślę, że taka no bardzo mocna, ona też ma swoją masę, to trzeba o tym pamiętać. To jest sztyca Monster Extreme XS się nazywa chyba, 3,60 długości ma. Ona ma dosyć fajną budowę, bo ma gwint na 2 elementach. No i to jest bardzo mocna i sztywna taka sztyca, taka, że żaden karp nie będzie straszny. No. Solidny gwint, dobrze przymocowany, podwójnie wnitowany, z tego co ja tam pamiętam jest ten gwint, więc naprawdę solidnie to wygląda. Monster Extreme seria, tam różne długości są. I jest film też na kanale Prestona o tych sztycach. Jest. No. Grzegorz Kornobis. Pozdrowienia dla Was z UK. U nas na razie rzeki zamknięte do łowienia, rybki się wytrą w spokoju. Pozdrawiamy. Właśnie, to dla polskich wędkarzy, dla mnie to też taka ciekawa informacja była, że właśnie w UK to nie jest tak, że nie wiem, jest okres ochronny jakiejś tam ryby, ale inne można łowić w rzekach. Nie, jest po prostu sezon rzeczny otwarty, zamknięty i tyle. I na przykład w styczniu jeżdżą na Brzany, bo jeszcze są rzeki zamknięte, czy na klenie, bo te ryby brzany, klenie to można łowić w tych chłodniejszych porach. Natomiast no, przychodzi okres ochronny i dopiero czekają, nie wiem, tam do któregoś czerwca, tak? Nie wiem. To ja nie wiem. Przychodzi taki moment, że dopiero wtedy mogą łowić. To tu Grzegorz się może rozpisać, jak to tam dokładnie wygląda. Kolibri. Są plusy dodatnie i plusy ujemne. Polecam dokument. Czachademi 331. To jest właśnie w wędkarstwie super. Idziesz łowić, ale nie zawsze coś złowisz. Wtedy się myśli, co było nie tak i się kombinuje następnym razem. Fajnie, że robisz live, pogadasz i doradzisz. Nikos Meyer. Witam, widzę, że Malbork z Naddogato. 30 km ode mnie, pozdrawiam. Dokładnie tak. Lechu. Witam panowie. Ryby mało ważne. Ważniejsze jest, że mi czas z wami w trasie szybciej leci. Pytanko, czy jest sens przy metodzie do żyłki 0,22 dać strzałówkę 0,25? To jest pytanie, znaczy
słuchajcie, strzałówka, taka pierwotna opcja strzałówki, no to jest stworzona po to, żeby zestaw wytrzymał zarzut. Czyli dajemy jakąś cieńszą linkę główną i mocniejszą strzałówkę, no, która ma wytrzymać zarzut. Natomiast ta cieńsza linka na kołowrotku jest po to, żeby poleciało dalej. To taki jest, no myślę, że to pierwotne założenie strzałówki. Natomiast jak, nie wiem, są wędkarze, którzy obserwują ten kanał, czy filmy na Prestonie, gdzie ja tam gadam o metodzie, to ja strzałówkę stosuję nawet do łowienia blisko brzegu. I to nie po to, żeby zarzucić zestaw, bo ja mam żyłkę główną w swoich zestawach metodowych 0,23. Ja nie stosuję tej strzałówki po to, żeby żyłką 0,23, żeby... A jeszcze dodam do tego, że strzałówkę mam z żyłki 0,28. I ja tą strzałówkę nie stosuję po to, żebym, nie wiem, nie zerwał 30-gramowego podajnika podczas zarzucania, no bo ta żyłka 0,23 spokojnie to wytrzyma. Chodzi o to, że często podczas łowienia na metodę, a szczególnie gdy się łowi, o teraz dałem długi kawałek dendrobeny i mi ciągają, szczególnie jak się łowi z odkręconym hamulcem, gdzie ta ryba wyciąga tą żyłkę z kołowrotka, nawijamy, to się bardzo skręca. Szczególnie ten taki, powiedzmy, końcowy odcinek. Mało tego, ten końcowy odcinek też ma jakąś tam podatność na zniszczenia, no bo ten zestaw leży na dnie, dno no jest różne. Najczęściej jest jakieś miękkie, ale zdarzają się jakieś muszle na dnie, jakieś kamyczki i tak dalej. Więc na takim dnie no ten końcowy odcinek żyłki się niszczy. On też się niszczy od tego, że no podczas holu gdzieś tam przechodzi przez te przelotki, wciągamy, szczególnie tak jak mówię, no ten końcowy odcinek powiedzmy najbardziej dostaje, więc ja po paru wędkowaniach odcinam ten końcowy odcinek, czyli tą tak zwaną strzałówkę i sobie dowiązuję świeży odcinek żyłki. Dzięki temu nie skracam żyłki na kołowrotku. No jeżeli bym nie stosował tej swojej strzałówki, no to nie wiem, po paru wędkowaniach by się okazało, że na kołowrotku już nie mam 150 metrów, tylko dużo mniej. Więc ta moja strzałówka w większości zestawów metodowych, oprócz tych takich powiedzmy dystansowych, no to ona taką rolę pełni. Więc jeżeli ktoś się pyta, czy jest sens tą żyłkę 25, to do takiego celu, do którego ja mówię, tak, no jeżeli ktoś będzie chciał łowić, nie wiem, podajnikiem 70 gramów na dużej odległości, to nie ma sensu, bo to jest za cienka żyłka i za gruba główna, no bo wtedy nie doleci. No i tylko tyle, więc jak to ma pełnić rolę takiego roboczego, powiedzmy, odcinka, to jak najbardziej ma to sens. Ja tak lubię montować swoje zestawy. Karolcia, jakie wrażenia po pierwszych Grand Prix Polski w Szczecinie? No ja to smutny jestem po tych zawodach. To są mnie takie najgorsze zawody od dłuższego czasu. Więc taki niepocieszony trochę jestem. No. Po pierwsze, myślę, że moje losowanie nie było zbyt dobre, ale nie chcę zwalać winy na losowanie, no bo to jest taki element w wędkarstwie, na który nie mamy wpływu. Ale i moja głowa też trochę gdzieś tam zawiodła, gdzieś tam się pogubiłem i tak jakby no, moje błędy doprowadziły do tego, że wynik był słaby. I tyle, no. Elbry Dziędziela. Znałem koledze szczyce Monster XS, bardzo zadowolony. Tomasino, witam. No właśnie, Elwir tu wspomniał o sztycach Monster X, bo też nie wiem, czy są jeszcze dostępne sztyce Monster X, bo ja mówiłem o Monster Extreme, ale są jeszcze sztyce, być może jeszcze dostępne na rynku Monster X. A to jest Monster XS. Nie, jest Monster X, to są sztyce, które powiedzmy miały swoją premierę, nie wiem, ze 4 czy 5 lat temu. Są sztyce Monster Extreme. Okay. I wśród nich jest sztyca Monster Extreme XS o długości 3,60, więc tak jakby dwie. Rozumiem. Idę dalej, bo tutaj te małe rybki to chcą mnie tutaj zjeść, widzę. Wojtek Pogodziński. Siema panowie, widzę znajome tereny. Dziś jak zawsze na chwilkę, tylko trzeba do pracy naginać, obejrzę wieczorem live. Pozdrawiam serdecznie i połamania. Pozdrawiamy. Dzięki. Grzegorz Ciepłowicz, miło było, zbieram się do pracy, pozdrawiam. Pozdrawiamy i dziękujemy za obecność. Mateusz Bobik. W UK można łowić na kanale niektóre są dostępne cały rok.
No kanał tak, ale mówimy o rzekach, tam wspominaliśmy o rzekach. To rzeczywiście kanały to wiem. Tomasino, kiedy będą karpie na tyczkę? Michał? To do Nie Michała wiem. pytanie. Nie Ja wiem. jestem otwarty. Pamiętam, rok temu na tych karpiach mieliśmy taki armagedon pogodowy. Jezus Maria, było tak ciepło, było ciepło chyba było. No lato było. I nagle jak coś przyszło. Michał to się bał. No, Mogę chyba to powiedzieć. Ty tam miałeś Pietra. No stary, ja 3 metry koło ciebie stałem, ciebie nie widziałem. Taka była ściana. Nie dość, że ściana, to jeszcze z wiatrem. I jeszcze Ja te przez- pioruny gdzieś tam. Pioruny jeszcze gdzieś wokoło. Ja przez 2 minuty cały sprzęt zwinąłem. I stałem zamiast pod parasolką, to przy parasolce, trzymając ją, żeby nie odleciała. A i tak parasolka nas chroniła, bo był taki wiatr. Masakra. Robert, dobrze powiedział Pan o nęceniu i całej tej kwestii. Dobrze, że są jeszcze wędkarze, którzy coś powiedzą o prostych zasadach. No, bardzo miło, że się coś tam przydaje. Doroda H. Tylko dziś łowicie na Nogacie, bo ostatnio byliście chyba parę dni. No, tylko dziś. Wczoraj byliśmy w okolicach Elbląga. Dziś tutaj i... Tak, wczoraj przygotowywaliśmy film na kanał, a dzisiaj tutaj. Kamil S. Tak jakbyś zaczął wstępne nęcenie na rzece ze średnim uciągiem. 42-48 metr. Lepiej podać 4 wałeczki, czy te 10 minut nęcenia wykorzystać, żeby podać wędką do łowienia koszyczkiem zwykłym lub bait-upem. Słuchajcie, trzeba to sprawdzić. No, jest na kanale Prestona takie, powiedzmy, podstawy rzecznego federa. Co prawda to nie jest taka duża odległość, bo no, podawanie wałków, no, nie wiem też jaki uciąg jest na rzece, gdzie no, na te 48 metrów to już jest to jest wyzwanie, tak mi się wydaje. To nie jest takie oczywiste nęcenie. Więc ja bym chyba najchętniej to bym wykorzystał koszyczek, albo większy, niż ten, którym będę łowię i po prostu często przerzucał zestaw, przerzucał i budował sobie to łowisko. To takie by było moje pierwsze podejście. Ale też wiem, że na niektórych łowiskach trzeba jakoś grubiej zanęcić. Ale też wiem, że celność jest bardzo ważna. To jest to, co mówiłem przed chwilą. No, jeżeli łowimy niecelnie, w sensie takim, że wrzucimy gdzieś koszyczek za daleko, znaczy ten wałek pójdzie za blisko, czy za daleko, no to wtedy nie łowimy dobrze. No. Pracownia Roztocze. Czy pomoże pracownia? To nie wiem, ale poprosimy Piotrka i chłopaków, to pomogą. Szczegóły możemy obgadać już w czwartek. To ty teraz masz Grand Prix już? Przyszły Wy mnie nie straszcie, czekaj. Tak, w następny czwartek, tak? No nie, wiem. poczekaj. No tak, w następny czwartek. Ty, no tak. tak. To za tydzień. No Grand Prix mam za tydzień, no. Lechu, Pierwszy. właśnie o to chodziło, o wzmocnienie zestawu końcowego. Dzięki. No, dziś jest czwartek, no. To Czyli za tydzień, no. A ja z Piotrkiem jeszcze na kwaterze jestem. Oj. To będziecie obgadywać. Piotruś, szykuj kawę. Edwin Jędziera, Monster XS Extra Strong 360 metra. Doprecyzował. Tak, no. Kamil S. Jaka grubość strzałówki i długość? Jaką grubość strzałówki Czekaj, i tylko długość? coś pokażę, Michał. To jest myślę ciekawostka będzie dla wielu wędkarzy. Zobaczcie, na co te rybki biorą. Ja już... Wielka przynęta. A przed chwilą zestaw zarzuciłem. To nie było tak, że słuchaj, tam wpada do wody, ja zobaczę, czy koszyk nie jest nadgryziony. Dobrze, że krąpie nie mają zębów, bo ja miał pogryziony koszyk. No tak, no wiesz co tam się dzieje? Dobra, dawaj, bo przerwałem, przepraszam. To może to właśnie ta kukurydza może była dobra. One zjadają Ale to wszystko. też No było, dendrobenę, waliły. kastery, próbowałem białe pinki, człowieku, to tam siwy dym, czarne chmury. Jaką grubość strzałówki i długość byś do koszyczków 50-70 gramów, wędka 3,60 metrów, 3,60 do 50 metra?
Dobra, a to jest metoda, czy Nie, bo tu wcześniej było rzece, więc pewnie klasyk. że klasyk, tak? Mhm. No ja do takiego łowienia to używam, mam plecionkę 0,10 na kołowrotku i do tego mam 0,28 strzałówkę. Chodzi mi o to, że z 0,28 wychodzi ładna skrętka, no. Ale nie, poczekaj, bo tam było 50-70 metrów? 50-70 gramów Gramów. i 50 metrów, do 50 metra. A to czekaj, to rzeczne łowienie jest, bo 70 gramów na takie... Musi być rzeczne, no bo 70 gramów na 50 metrów to nie wiem kto tak... Tak, bo wcześniej się ten sam Kamil pytał o wstępne nęcenie na rzece z średnim uciągiem. Więc pewnie chodzi o rzekę, no. No to 0,28, no taka, żeby parę zwojów było na kołowrotku, nie wiem, 7, 8 metrów. Ja to lubię dać, nie wiem, na przykład 8 właśnie metrów, po to, że jak łowię ciężkimi koszyczkami, to po każdym łowieniu tak jakby Widzę, co tam się dzieje, no. po każdym łowieniu takimi ciężkimi koszyczkami wiążę sobie nowy zestaw. Polega to na tym, że przesuwam po prostu, nie wiem, czy mam krętlik z agrawką, czy federlink i stoper przesuwam wyżej na świeży odcinek, powiedzmy te pół metra do góry, zawiązuję nową skrętkę i mam na następny dzień, czy na następną wyprawę mam świeży zestaw, więc ja wolę dać nawet, nie wiem, z 10, 8, 10 metrów, żeby mieć właśnie taki margines, żeby ten zestaw sobie co wędkowanie poprawiać. To coś lepiej jest? Się dawno już nie wychlapał z tej wody. Większy krąg. Taki już do pokazania jak na dzisiaj. O, jakiś dziwny ten. Słuchajcie, tu same pendolina jeżdżą. No już któreś, nie? Ja to myślę, że ciągi są w Polsce, on może w tą i w tej we w te zasuwa. Ty. A właśnie. No słuchaj, ja już dzisiaj widziałem więcej pendolino niż przez całe swoje życie. Maciej Wietecha. Cześć panowie, jak zwykle najlepszy czasomilacz w pracy. Dziękujemy. Cześć Maćku, bardzo nam miło. Bogusław Ciborowski. Szacunek, że odpowiadasz na wszystkie pytania. Dziękuję. 20 lat klasykiem, a teraz przeszedłem na bata 5 metrów. O, Robert. Byłem 2 tygodnie pod Świnoujściem i słabo z rybami. Starsza miejscowa pani powiedziała, że jeszcze w tym roku się nie nałowiła kiepsko. Witek bierze coś? Cały czas, ale na razie drobne ryby. słuchajcie, uwierzcie mi, że brań mam dużo. Ja tak staram się celowo te małe rybki jakoś omijać. Nie skupiam się na tych małych rybach. Ale one cały czas tam mnie prześladują. No ale to taki okres jest. Myślę, że jak leszcze wrócą starła, to one będą tutaj troszkę lepiej się zachowywać, bo one będą rządzić w łowisku. Być może to jest czas teraz krąpia, który wie, że nikt mu tu za bardzo nie podskoczy teraz. Robert Papuziński. Ja uwielbiam live'y z Adamem, nawet jak ryb nie ma i można pożartować. Jak kukurydzy nie masz, to może macie pączki. To też nie mamy. Przestańcie z tymi pączkami. Wiecie jaka to jest porażka, żeby to na haczyk założyć? Ja spróbowałem, może zostawię. Jacek Piesta, cześć. Cześć. MT Spinning. 50 zł zapłaciłem za nożyczki z Prestona. Dzień dobry. Biorą, ale drobne ryby. Tak. Złowiłem leszczyka takiego, nie wiem, za 20, 30 parę centymetrów, no mały. No jest. No za chłodno. Wie pan co, za długo z panem, przepraszam, nie pogadamy, bo my tu nagrywamy materiał. Na żywo jesteśmy. No. Tak, na żywo nadajemy, więc jak pan chce tam rodzinę pozdrowić, to jak najbardziej. MT Spinning 50 Małe ryby, zaraz pan zobaczy, bo teraz mam rybkę, to pan zobaczy, jakie to rybki biorą. Pełno tego jest, ale małe. No widzi pan, tak jest. A co pan, z zamku tu przyszedł? Dobra, powracam do komentarzy. MT Spinning 50 zł płaciłem za nożyczki Preston. Ile? 50 zł. O, tu cena promocyjna granicząca z cudem. ENDK, to ile ważył ten les poprzedniego filmu konkursowego? Było już rozwiązanie konkursu? Nie, jeszcze nie było. Konkurs trwa jeszcze przez okrągły cały tydzień. W przyszły piątek się kończy.
Tak, to jeżeli Michał o tym wspomniał, to ja też Wam wspomnę, że bo też wielu wędkarzy pyta i mnie, i Michała, kiedy rozwiązanie konkursu, dlaczego nie powiedzieliście, że był konkurs już rozwiązany i tak dalej. Dostajemy też takie pytania. Ja przypominam, ale też przypomnę po raz kolejny. Czekajcie, niech pociąg przejedzie. Przypomnę po raz kolejny, że wszystkie tak jakby konkursy są ogłaszane na YouTubie. Znaczy tam wspomagamy się oczywiście innymi kanałami, żeby o tych konkursach powiedzieć, natomiast to jest konkurs YouTube'owy, więc jeżeli chcecie dać odpowiedź, to nie piszcie odpowiedzi pod moim postem czy pod postem Prestona, bo te odpowiedzi nie będą brane pod uwagę. Brane są pod uwagę tylko odpowiedzi, które są pod danym filmem, więc to jest po pierwsze. Po drugie, więc jeżeli chcielibyście się dowiedzieć o wynikach konkursu, to tych wyników szukajcie właśnie na tym, Karty społeczności. na YouTubie. Tam jest coś takiego jak karta społeczności. Jak wejdziecie na kanał Preston Innovations, jest karta społeczności i tam są wszelkie informacje. Taka tablica ogłoszeń, powiedzmy. I tam takie ogłoszenie znajdziecie. Dokładnie Czy Michał, tak. czy coś więcej Wyczerpałeś powinienem temat. dodać? Jacek Piesta, witam, kiedy będziecie na Nogacie w Kępkach? Jacku, w tym roku myślę, że nie będziemy już na Nogacie. Jeszcze w tym roku wynogatowaliśmy. Krzysiek, czy Adam łowił na Jeziorze Tarczyńskim? Coś tam jest w tej wodzie? Mówiłeś kiedyś? Nie łowiłem, nie kojarzę. Damian Radzyński, cześć. Cześć. A Darek Piła, Adam kastery poda. No mam kastery, był moment, że podawałem te kastery i one tym krąpiom też smakują. Trochę A nawet poczekaj, dokończę, bo to No. jednak to było, jednak to ma być pytanie. A, dobra. No. Adam kastery podajesz w całości zmiażdżone czy pocięte? O. Słuchajcie, to może ja się teraz czegoś od Was dowiem. Ja powiem oczywiście swoje zdanie, ale proszę Was też o swoje zdanie, bo ja też lubię słuchać wędkarzy i korzystam też z rad innych wędkarzy. Ja najczęściej kastery podaję w postaci, no takie jakie mam. Mam kastery całe, więc podaję całe kastery, ale też wiem, że są wędkarze, którzy lubią podawać kastery właśnie zmiażdżone, czy pokrojone, czy z dendrobenami, czy same pokrojone. Dajcie znać, jak Wy to robicie i jeżeli kroicie, to dlaczego to kroicie, bo ja tak jakby krojenie dendroben ma dla mnie sens taki, że nie chcę podawać w łowisko dużych przynęt, tylko zależy mi, żeby były drobne przynęty. Dlatego ta przynęta jest rozdrobniona. Podobnie jest z kukurydzą. Nie chcę podawać całych ziaren, tylko chcę, żeby tych ziaren było dużo. Natomiast kaster jest dla mnie na tyle małą i taką lekkostrawną, powiem, przynętą, że wydaje mi się, że w całości powinny być podawane, ale tak jak mówię, znam wędkarzy, którzy lubią ciąć te kastery, czy miażdżyć przed dodaniem, więc dajcie też znać może w komentarzu. Wojtek Mordo, cześć. Witam, ile rybek? Na początku liczyłem, ale już przestałem liczyć. Ale brań dużo, mnóstwo, ja już łowię, zobaczcie, już dendrobenę taką na 3 zakładam, żeby właśnie jakoś unikać tych mniejszych rybek, ale ich jest tu tak dużo. Krzysiek, czy do gruntowania konieczne są konkretne wędki, szczytówki, czy można dowolną wędką gruntować? To zależy, gdzie się gruntuje. Na przykładzie tego łowiska na przykład powiem, albo na przykładzie, od razu w opadzie branie, na przykładzie, nie wiem, 99% łowisk, ja gruntuję tą wędką, którą łowię. Często sobie rozkładam, tak jak tutaj widzicie, mam drugą wędkę, którą wykorzystuję i tą wędką też gruntowałem łowisko. Więc nie trzeba mieć do tego jakiejś specjalnej wędki. Nie używa się jakichś wielkich ciężarków. No to w opadzie. Leszczyk w opadzie dziabnął. Nie używa się jakichś ciężkich, wielkich ciężarków. Ja najczęściej gruntuję 30, więc tą samą wędką, którą będę łowił, to sobie gruntuję łowisko. Może łony wyżej. Może metrowy przypon trzeba będzie. Dawokin, no tak jak mówiłem, drobnica szaleje tam ostatnio, one wszystkie wielkości pobierają.
Wszystko co? Wszystkie wielkości pobierają. No. No ja Mar- naprawdę, słuchajcie, no mam teraz kawał przynęty, no mam dendrobenę, którą podzieliłem na 3 elementy i założyłem na haczyk całą dendrobenę i te krąpie i teraz tego leszczyka na to złowiłem. Marek Wojciechowski, moim zdaniem taki zakaz łowienia jest dobry, nie ma patologii na wodzie. No ma to sens, szczególnie w polskich warunkach, gdzie wielu wędkarzy, czy wielu, nie wiem, czy to można nazwać wędkarzami, wielu ludzi nie ma umiaru. Też ryby mają trochę spokoju. Nie wiem, sam nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, czy to jest dobre, czy złe. Kamil S., tak, moje pytania tyczą się klasyka na rzece, dzięki. Edward Dziędziela, strzałówka to nie podstawa łowienia i stosuje zasadę 3 długości wędziska i węzeł FK knot. FG knot, a żyłka to żyłki Albright knot. No jak kto lubi, no ten FG jest fajny, ale jest trudny do zawiązania, więc ja wolę, tak jak zaprezentowałem na filmach Prestona, to zrobić. Jest to bardzo proste, szybkie, łatwe i w każdych warunkach można to zrobić. Krzysiek, 8 maja, wędkarz w czapce i kombinezonie, Polska. Słuchajcie, ja mam zimową kurtkę, pod spodem mam zimową bluzę dwuwarstwowego Komin. Celsiusa, pod spodem jeszcze mam jedną bluzę i dopiero koszulkę. I mi nie jest gorąco, naprawdę. Ja mam sobie termo, mi też nie jest gorąco, a na termo mam Celsjusza, także. Do widzenia. Wszystkiego dobrego dla Pana, zdrowia dużo, do widzenia. Robert, ja miałem taką przygodę, że na dendrobenę trójkę brały małe ryby, a gdy założyłem przerośniętą czwórkę, brały dużo większe. No ja te dendrobeny to mam tutaj prawie same czwórki, takie dosyć konkretne. Michał Koreń, czy możesz mi, Adam, podpowiedzieć, jak znaleźć Mistrzostwa Świata w internecie? Wpisuję różne frazy w Google, ale nic mi nie wyskakuje. Wiesz może, jak nazywa się organizator? Gdzie dokładnie są zawody? Kurde, nie pamiętam. Pierwsza sprawa to bym poszukał na FIPSEDzie, FIPSED. To jest taka międzynarodowa federacja. Więc na stronie FIPSEDu bym poszukał. Być może FIPSED zamieścił taką informację, chociaż Ale w Google'ach to jest prawda, nie? Ja też ostatnio chciałem zobaczyć, bo nie pamiętam, kiedy jest termin. Kurde, chyba z 15 razy różne hasła wpisywałem. Nic, zero. słuchajcie, no to, Musiałem to, wejść to, na PZW, znaleźć terminarz i dopiero w terminarzu było napisane. Michał, nie? no to widzisz, to jest to, co ja chciałem powiedzieć, co przerwałem. FIPSED to jest organizacja, mam nadzieję, że to się zmieni, no ale ci, co prowadzą tą organizację, no to są już naprawdę starsi panowie, no to już są, no nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, no ale to dziadkowie. Teraz były wybory i z tego, co wiem, to tam taka młoda krew została dopuszczona podczas tych wyborów, więc, ale ogólnie to jest organizacja zarządzana przez bardzo starych ludzi. Więc jak się domyślacie, oni o pewnych rzeczach nie myślą. Zresztą ja też już pewnie jest mi do nich bliżej niż do tych młodych. Zmieniam koszyk na większy, będę więcej przynęt podawał może, bo te ryby naprawdę, no tam czystkę myślę robią. No właśnie, nie? One muszą wszystko robić, nie? Jak Muszą, odpadają do wody. dlatego jadę też teraz z większym koszyczkiem. Mam nadzieję, że mi zanęty wystarczy później. Przynęt na pewno nie zabraknie. Także poszukałbym na FIPSEdzie. FIPS, Filip, Irena, Patryk, S jak Stanisław. I ED tam literki. Eliza, Damian powiedzmy. FIPSED bym wpisał i znalazł stronę FIPSEDu. Ona jest naprawdę też mało czytelna, taka beznadziejna bym powiedział. Ale być może tam będzie Feather Fishing for Nations, World Championships, Feather Fishing for Nations. Tego bym szukał. Na Litwie są, więc wszelkie takie ogłoszenia. Możecie też nie znaleźć tego przez Google, bo to organizują Litwini. Więc być może jakbyście wpisali po litewsku Mistrzostwa Świata w Federze, to by tam coś wyskoczyło. Informacje po angielsku, z tego co wiem, to są gdzieś w jakichś PDF-ach, bo ja widziałem jakieś informacje odnośnie tych mistrzostw. Więc jest chyba nawet strona tych mistrzostw po angielsku. Nie wiem, czy po angielsku, czy po litewsku, z jakimiś angielskimi odnośnikami. Ale tu bym proponował przez FIPSET, ewentualnie przez Wędkarską Federację Litewską tego wyszukać. Patrz, wycieczki, to już któraś wycieczka dzisiaj. Tam też 2 wycieczki szły do zamku. Jakieś szkolne.
Mnie wycieczki tylko interesują damskie 18+, to tam o innych mi nie mów. Kosa 649. Panowie, panowie, pytanie. Wiecie, kiedy w sklepach będzie dostępne siedzisko Ignition 360? Ja nie wiem, ale już niedługo powinno być dostępne. No ja myślę, że to... Już to kwestia tam naprawdę zaraz powinno być. Pytajcie w sklepach, naprawdę, Tak, pytajcie tak, w tak. takich sklepach. Które mają pełny asortyment Prestona. Myślę, że jak, nie wiem, czy na jakimś czacie zapytacie, czy napiszecie maila, to dostaniecie odpowiedź w kilka godzin, taką dosyć konkretną. Będzie wtedy i wtedy, nie? Słuchajcie, bo no my nie mamy takich dostępnych danych. Lepiej? No, to nie będzie najmniejszy z krąpików, troszkę większy, A to ale... wydłużyłeś ten przypon, czy nie? Nie, nie wydłużyłem przyponu. Przemek S. Dzień dobry. Na strzałówkę od jakiegoś czasu stosuję fluorokarbon. Na swojej wodzie mam kamienie i żwir. Kiedyś traciłem na każdej dziesiątce całe zestawy. Teraz to się nie zdarza i nie łamię szczytówek. No, widzicie, no to trzeba też indywidualnie, myślę, do danego też łowiska podejść. No, fluorokarbon jest z natury bardziej odporny na jakieś otarcia. No chyba nie bez znaczenia jest to, że spinningiści wykorzystują fluorokarbon, żeby chronić się przed zębami szczupaków, czy tam swoje przynęty ochronić. Leszcze, patrzcie, z Malborka. Jeszcze mają taki krzyż krzyżacki tutaj. Także dorosłe, duże, okazałe. Mariusz Przyłódzki, cześć. Dzień dobry. No dobrze. Ja się tylko z panem przywitam i zaraz do was Tak. wracam. Wie pan co, ja tylko no chwilę, dwa słowa zamienimy. Dzień dobry i będę musiał tam usiąść. Dzień dobry. Wędkuje? Mnie również. A wędkuje pan tutaj? Noga teraz to chyba Michała nie za Terenu. mocno No okres jest. tak, Robert. No. Kurczę, już dawno na nogach się spinningowałem, szczerze mówiąc. Wytarte niektóre są. I wszyscy już się wytarły. To już nie ten sam A noga, jak co łowicie kilka lat tutaj, to temu. daleko od brzegu? No tutaj tak do 40 metrów. Około na pewno. No ja 35 mam teraz zarzucone. I najczęściej na białe robaki było. No to będę musiał jeszcze w tym kierunku pójść. Na razie próbowałem na jednego białego robaka, to mnie te krąpiki małe niszczą. Dodanie zapachu, wanilii. Dzięki bardzo, wszystkiego Dzięki. dobrego, powodzenia. Fiderasiewicz, pozdrawiam panowie, powodzenia na Jaraczewie. Jadę teraz na Robinsona, trochę zimno. Ciekawe, czy karanksy będą gryzły. No właśnie też ciekawy jestem, bo co, no tak, bo to jak Grand Prix jest, Jest na Jaraczewie Robinson, tak? Na Jaraczewie? no tak. Daj znać Bartku, jak tam było na Jaraczewie, na Robinsonie. I trzymam kciuki No oczywiście. to będziecie mieli lekkie rozeznanie, tylko że z tego co patrzyłem w pogodę, to na przykład kolejny tydzień, to tam już wartości po 20, nie? Kolejny weekend. Jak Aha. macie Jaraczewo. Ciekawe, czy z burzą i wiatrem. To pan zeszłoroczne zawody były takie, co? Co kładło wszystko. Już nie pamiętam. A to Mistrzostwa Polski, A, to Mistrzostwa Polski, sorry. bo też tam były, no. Robert Papuziński, całe kastery krojone dendrobena, krojona kukurydza. To tam pytałeś się o coś. Tak, no jak wędkarze Mhm. stosują, co używają. Robert, z Zubyru wnioskuje, że prawie to wygląda jak wędkarstwo podlodowe. Mhm. Jeszcze raz? A, z ubioru. Zubyru wnioskuje, że prawie to wygląda jak wędkarstwo podlodowe. Tak, ja chyba zaraz czapkę zdejmę, żeby No was ja już, tak uszu, nie... ja już nie- uszu odsłoniłem. O właśnie, ty zdjąłeś czapkę. Dr Joint, można wpaść z bispiony i zrobić fotę? Będę przyjeżdżał niedługo dosłownie obok. No tak, na chwilę poszalamy, na tak, chwilę to oczywiście. jak No jasne, że tutaj tak, też nie? przyszedł wędkarz, który łowi, natomiast no nie będę, przepraszam, no z oczywistych względów. No to już nie pendolino. Stare, poczciwe Intercity. Śmiało zapraszamy. Więc żeby zbić pionę, zrobić fotkę, to na to się czas znajdzie oczywiście. Tak. Można też siedzieć tu i patrzeć i słuchać, natomiast no nie będziemy mogli dłużej pogadać. Kamil S. Na płytkiej wodzie siekam kaster, żeby zasmrodzić. Do rzeki dostępnego siekam i rzucam parę całych. Do koszyka kładę kaster na mieszankę i część ściskam palcami, żeby pękły.
Grzegorz Kornobis, kastery w całości podaje, ale czerwone robaki, rosówki to dobrze zmiażdżyć, nie ciąć tylko. Elwir Dziędziela. Cięty na miazgę kaster dał mi dobre miejsce w sektorze na Mistrzostwach Polski w Rosnowie. To ciekawostka, nie? To też tam było trochę tych małych, chociaż nie wiem, Elwir jak startował, no były chyba te małe rybki wtedy. Krzysiek. Czy nagrywałeś filmik z instrukcją, jak dobrze gruntować krok po kroku? Mam z tym problem, a bez tego to łowienie jest mocno losowe. Jo. Jest film na Prestonie, nazywa się Jak wygruntować łowisko bez echosondy. Albo jak dokładnie wygruntować łowisko bez echosondy. Coś takiego. Kilka, nie wiem, czy to 3 lata temu było nagrywane? No jakiś czas temu jest. Jakiś czas temu, ale tam jest, myślę, że taki film, do którego można wracać i wracać. Wytłumaczone wszystko krok po kroku perfekcyjnie, nie? Ależ to maluchy, no, zabiera wędkę i... Krzysiek, biorąc pod uwagę ile łowi i ile wrzuca do wody, to mam pytanie, czy Adam jakoś hoduje czy kupuje robactwo? No to jak widzicie, jak są filmy, no to, że tak powiem, sponsorem jest Preston tych robaków. Natomiast jak jeżdżę prywatnie, no to współpracuję z firmą Gomar. Więc mam robaki z firmy Gomar. Dawokin. W sobotę siedzieliśmy tam na krótkich rękawach. Tutaj. Krzysztof Cieszyński. Cześć panowie, oczywiście pozdrowienia z Będzina. Pozdrawiamy, będzie. Grzegorz Kornobis. Kanały też często w UK są zamknięte do 15 czerwca, nie tylko rzeki. A, no to ciekawe. Wydaje ciekawe. mi się, że tak powinno być w Polsce. Chroni to tarło ryb, a chyba już zacząć trzeba je chronić. No to jest, kurde, to nie, są jakieś to pewnie rozwiązanie, nie? Jakie piękne wzdręgi tu pływają. Tak, ładne? Maniek, powtórz proszę, gdzie szukać rozwiązania konkursu, na YouTube czy na Facebook? Maniek, na YouTubie, YouTube. ale tam w każdym opisie konkursu ja też daję informację, do kiedy ten konkurs trwa. I ten konkurs, który był publikowany w piątek, trwa do przyszłego piątku. Także jeszcze wyników nie znajdziecie. Piotr Sakowski, Lichtiana Sky Right River Rustne. O, to chyba jest ta strona, już ktoś znalazł Tak, tak. Mistrzostwa Świata. Chyba tak. Krzysztof Nogat, O, patrz, 4 te. O, to ja widziałem to wczoraj takie coś, nie? A to są 2 mniejsze, 2 większe jakby, nie? Przecież 2 inne, 2 inne. No powiem wam, że widok takich samolotów, jak one się nazywają fachowo, bojowych? Czy jak to tak No inaczej? tak, no. Takich ala F-16, coś takiego. Ja nie wiem co to były, ale robi wrażenie. To w Baborku to często. Ale co, bronią Zamku Krzyżackiego? Nie, często latają. Pewnie tu lotniska jakoś niedaleko. Niedaleko, no. W ładnym szyku sobie, przypuszczam, panowie lecieli. Edwin Jędziera. Siedziałem między Remkiem a nowym mistrzem Polski Darkiem i mocno się wygrubiliśmy z rybami. Doszło do tego, że za nami zebrała się grupa szpiegowska, ciekawski trener. To tam odnośnie tego Rosnowa. Aha. Michał Koreń. Czy Adam możesz zdradzić, jakie wędki i zestaw planujesz przygotować na Mistrzostwo Świata? Ewentualnie tylko tak z grubsza. Widzę, że łowienie będzie na rzece, więc raczej cięższy zestaw potrzebny. Przełknę, przepraszam. I to ktoś napisał, Maniek napisał, że tam jest baza tych samolotów gdzieś. Mhm. Na łowienie na Litwie będziemy łowić na rzece, gdzie podobno zdarza się, że się łowi koszyczkami nawet ponad 200 gramów. Ale tak jak rozmawiałem z ludźmi, no to są takie ekstremalne sytuacje. Normalnie to tam poniżej 200, 150, nie wiem, 100 gramów koszyki. Więc na takie wędkowanie mam przygotowane wędki z serii Monster Extreme. Monster Extreme Distance. Głównie 4,20, bo to jest kij do... 4,20 jest do ilu? Do 200 gramów? No tak, no. To głównie 4,20 mam kilka wędek przygotowanych na takie łowienie. No ale mam też wędki krótsze, 3,80 czy 4-metrowe też te Monster Extreme Distance. Więc w tej serii będę się raczej posiłkował. Wędkami z tej serii będę się posiłkował. Ale też słyszałem, że można ryby łowić blisko brzegu, więc myślę, że Super AX też ze mną na te zawody pojedzie.
żeby właśnie jak będzie łowienie gdzieś tam bliżej brzegu, lżejsze koszyki, żeby mieć też bardziej delikatne wędki z delikatniejszymi szczytówkami. No i kołowrotki, tam do tych wędek, do ciężkiego łowienia Extremity SD 620 i tyle. Odnośnie blisko brzegu, tu Przemysław mi dopisze, żebyś rzucił co jakiś czas z ręki jakąś tutaj pod nogi i tam potem spróbował. A to aż tak blisko. Tak, że pod nogi, no. Czyli pewnie na tym, wiesz, kancie pierwszym, nie? Robert Papuziński w Sobieszewie, jak byłem, to śmigłowce co wieczór latały. Znowu gdzieś lecą. Tylko ich nie widać. No idą chłopcy. Nad chmurami idą? No gdzieś były, no ich nie widać. Nie widać tych samolotów. Lechu, to był Urlik von Leszcz. Robert, pytanie petarda. Jaką rybę byś zabrał na obiad? I tutaj Jak? Przemysław dopisał, że dokładnie na kancie, żeby nie zanęcić, nie? Co jakiś czas chcesz rzucać. Tak, tylko ja się... Czekajcie, niech przejdzie pociąg. To jest to, co mówiłem o celności nęcenia i łowienia, że o ile przy nęceniu, przy łowieniu na spławik, jeżeli rzucam zanętę ręką, no jestem w stanie, powiedzmy, zanęcić tam, gdzie jest spławik, no bo wiem, że przynęta znajduje się pod spławikiem, natomiast jak rzucam przynętę z ręki, to później, szczególnie w głębokim łowisku, ciężko mi jest odtworzyć to miejsce, gdzie rzucałem zanętę ręką, no bo to ten koszyczek jak wpada do wody, to on nie wpada, tu wpadł do wody, to on nie leci tak na dno, on zbliża się do brzegu. I dlatego no, podczas takiego łowienia, żeby łowić w miarę celnie, no to jednak wolę nęcić koszyczkiem, nie ręką. Krzysiek, tu jest 22 baza z migami 29 i NPF 35 z zagranicy. Lepiej? Zobacz na to skupienie. Nie, no taka ciekawostka, też pozdrowienia dla tego pana, który tutaj przyszedł, bo przyszedł wędkarz tutaj na łowisko, to schodziłem, żeby podać rękę i się przywitać. A i założyłeś. Nie założyłem białych robaków, ale to był pierwszy koszyk, gdzie podałem pełny koszyk białych robaków, wypełniony białymi robakami. Te dendrobeny były na haczyku, ale białe robaki. Jest troszkę większa ryba, to nie jest jakaś tam duża ryba, żebyście nie myśleli, że nie wiadomo jakiego leszcza holuje. No ale być może teraz zwiększyłem koszyk. Już bardziej agresywnie z przynętami napełniam ten koszyk po prostu przynętami, podaję przynęty. No i trafił się leszcz. Może jak one się ustawią, to rzeczywiście te 3 białe robaki to będzie dobry temat. Leszczyk, no taki... To nie jest duża ryba, no ale to co powiedziałem na starcie. Myślę, że duże leszcze, one gdzieś tam jeszcze są w tarle, pewnie niektóre, bo one równo jakoś nie przystępują do tarła. Albo jeszcze gdzieś tam po tym tarle zbierają siły, żeby zacząć żerowanie. Tak mi się wydaje. Grzegorz Kornowicz, powodzenia na Mistrzostwach Świata, wszystkiego dobrego. Nie dziękuję i też życzę powodzenia. Krzysiek, widziałem filmik Adama z łowiska PZW w Rogowie. Czy może podać przykłady podobnych łowisk, gdzie można połowić na PZW, a nie tylko posiedzieć i porzucać? No to ostatnio na przykład nagrywaliśmy film i live z łowiska, jak to, Zakrzewko? Tak, Zakrzewko, no. No to nie jest chyba do końca PZW, to A nie, Zakrzewko to 2. nie jest PZW, no to jest... Bo tam miasto Mosiru. chyba, czy Mosir ma Mhm. tam to łowisko pod sobą, ale opłaty są naprawdę niewielkie.
Ty tam jakiś drapieżnik, przepraszam, że odbiegam od tematu, zobacz, on wyrywa widzę, całe no. trzciny, widzisz, i buduje Widzę, no. gniazdo sobie chyba. Mhm. On już jako któryś raz zauważyłem. Jak skrzynią leci, teraz widziałem jak skrzynią Słuchajcie, leciał. brązowy drapieżny ptak, co to będzie? Dajcie znać w komentarzu. Coś ala jastrząb, ale to pewnie są też jakieś różne te. Taki, no brązowy był, co? Mhm. Piękny ptak w ogóle. Więc to za krzewko bym polecił, no bo to fajne łowisko jest. Nie jest co prawda PZW, tak jak mówię, ale No ale no to robiliśmy film ostatnio, to tam też mówiliśmy z tego jastrzębia na przykład, nie? Też fajne łowisko. Ten jastrząb. No to PZW też, To no. też jest PZW. Wiecie, sporo jest tego tak naprawdę, no tylko że kurde... Niektórych to pewnie lepiej nie wymieniać. Niech dalej będą spoko. No niestety to też tak. Tu Robert, ponawiam pytanie, jaką rybę byś zabrał na obiad? A dobra, to też było I pytanie. ten gość no. z tyłu kamery. Ja już się zmartwić, ale ja nie mam serca zabijać ryby. No nie zabiję nigdy w życiu żadnej ryby, no także nie mam serca, więc żadnej bym nie zabrał. Kiedyś pamiętam, jak byłem mały, to ojciec z wujkiem połowili węgorzy. Nie wiem, to było lat temu, no, z 20 parę, jak nie lepiej, no na pewno. Z 25 lat temu może. I pamiętam, że jak te węgorze, one tam w soli chyba musiały się, tak? Ty kojarzysz coś takiego? No wiesz co, ludzie się podobno je do soli je trzymali w wrzuca? soli, żeby się podbyły z śluzu. Ja to po prostu, przepraszam, że to powiem, wieszałem na żyłce, czy na sznurku gdzieś tam na gałęzi, czy na jakiejś belce. Nadcinałem tutaj dookoła i się ściągało skórę. Ja żadnej w soli nie przetrzymywałem. Ale to ja węgorzy. pamiętam właśnie, jak wrzucili to do soli, to pamiętam gdzieś tak przez mgłę, nie wiem, czy miałem lat, 8, może 8, może 9. I ten węgorz taki dziwny dźwięk wydawał, jakby piszczał. Oni się odwrócili, to ja wziąłem to wiadro z tymi węgorzami i do wody wysypałem. No nie byli zadowoleni. No dobra, Michał, ale ty żeś był nad morzem i pani się opalała i też żeś się wrzucił do wody, bo myślałeś, że wypadła. No. No a to jaką rybę byś zabrał? Jaką bym zabrał rybę? Tak odwlekałem tę odpowiedź, ale chyba nie uniknę tego. Ja bardzo lubię dorsze, lubię sandacze, lubię okonie. No oczywiście ryby typu, no węgorz, no to uwielbiam też, ale ja mówię, że lubię, ale naprawdę rzadko, no to nie wiem, czy raz w roku jem takie ryby, tak żeby... Więc najczęściej nie zabieram. Jakbym złowił sandacza takiego, nie wiem, 50, w granicach 50-60, to pewnie bym go zabrał. Pewnie na pewno. Bo takie ryby lubię. Ale też kiedyś wspomniałem o leszczach takich z grilla. To też musicie mi uwierzyć, że też mają swój smak. Ale też no, zabieram, nie wiem, większe, nie? 1-2 na 2 lata. No. Szprotki na przykład, gdzieś ostatnio byłem nad morzem i gdzieś tam były szprotki takie smażone, no to niebo w gębie, no. Ze mną się dobrze jeździ na ryby, bo jak są limity i ktoś chce rybę wziąć, to jak ją złowię, to jak chcę, no to masz, no. A, czyli sam nie zabijasz, ale pozwalasz komuś. Ja nie mam serca, dla mnie wiesz, ja mam do tego stosunek taki powiedzmy okej, czyli jak to jest z głową, nie wiem i tak dalej, no to czemu nie, nie? Ale po prostu nie wiem, no mam takie coś, że nie mogę. Robert Rejs, witajcie, ciepłego wędkowania. Łukasz Wesal, co za towar używasz? Dokończę tutaj to, co mam w buzi i będę gadał. Przemysław Augustyn wycierał się ze śluzów soli. Coś takiego było. Używam zanęty Sonu Bites. Jak on to się nazywa? Tam Roach, tak? Coś? Nie, Magic. Black Magic. Black tak? Magic. I zanęta Vanilla and Hemp. Tak to się nazywa, z serii Natural. Paczka jednej, paczka drugiej. I to jest wszystko. Robert Papuziński. Na niektórych łowiskach PZW organizowałbym zawody co weekend, żeby chronić ryby przed mięsiarstwem. A co, że się najedzą, tak? Nie. Chodzi o to, że jak są zawody, to zwykły dobra, okej, a wędkarz to z nie ma weekend, miejsca, no, gdzie rozumiem, łowić. Rozumiem. Coś w tym jest. Słuchajcie, no niestety mamy coś takiego w naszym narodzie, że
ludzie podchodzą do wędkarstwa, że nie wiem, karta musi się zwrócić, gość jedzie żeby zdobyć mięso. Kurczę, no ja Ale jestem w najlepsze stanie jest to ale najlepsze jest zrozumieć. to, że wiesz, że naprawdę często gęsto dalej ludzie biorą coś, czego i tak nie zjedzą, nie? No właśnie, Jakby, ja jestem w stanie zrozumieć, nie wiem, no jest ktoś, kto ma trudną sytuację w domu, nie wiem, nie ma pieniędzy i te rybki no jakoś tam służą, żeby ludzie mieli co jeść. Ja to rozumiem i no z tym się nie dyskutuje. To jest coś, co poza dyskusją, więc rozumiem, że jeżeli ktoś na własny pożytek zabierze rybę zgodnie z regulaminem, no to ja nie mam z tym problemu. Natomiast jak widzę, nie wiem, na przykładzie Mazowsza powiem, no odcinki na kanale żerańskim, czekajcie, następne Pendolino przejedzie. Odcinki na kanale żerańskim, gdzie jesienią się gromadzą ryby i tych ryb naprawdę dużo. Ale to są leszczyki takie, jak ja Wam tutaj pokazuję. Jak się złowi leszczyka 700 gramów, to już jest wow, ale ryba wielka. Czy płocie. I przyjeżdżają wędkarze, którzy jak mają wiadro, to zabiorą wiadro tych ryb. Ile złowi, to zabierze po prostu. I przyjedzie za tydzień, znowu to wiadro zabierze, jak mu się uda złowić. I się zastanawiam, po co ci chłopie tyle ryb? Jeszcze takich, powiedzmy, kulinarnie, no nie jakichś tam rarytasów wielkich. Po co? Dlaczego? Potrzebujesz, to weź se parę, nawet jak se ten słoik chcesz z tymi rybami zrobić, to weź, nie wiem, no parę tych leszczyków sobie usmaż i tyle, resztę do słoika, ale nie takiej ilości. I bardzo często to nie są ludzie, którzy nie mają co jeść, bo bardzo często ludzie przyjeżdżają pięknymi samochodami nad tą wodę. No widać, że tam w domu nie brakuje jedzenia. A mimo wszystko mają jakąś taką naturę, że musi wojownik przyjść z wędkowania i rzucić. Ja nie wiem nawet co on. Przypuszczam, że jak mają ładne auto, to mają też ładne domy, więc nie wiem, w tym czyściutkim domu rzuci takie. a to tak ja takich się nie leszczyków. zgadzam, nie? No, tak jak mówisz, nie wiem, jak ktoś lubi tam, nie wiem, czy sandacza, czy okonia, czy szczupaka, no to tak naprawdę, kurczę, wiesz, zdobyć 5 sandaczy, no po co masz brać 5, nie? Znaczy, ja powiem też dlaczego tak myślę, no bo też nie chcę, żeby ludzie, którzy są nastawieni na konsumpcję ryb, bo wiem, że ludzie też nie rozumieją mojego podejścia, czy nie rozumieją podejścia takich wędkarzy, którzy no kill preferują, tak jak Michał na przykład preferuje, ale Michał nie jest, nie wiem, no nie jest terrorystą, bo są wędkarze, mi się to nie podoba, że wędkarz jest terrorystą i absolutnie wszystko wypuszczamy. Ja bym do tego rozsądek dopuścił. No to co wspomniałem, na są pewno, nie? przypadki, czy jak ktoś lubi i potrzebuje, no to dlaczego nie? Ja nie wiem, ja pamiętam jak byłem raz w tym roku na pstrągach, no to na przykład zrobiłem jednego takiego, który pożarł obrotówkę tak potężnie i tak długo myślałem nad tym brzegiem, czy on sobie rzeczywiście da radę i odpłynie, nie? I jakby nie odpłynął, to przecież bym go nie zostawił do góry brzuchem pływającego, no, bez sensu, tak? Takie przypadki tak, też się zdarzają, nie? Ale też chodzi o to przy wypuszczaniu ryb, że no wiadomo, nas wędkarzy cieszy wędkowanie, im większa ryba, tym lepiej. Nawet tutaj jak no łowię te małe ryby, no to piszecie, a spróbuj tego, będą brały większe ryby, a spróbuj tutaj się zdarzały większe ryby, albo u mnie to się sprawdza kanapka na duże ryby, czy jakaś tam inna przynęta i tak dalej. Czyli można wywnioskować, co jest oczywiste, że wędkarze no, lubią łowić duże ryby. A duże ryby po prostu rosną długie lata. No to nie jest tak jak kiedyś Marek Szymański, to nie jest grzybobranie, że idziemy do lasu, natniemy wiaderko prawdziwków, następnego dnia przyjdziemy, jak jest okres i następne wiaderko prawdziwków zetniemy i w następnym roku znowu tak będzie. To tak nie działa wśród ryb. Tu się kiedyś skończą te wiaderka, nie? Tak, ja bywałem na łowiskach, gdzie jest, nie wiem, no kill i ludzie nie zabierają, albo no wiadomo, że jakie są łowiska no kill, to zawsze się znajdą wędkarze, którzy próbują to obejść i gdzieś tam w plecaku ryby przemycają, ale ogólnie mało ryb jest zabieranych z łowiska, albo ludzie to robią, nawet takie łowiska, gdzie ludzie to robią z głową, albo są narzucone górne wymiary ochronne, czyli te duże ryby są chronione. Ja wiem, jaka jest jakość łowienia na tym łowisku, więc jeżeli wędkarzom odpowiada to, że on, nie wiem, 5 razy w roku nawali wiadro takich małych rybek
i przyczynia się do tego, że te ryby nie mają czasu, żeby urosnąć, bo całą tą, powiedzmy, populację, no całą to pewnie nie, no ale jakąś tam część tej populacji tych drobnych ryb, czy nawet większych, jak ludzie złowią, zabierają, no to te ryby potrzebują po prostu lat, żeby urosnąć. To na to potrzeba lat. Więc jeżeli byłem gdzieś za granicą, czy byłem gdzieś w Polsce, na łowiskach, gdzie ludzie albo z głową, albo zmuszeni górnymi wymiarami ochronnymi, czy jakimiś limitami, albo w ogóle na łowiskach no kill nie zabierają ryb, ja wiem, jakie tam jest wędkowanie. Cieszymy się braniami dużych ryb, średnia jest dużo większa, tych ryb jest więcej, no po prostu to wędkowanie sprawia więcej frajdy, więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy interesuje nas wiadro rybek. Jeżeli tak, zachęcam, sklep rybny, myślę, że wyjdzie taniej niż kupowanie tego sprzętu całego, spalanie paliwa i tak dalej, tracenie czasu. Czy sprawia nam przyjemność taką, że jesteśmy nad tą wodą? Ryba nam tą szczytówkę wygnie, czy spławik zniknie pod wodą, zatniemy, poczujemy mocne uderzenia tej ryby. No bo jeżeli ktoś na takie coś sprawia przyjemność, no to trzeba sobie pomyśleć, że jeżeli się zabierze, nie wiem, złowimy 10 leszczy i zabierzemy te 10 leszczy, no to ten 10, tamten 20, następnego dnia to samo, to tony z wody wyjeżdżają. Słuchajcie, to są tony ryb, o których my no mogłyby tam pływać i mogłyby nam znowu brać. No. Tam Filip napisał, że w Polsce mamy 20 sztuk pendolino, chyba dzisiaj widzieliście już wszystkie. Nie, no słuchajcie, 20 nie Śmieję widziałem, się. ale tak pod dychę to już podchodzi, myślę, że powiem tak, Ci. Nie wiem, 8? Tylko ciekawe, czy na przykład takie pendolino było w stanie jechać to samo i wrócić przez ten czas, co tu siedzimy, nie? Z tego Nie miejsca wiem, a być Sachały, może nie? ja tym się nie interesowałem, ale być może na przykład jest ileś 20 tych pendolino, ale tras, na którym jeżdżą pendolino, to nie wiem, jest na przykład północ-południe, na przykład, nie wiem, wschód-zachód i jest, nie wiem, 3 trasy, na których jeżdżą pendolino i tam je można znaleźć. I tu akurat jesteśmy przy takiej trasie i nie wiem, pociąg, który jedzie przez Warszawę do Gdyni, bo przypuszczam, że Gdynia jest ostatnim przystankiem, nie wiem, czy może dalej jeszcze jedzie, no to jeździ, nie wiem, co 2 godziny, czy co godzinę i parę już ich widzieliśmy tutaj. Damian Radzyński, kolego, nad Zalew do Rawy Mazowieckiej przyjeźdź, rybka fajnie bierze. Chętnie, bardzo dziękuję za zaproszenie, ale ja tam pojawię się parę razy w tym roku. Boże. Sebastian Furmanek, cześć. Fider EU Team, witam. Elwir Niedziela, świadomie zabieram tylko i wyłącznie pstrągi tęczowe, które w mojej rzece są szkodnikiem i nie mają ani wymiaru, ani limitu. Uziękły z przylegającej do rzeki hodowli i sieją spustoszenie. No to tak A jak przy okazji są smaczne. a to tak jak u mnie w okręgu jest z tymi, z karasiami, tak? No u mnie w PZW Elbląg na przykład jest zakaz wypuszczania karasia srebrzystego. A jest go w cholerę. Dobra, wkurwa. słuchajcie, dojrzałem, żeby zmienić czapkę. Dobra. Tutaj co brało, co? Cały czas bierze, tylko że na razie drobna rybka. Michał, to gadaj, a Ja ja gadam, no. zmienię czapkę i... Andrzej Kuczaj, oglądam od początku na telefonie i jakoś teraz się poprawiło o 100%. No to mówię, pewnie chodzi o jakieś, nie wiem, sygnały, no może coś się działo w powietrzu. A może się jeszcze coś dziać będzie. Przemyk S. Ze Spławika zostało mi tylko wstępne gruntowanie na rzece. Zaczynam od bolonki. Jakoś gruntowanie fiderem na rzece daje mi zbyt mało informacji. Lepiej obrazuję to we własnej głowie. O. Kopernik pojechał. Damian, Adam wie gdzie jest ten, gdzie jest Rawa. Tam Mistrzostwa Polski będą w tym roku. Gdzie łowisz? Noga z Malborku. Gdzie noga z Malborku? RD, cześć, cześć. Poczekamy na Adama, za chwilę będzie i polecimy dalej z pytaniami. Co ty? No tak też zaczęło grzać, no. się zrobiło cieplej, słoneczko wyszło. Robert, ryby po coś rosną? Zabrać rybę na obiad czy kota, żeby był zdrowy, to chyba nie do, to chyba dobrze. Aha, Nie no, okej. bo ja mikrofon. Tak. Słuchajcie, ja nie jestem wrogiem zabierania ryb. Ja myślę, że to jasno powiedziałem.
Więc ja nie krytykuję, jeżeli ktoś zabiera ryby, tylko trzeba to Tak, robić ale z umiarem. mówię, no nieraz... Żeby to nie było tak, że nie wiem, no tak jak powiedziałem, wiadro rybek i wiadro zabrane. No złowiłeś 10 leszczy, weź sobie jednego leszcza, zjedz go, do tego złowiłeś, nie wiem, 10 jajek, daj kotu i wszyscy są szczęśliwi i myślę, że to nie stanowi dużego uszczerbku Tak, na jasne, że populacji. tak, Mało nie? tego, no uważam, że tak jak myśliwi no mają jakieś tam odstrzały w lesie, myślę, że na całym świecie, to nie tak, że w Polsce, mogę też o tym wspomnieć, jak byłem w RPA, bo rozmawiałem z facetem, który gdzieś tam się opiekował jakimś parkiem narodowym w RPA i też mi o tej dzikiej zwierzynie opowiadał. W ogóle ciekawa historia, jak będziecie chcieli, to mogę opowiedzieć. Więc myślę, że wędkarze czy tam ludzie powinni coś tam z tej wody wybierać. To nie może być tak, że ta woda żyje sobie tak sama i nic się nie dzieje. No, tak jest skonstruowana natura. Jakiś tam roślinka powstaje, jakiś robaczek tą rybkę je, później Nie, no się z tego tobą zgadzam. robaczka je coś tam większego i tak Ryby dalej. są No. do jedzenia, no ja się z tobą zgadzam, nie? Tylko, że to bardziej chodzi o to, że wiesz, jak tak na mój chłopski rozum, no jak są wyciągane tak, siatami, czymś jeszcze i do tego jeszcze dojdą, wiesz, wędkarze. Nie rzucę. Kukurydzę masz? Mam kukurydzę, znalazłem ziarno. A znalazłeś. Ale poczekaj, żebyś posłuchał tą historię. Pamiętasz, kanapkę mi dałeś. W tej A, kanapce no tak, tam była kukurydza. była kukurydza. Znalazłem kukurydzę, więc założyłem kukurydzę na haczyk. No, to gadaliśmy o tym zabijaniu. Ja nie jestem wrogiem, że nie powinniśmy, absolutnie nie wolno zabierać ryb. Tak, ale z głową. Z głową, no. Nie zabierać okazów, szanować ryby przed tarłem, w okresie tarła absolutnie Też jestem w chronione. 100% tak za tym, nie zabierać okazów, nie? Jakby pomników przyrody. Ja pamiętam też jedną taką sytuację w sklepie wędkarskim, jak byłem, to tam gadali ze sobą, gadał kupujący ze sprzedawcą i właśnie mówił, że słuchaj, ostatnio złowiłem, mówi, takiego sandacza, mówi, nigdy tego nie widziałem, mówi, przełożyłem go do jakieś 102 cm, nie? 102 cm, mówi, łeb miał taki, odwraca telefon i pokazuje mu łeb. Obcięty łeb już w domu. Nie? Sandacza 102 cm, rozumiesz? No to mi się płakać chce, jak ja to słyszę. No. Jak mi mówisz, to już mi się łza wokół To jest, kręci. wiesz, Wędkarz? to jest żywy pomnik przyrody, nie? No. Ile taki sandacz potrafi, wiecie, wypuścić z siebie tych malutkich sandaczyków, nie? Mało tego, ja myślę, że to jest świetny materiał genetyczny. No, tak tak, jak dokładnie. wędkarze krzyczą dorybiajcie, zarybiajcie. Po co zarybiać? Naprawdę natura sobie świetnie daje radę. Te naturalne ryby, które rosną, wydają naturalne potomstwo, no to jest... No nikt nie doludzia tego świata. No. No, jasne, że Ludzie tak, nie? sobie sami potrafią to zrobić. Facet z kobietką się spotka i oni już wiedzą, co dalej zrobić, nie? I ryby dokładnie to samo wiedzą. Co roku się spotykają na tarle i co roku wydają potomstwo. No. Tylko jak są nadmiernie eksploatowane, no to później w łowiskach się robi krucho i krzyczymy zarybiajcie, a dla PZW hasło zarybiajcie to jest tak jakby zarabiamy. No także to tak jak też właśnie mówisz, no. Tak dla mnie górne wymiary ochronne też właśnie, to właśnie chyba, nie wiem, to być może w większości gatunków powinien być ten górny wymiar ochronny, nie? Coś powyżej czegoś po prostu się nie zabiera. No wiele łowisk już wprowadziło. Myślę, że tu wędkarski świat, w którym pracowałem przez wiele lat, Jacek Kolendowicz, Marek Szymański, myślę, że no mieli na to ogromny wpływ, że to taka świadomość wśród wędkarzy nastąpiła. Ja sam, no przecież ja zabiłem ryby w życiu, kiedyś też no, nie wyobrażałem sobie, jak to jest wypuszczać ryby. Nie łowiłem wtedy, bo to dzieciak byłem, ale z czasem do tego doszedłem, że mówię, kurczę, po co ja mam te ryby zabijać? Po co mi te ryby w ogóle? Ja miałem radochę, że sobie połowiłem. Płyńcie sobie dalej. I do wielu ludzi to dotarło. Następna sprawa, to co mówisz, okazy. No to też Jacek z Markiem zawsze o tym gadali. Trzeba wypuszczać duże ryby. One rosną wiele lat, nieraz kilkanaście, Tak. czy nie wiem, karpie to nawet kilkadziesiąt lat. Tak jakby to świetny materiał genetyczny, który sobie sam poradził w danej wodzie i tak dalej i to on wypuści najlepszy na rybek, a nie jakaś ryba przywieziona z hodowli, nie? Tak, tak. Tak to jest, no. Robert Papuziński, ja obserwuję taką oto sytuację. Okręg za ryby, a wędkarze wyławiają, zamiast dać im podrosnąć. Romek, hejka, przez chwilę mnie nie było i na live. Jest coś łapane? Drobna ryba, chociaż jakieś tam
podrostki się trafiły. Robert Papuziński, Gdańsk, Warszawa, co godzinę pendolino. A, no widzisz, no to aż tak. Romek, pozdrowienia z Hamburga. Pozdrawiamy. To takie miasto, które 3 miesiące mojego życia skradło. Tam na studiach byłem. O, masz kaczuszki z tyłu. Ty, nie miałem brania, zobacz, więc ja tą kukurydzę jeszcze zostawię. Masz kaczuszki z tyłu. Same i samice. Chcecie jeść? Tylko kaczki to jedzą tak, że z brzegu to nie zbiorą chyba, czy to łabędzie, także muszą z wodą. Tak. Kukurydzy nie wyrzucam, będę ją jeszcze trzymał. Krzysiek, dlaczego w niektórych państwach jest zakaz wypuszczania jakichkolwiek złowionych ryb? No Znaczy w niektórych, z tego co ja wiem, to w Niemczech tak jest. Myślę, że to są działania zielonych. Ale już jest jakiś kraj, Patrz, rybę normalnie. ryby chapnęła, nie? Tak. Ale jest też, kurczę, jest jakiś podcast oglądałem, chyba Wild Fishing Stories, to tam mówił gościu, że i w Afryce jest jakiś też, nie? Czy tam w Ameryce Południowej jest normalnie też jakiś tam kraj, gdzie nie wolno wypuszczać, nie? Złowionych. Krzysiek, to tak jak ja tam powiedział, to bardziej chyba kwestie po prostu ideologiczne, nie? Słuchajcie, ja wrzucam, nie wiem, posty, filmy gdzieś tam na swój profil na Facebooku, na marginesie. Zapraszam, jak nie byliście, Adam Niemiec Fishing. Można polubić, obserwować, jak się spodoba, to tak na marginesie. Ale wrzucam jakieś filmy właśnie z wypuszczania ryb, czy z ryb, z zawodów. A co wy robicie z tymi rybami, po co tak je męczycie i tak dalej. Ryby trzeba zabijać i zabierać, więc jest wiele ludzi takich, którzy nie rozumieją tego, że to jest pasja, że to nie jest męczenie tych ryb, bo ta ryba odpływa i ona normalnie funkcjonuje. To nie jest tak, że Potrafię za chwilę nie wiem, bo zozorować ludzie, jeszcze raz. znaczy myślę, że wiele ludzi to odbiera to w ten sposób, że nie wiem, no jakby tobie ten haczyk wbić, no pewnie jakby mnie tam, nie wiem, za nogę przetargać gdzieś po asfalcie, czy wbić mi haczyk, no to bym potrzebował pomocy lekarza i tak dalej. Nie wiem, musiałbym trafić do szpitala i być leczonym. Natomiast taka ryba, ją się wpuszcza do wody i ona dalej żyje, ona dalej żeruje i ja na to mam dowody, że tak jest. To nie jest tak, że ta ryba, nie wiem, musi na oddział ratunkowy rybny pojechać i tam pan sum z wąsem w okularach będzie leczył tą rybę i ona dochodzi do siebie. To tak nie jest. No to tam trochę inne zasady panują. No, ryba wypuszczona, ona odpływa i dalej szuka pożywienia, dalej żeruje. To Ja ostatnio złowiłem okonia, który miał dziurę w głowie na przykład, nie? To jakby w sensie pod tym kątem, co ryby potrafią, wiesz, w ogóle przetrwać, nie? tak. No Wiesz, łowi się przecież ryby z zdeformowanymi pyskami, wiesz, ale bez płetwy. jak ryby nawet potrafią siebie nawzajem zniszczyć, co starła, nie? Tak, one Przecież nie potarle wiem, są przecież taką... potarle są przecież obdarte, to większość, nie? Tak, i przecież one się nie leczą, tak w sensie nie leczą tak, że one nie idą do lekarza, nie przyjmują lekarstw, tylko całe ich życie polega na tym, że jakoś ten organizm się regeneruje. O, Boże. PKP Cargo. O, widzi? I patrz, to tamta nie widzi, zobacz. Normalnie płynęła normalnie dalej, tu się... Plecionkę wzięła na dziób i normalnie płynęła dalej. Ale to one też mają chyba niedługo jakieś te, co? Bo to same te samice jest, to może już zupełnie o czymś innym myśli. O, ale długi ten hałas, słuchajcie, to jest PKP Cargo, wiezie ileś takich wagonów, to płynne jakieś są chyba, albo to silosy takie ala leżące, nie? Ciekawe, że do 15 będzie jechał. A nie, ostatni już nie. Fider EU Team. Niedługo zaproszę Was na moje łowisko. Czekamy. Przemyk S. Gdy wypuszczałem jacia 57 cm, gościowi łapiącemu obok łzy płynęły. Wyglądał, jakby się przed chwilą dowiedział, że wszystkie dzieci są nie jego. Ja też trafiłem taką sytuację nieraz. No naprawdę, ludzie nie rozumieją, że można wypuścić rybę. Ja nie rozumiem, jak można zabrać wszystko, co się łowi. No jak się łowi mało, no to może jestem w stanie zrozumieć, ale no jak ja bym zabierał ryby, które łowię, no to To sklep rybny mógłbyś otworzyć. no mógłbym i żona by mnie z domu pognała. Tym bardziej, że ja nie łowię jakiś tam, jakbym łowił może wiadra łososi, czy pstrągów, czy węgorzy, no to takie szlachetne ryby smaczne, ale te
krąpie czy leszcze, no to nie, czy płotki, które najczęściej łowię, no to nie są jakieś no, wybitne, kulinarne, dobre ryby. No nie są złe, można to zjeść, ale to nie jest rozkosz podniebienia. Wędkarstwo Maciej Potrawek, a można zarzucić żywca na szczupaka. Wiecie co, no można różne rzeczy robić, natomiast ja się cieszę tym, że jestem nad wodą. Słoneczko wyszło. Słońce wyszło. Ja teraz troszkę bardziej agresywnie łowię, bo więcej przynęt używam i już widzę, że nie mam brań tych A krąpików. to masz kukurydzę pewnie. Nie, założyłem teraz znowu tą znowu, dendrobeny, okej. bo chciałem wrócić. Tak się zastanawiałem, czy to jest kwestia Mhm. tego i zdaję sobie sprawę, to co wcześniej mówiłem, że małolaty gdzieś tam się panoszą i wyjadają, rozrabiają, a później przyjdzie banda byczków i powie małolaty wynocha i teraz my wpływamy. I Może coś się chciałbym wydarzy. doczekać się takiego momentu i być może wtedy, to też często mi się zdarzało, że na przykład gdy były małe ryby, no to trzeba było jakieś większe przynęty stosować, typu nie wiem, białe robaki, czy kawałki dendrobeny, czy nawet kilka pinek. Natomiast jak przypływały leszcze, to trzeba było przynęty zmniejszać, zakładać ochotkę, no bo one pobierały mniejsze przynęty. Zdarza się też tak, więc jak długo nie będę miał brania, to mam ze sobą ochotkę i spróbuję tą ochotkę. Zobaczę, jeśli... O, pan z panią kaczką polecieli. No i zobaczę, na razie jest cisza. Gdzie wcześniej na te dendrobeny, jak zarzucałem, no to się działo. Robert, przy tej ilości rybek i zanieczyszczeniu to rybactwo sieciowe, lądowe powinno być ograniczone i byłoby git. Druga Czekaj, sprawa bo- to... Co, robak? Robaka chyba zostałem, no. Ty no, wpadł mi do kawy, do herbaty. Druga sprawa to te zanieczyszczenia. Na przykład są wody takie, z której ja bym ryby nie odważył się wziąć. No. Stary, zdzierz, no nie zjadłbym tego leszcza, no. Co tam mówiłeś? Nie mów nawet. kurwa. Michał, ludzie zabierali ryby kiedyś, jak jeszcze, to niedawno jeszcze chyba w tym wieku dopiero przecież oczyszczalnie, lewobrzeżna Warszawa ma oczyszczalnię, nie wiem czy wiecie. Jeszcze na początku lat 2000 regularnie ci, co mieszkali po lewej stronie Warszawy, to ich odchody, wszystko po kąpieli, po zmywaniu, wszystko szło do Wisły. Nie wiem, czy Sobie tam- wiecie. Taka ciekawostka. Siedzieli ludzie, leszczyki do siaty i w domu am. Tak. I tam normalnie na wypływie tego bergla siedzieli ludzie i łowili te ryby. Jazie, opór, leszcze, brzany, sumy. No Tam ryby lubią takie środowisko, nie? I tam ryby były i wędkarze też byli i konsumowali, no. Dzień dobry. Małe rybki na razie, ale cieszymy się słoneczkiem. Daniel Lieben, a pan z Malborka? Nie, Nie, my tak... tak przejazdem. Tak, rozumiem, że ktoś zapytał, bo może trafił po raz pierwszy na nasz tutaj live, więc zapraszamy na kanał Preston Innovations Polska na YouTubie. Proszę subskrybować, tam jest wiele filmów. Teraz akurat mamy live, relacje na żywo, ale też są filmy, które nakręcamy, później Michał to montuje i też można takie filmy z różnych łowisk, różne techniki znaleźć. Także zapraszamy. Ja jestem z centralnej Polski, Michał jest z Elbląga, Także niedaleko. tylko że no, działamy w ten sposób, że właśnie staramy się nagrywać materiały z różnych stron Polski. Ja dzisiaj akurat nas los rzucił pod Zamek Krzyżacki w Malborku. Krzysztof M. Ile ikry jest w metrowym szczupaku, a ile w 60 cm? No chociażby to. Wędkarstwo Maciej Potrawek. Czy na pewno takie stare ryby są produktywne w ikrę? Dla wędkarzy taki okaz ma sens, ale czy biologicznie są dobre? No myślę, że są, nie? To raczej bez dwóch zdań. No my też, to co mówię, że ludzie trochę patrzą na to życie w wodzie tak przez pryzmat ludzi. No jeżeli spojrzymy na starszego że człowieka... tak, że powiedzmy kobieta w wieku, nie Tak. wiem, 60 lat urodzi dziecko, tak? Tak, I no to- raczej to już nie może- urodzi, no bo no już tak, przeszła no, menopauzę, tak, już tak, nie, no. nie jest zdolna, żeby urodzić dziecko, ale ja do tego nie mam wykształcenia ichtiologicznego, więc jeżeli ktoś ma wykształcenie ichtiologiczne, myślę, żeby powiedział to samo, co za chwilę powiem, że ma sens oczywiście, że te duże ryby wydają genetycznie świetne potomstwo i tego potomstwa wydają więcej niż mniejsze osobniki danego gatunku.
Natomiast ja patrzę na to tak, no, jeżeli weźmiemy, nie wiem, starszego faceta, nie wiem, nawet mnie weźmie, no, mam prawie te 5 dych na karku i jak ja patrzę, jak ja się czuję, no, ja jeszcze się w miarę fizycznie, no, powiedzmy, normalnie chodzę, ale jak weźmiecie mnie za, dobrze mi życzcie, 40 lat, gdzie będę miał 9 dych, no to najprawdopodobniej będę już troszkę gorzej się poruszał, już ten mój wygląd będzie taki, no jeszcze gorszy niż teraz. No będą widoczne oznaki, że ten gość, no to już raczej ma bliżej niż dalej. Natomiast jak się złowi, nie wiem, metrową samicę szczupaka, no to jest okaż zdrowia, słuchajcie, no to ma siłę, to ma moc, to wygląda przepięknie, no tej rybie nic nie brakuje. To nie jest ryba tak jak, nie wiem, starszy człowiek, który już gdzieś tam ma jakieś zmarszczki, ma jakieś już kontuzje, już się słabo porusza i czegoś brakuje. Nie, taka ryba po prostu musi być w dobrej kondycji, żeby przeżyć, bo starszemu człowiekowi pomoże, nie wiem, sąsiadka, dom opieki społecznej, nie wiem, ktokolwiek, ona se sama wolniuteńko do truchta do sklepu i tam to żarcie z półki jej nie ucieknie. A taka metrowa samica szczupaka, która można powiedzieć, a to już nie wydaje dobrego potomstwa, czy 1,30 m nawet weźmy, no bo to już taki skrajny przypadek okazu takiego już wielkiego, no to ona po prostu musi zasuwać w tej wodzie. Ona, żeby a duża masa potrzebuje więcej zjeść niż 50-centymetrowy szczupak. Więc ona w wodzie po prostu musi być killerem. Bo jej z tej półki, tam jak ona nie zdąży, to jej to żarcie ucieknie po prostu, nie? Ja do tego tak podchodzę. To nie ma przełożenia na nasze ludzkie życie. Michał Koryń. Adam, mam czasem problem, aby za pomocą wypychacza wyciągnąć haczyk z małej ryby. Czy możesz opisać, jak to robisz lub pokazać przy kolejnej rybie? Nie. Mogę. Któraś ci tamten? No mam teraz rybę, ciekawe No to- czy... Chociaż duża przynęta to pewnie nie jest głęboko zassane, ale zobaczymy, mała rybka. Adi, ja za Ale chwilę... zasadę pokażę. O, jest akurat także dobrze do także pokazania. Ty się zbliżysz czy nie? No dobra, nie chcę, wiesz, to sygnału gubić, jak się ludziom Dobra, poprawiło. słuchajcie, a możesz powiększyć czy coś takiego No to zrobić? poczekaj chwilę, zrobię tak, tak, no i o dobra, w takim kadrze rób. No. Słuchajcie, ja to robię w ten sposób. Rybę chwytam w lewą rękę, pewnie ją trzymam. W lewej dłoni mam rybę. Ważne jest, żeby żyłka była napięta, więc ja prawą ręką tutaj trzymam, o tak, w ten sposób trzymam wypychacz. Ja akurat lubię wypychacze tego typu, co ma stonfo. To jest inny wypychacz niż są takie, nie wiem, metalowe, czy takie zwykłe, najprostsze wypychacze. One działają troszkę inaczej, w drugą stronę je się obraca, więc ja jestem do tego, do stonfo przyzwyczajony. Łapię w ten sposób wypychacz. Tymi wolnymi palcami łapię żyłkę, naciągam ją. Naciągam żyłkę. Wypychacz tak jakby obracam. Zobaczcie, biorę pod żyłkę, robię obrót, że żyłka się obraca na wypychaczu i przejeżdża Intercity. Żyłka już jest wewnątrz tej szczeliny wypychaczu. Cały czas mam napiętą żyłkę i tutaj, tą częścią ręki, o tutaj, wpycham ten wypychacz, jak poczuję opór, no wyhaczam po prostu rybę. I cały czas ważne jest, żeby tu ta żyłka była, zobaczcie, cały czas napięta żyłka. Ryba oczywiście do wypuszczenia. Musicie mi wierzyć, odpłynęła i już jej nie ma. I To był tyle. Papuziński. W Kolumbii zakazali wędkarstwa, właśnie, bo mi chodzi, to racja. To ja miałem na myśli, Zakazali że wędkarstwa? że jest zakazane wędkarstwo, tak, no. Ło, to w ogóle jakieś... Michał Koryń, tak jak Michał powiedział, bardzo polecam podcast Wild Fishing Story. Chłopaki zapraszają wiele ciekawych gości. Szczególnie polecam podcast o polskich rzekach lub o PZW. Otwiera oczy, jak to działa. A tam nieraz słucham chłopaków, no jakby nie ten. W trasie nieraz. Jak coś to dobrego puszczam. Czekam aż kogoś od Białorybu zaproszą, no. Ale to może nie takich odbiorców mają, no zapraszają ludzi, którzy wiesz... No. Nie, jakby no zapraszają wszystkich, nie? Ale w sensie wiesz, tam jakby już tam był ktoś od karpiarstwa i tak dalej, więc Mhm. myślę, że kwestia czasu, jak do ciebie napiszą. No, w Warszawie to masz blisko. Krzysiek, czy haki bezzadzierowe mają sens przy klasyku? Generalnie przynęty robakowe.
No nie, no bo Nie, schodzić no. będzie. Słuchajcie, ja to przerabiałem też na własnej skórze, to też mogę o tym opowiedzieć. Haczyk bezzadziorowy, zaletę haczyka bezzadziorowego według mnie są dwie takie podstawowe. Pierwsza zaleta jest taka, że bardzo łatwo wyhaczyć rybę. Czyli jak mamy haczyk bezzadziorowy, chcemy odhaczyć rybę, wystarczy po prostu wysunąć i bez problemu, przez to, że nie ma zadziora, tam nic nie blokuje, ładnie wychodzi haczyk z pyszczka. Oczywiście też mniejsze zniszczenia w pyszczku ten haczyk robi, przynajmniej w tym momencie jak się wbija. Nie żeby te haczyki z mikrozadziorem, które używamy do federa czy do sławika, robiły jakieś zniszczenia, ale no zawsze to jakieś tam jeden mikrouraz mniej. To jest pierwsza sprawa, czyli łatwo się wyhacza rybę, ale też według mnie łatwiej się zahacza rybę, czyli łatwiej tą rybę zaciąć, no bo ten haczyk lepiej penetruje tutaj ten pyszczek ryby. Jakoś to łagodniej, szybciej przechodzi. No strzykawki, gdzie tam robimy zastrzyki, no to one też nie mają żadnych zadziorów, tylko po prostu jest proste, no bo to łatwiej wchodzi. I tyle. Natomiast jeśli chodzi o haczyki zadziorowe, no to ktoś kiedyś, myślę, ten haczyk wymyślił po to, żeby był zadzior, żeby jak się zluzuje gdzieś podczas holu żeby nie wypadł. żyłka, żeby ten haczyk nie wypadł. No bo ten zadzior, no to jest taki, powiedzmy, stoperek, który trzyma, żeby ten haczyk nie wypadł w pyska i taką rolę też pełni. Tylko też trzeba sobie zadać pytanie, ile razy podczas holowania ryby, jak już ktoś umie holować rybę, ile razy dopuszczamy do tego, że się robi luz na żyłce? No raczej się to nie zdarza. Raczej cały czas się staramy, żeby mieć ciągły kontakt między... No, ewentualnie Z rybą. w przypadku dużych ryb, jak nieraz potrafią. No zdarza się, oczywiście. Więc do tego zostały, tak mi się wydaje, wymyślone zadziory, ale też myślę, że też po to, żeby robaki nie uciekały z haczyka. Wyobraźcie sobie założonego żywego białego robaka na haczyk, to Wam gwarantuję, że jak macie haczyk bezzadziorowy z żywym białym robakiem, to trudno zaciąć rybę jest. Ten robak się porusza na tym robaku i potrafi nawet się ześlizgnąć z tego haczyka. Potrafi jakoś tak się ustawić, że nachodzi na grot na przykład i nie można zaciąć ryby, bo ten biały robak zasłania ten grot, a grot zawsze musi być odsłonięty, jak łowimy na spławik czy na feder. Więc jak na żywe przynęty, to absolutnie haczyki zadziorowe. Ja kiedyś to przerabiałem, jak uczyłem się łowienia uklejek i gdzieś przeczytałem, że do łowienia uklejek to haczyki bezzadziorowe, bo wtedy się ładnie, nie trzeba wyczepiać uklejek, tylko się strząsa nad siatką. No i ja byłem taki mądry, przygotowałem sobie tam parę uklejówek, każda zaopatrzona w haczyk bezzadziorowy. Mówię, po co mi te zadziorowe? Gdzieś tam je odłożyłem na bok, no i się zaczęły zawody, a ja przez pierwsze pół godziny machałem i nie mogłem ryby zaciąć, i tylko się wkurzałem, bo mi robak wchodził na grot. Więc nie nadają się. Jak są żywe robaki, to absolutnie haczyki bezzadziorowe się nie nadają. Krzysztof Faliński, cześć wszystkim, miłego dnia. Cześć, wzajemnie. Los Blancos 95. Jaką zanętę pan poleci na wody spławikowe na bata? Cegielnia, głębokość do 5 metrów, ryby krąg, pleszcz, płoć, czasem karp się zdarzy. Kurde, no ja też wiele razy o tym mówiłem, o tych zanętach, jakie polecam. Słuchajcie, zanęt jest wiele, no to tak jakby... Jakie łóżko do sypialni pan poleci, no? Naprawdę, no wybrać możecie wiele różnych zanęt i ilu wędkarzy, tylu będzie opinii na ten temat, tylu będzie zadowolonych i być może niezadowolonych wędkarzy. Zanętę trzeba... Nie polecę konkretnej zanęty. No mogę Wam polecić na przykład zanętę, to co dzisiaj używam, Black Magic i Vanilla and Hemp, ale byłbym wobec Was nieuczciwy. Bo no po pierwsze nie znam łowiska, a po drugie to co powiedziałem, to też zależy od, nie wiem, tego jak ryby biorą, od danego momentu. Więc mogę powiedzieć, czego bym oczekiwał od zanęty i tym bym się kierował przy wyborze zanęty. Jeżeli tam są i małe, i duże ryby, nam zależy na łowieniu dużych ryb, więc być może wybrałbym zanętę, która jest grubo mielona. Być może jak nie startowałbym w zawodach, albo miałbym możliwość to sprawdzić, to być może wybrałbym jakąś zanętę, zakrwawiony był chyba, co? Wybrałbym zanętę jakąś jasną, w jasnym kolorze.
Być może do tej zanęty dodałbym na przykład blendowaną kukurydzę, czy nawet trochę całych ziaren kukurydzy. Grubsze przynęty. Myślę, że to ma największy wpływ na to, co się dzieje. Jeżeli, nie wiem, ryby by były w łowisku i by było dużo ryb takich, które przeszkadzają, no to wybrałbym taką zanętę, która jak najmniej pracuje, żeby jak najmniej wabić te drobne ryby. Z drugiej strony, jeżeli nie mógłbym w ogóle ryb w łowisko zwabić, no to nawet nie to, że wybrałbym, tylko tak zaprezentował tą zanętę, żeby ona zostawiła w wodzie jakąś smugę, żeby coś tam było do ryb, jakieś zawołanie. Smugę można zrobić na różny sposób. Można zanętę przemoczyć, można zanętę nie domoczyć, można lekko ścisnąć w koszyczku. Można, nie wiem, kulkę robiąc, rzucić taką kulkę, która pozostawi w wodzie smugę. Oczywiście to też trzeba zobaczyć, czy tam występuje w wodzie jakiś dryf, bo nieraz ten dryf występuje i tak dalej. Wiele jest takich czynników, które mają na to wpływ, więc ja bym w tym kierunku jakoś szedł. A jaką zanętę konkretnej marki, czy konkretną zanętę? Uwierzcie mi, że tych zanęt jest ogromna masa. No. Pójdziecie do sklepu, to sklepikarz Wam poleci taką, którą, nie wiem, no, inni wędkarze kupują i wie, że jest dobra, albo taką, którą mu zależy, żeby sprzedali. Ja jestem związany z firmą Sonubites, więc no, też Wam polecam produkty Sonubites, no. Ale myślę, że powinniście się zastanawiać nad tym, do czego ta zanęta ma nam służyć. Co ona ma w wodzie zrobić? Myślę, że to jest najważniejsze pytanie. Ale jeszcze bardziej ważne to jest o to. To jest to. Zobaczcie, ja na początku łowiłem te małe krąpiki. Teraz już tych małych krąpików nie ma. Już co jakiś czas się trafia, ale mam wrażenie, że troszkę większe rybki. Oczywiście to nie są jeszcze duże ryby. Zdaję sobie sprawę, że te większe leszcze, nie wiem, czy w ogóle tu występują na tym odcinku takie leszcze ponad 2 kg. Ale myślę, że to jest czas, w którym one gdzieś tam popłynęły na tarło albo są tuż po tarle i tak na razie to nie dzisiaj. Może za tydzień, może za 5 dni. Może jak się troszkę ociepli, to one ruszą. Natomiast no, mam takie przeczucie, że tych dużych ryb to na razie może jakiś jeden zbłąkany tutaj wędrowiec nam się tutaj gdzieś się pojawi. A zobaczcie, łowię tą samą zanętą. Na początku dodawałem niewielkie porcje przynęt. Dawałem drobno cięte dendrobeny, kastery czy pinki i brały te małe krąpie. Jak zacząłem dodawać dużo przynęt, dużo tych przynęt, białe robaki, teraz już daję dużo białych robaków, tych dendroben też daję, tak jakby zwiększyłem przynętę na haczyku i nagle to łowisko troszkę inaczej zaczyna. Krąpika takiego małego dawno nie zrobiłeś. Tak, inaczej zaczyna działać, ale cały czas łowię tą samą mieszanką. Ja nic nie zmieniłem, nie wziąłem innej mieszanki, więc to co mówię, no sposób podania to jest bardzo ważne. Na to zwracajcie uwagę. A to, czy to jest zanęta X i Y, oczywiście ma to też znaczenie. Są lepsze i gorsze zanęty. Oczywiście ma. To tak jak, nie wiem, schabowy. Czekajcie, bo następny IC jedzie. To tak jak schabowy przygotowany, nie wiem, z wysokiej jakości mięsa przez super kucharza na świeżo, no to będzie inaczej smakował niż jakieś takie mięso ze słabej hodowli i źle przyprawione i źle przysmażone, no to i źle podane. No to wiadomo, że to jest różnica, więc są różne te zanęty, ale są ważniejsze rzeczy jak zanęta. A co myślisz o tym, żeby tam im już sypnąć dobrze? Czy myślisz, że nie ma sensu? W pół do pierwszej. Nie wiem, czy tam, ja bym inne miejsce wybrał. Albo tam inne bym, miejsce, tam nie? bym nie sypał. Ale co, takiego olina? Ja muszę też gospodarować się tym towarem, co mam, Michał. To mi powiedz, do której my... No jest Żebym- jakieś 2,5-3 godziny, nie? Słuchaj, mam wrażenie obcierkę. Dam jeszcze ochotkę, bo mówię Ci, no miałem wrażenie, że teraz była obcierka jakaś. Kamil S. Raz złowiłem szczupaka tak około 50 cm, a z brzucha wystawała mu kotwica od wielkiej blachy. Dało się wyczuć palcami coś wielkości algi trójki. Skubany dalej żerował. Dziadki, co nam wyjadają wszelkie maści ryby z łowiska, to niestety plaga. Co gorsza, uczą wnuków tego same zachowania. No całe szczęście już ci młodzi, jakby, nie wiem, to siła pewnie tego internetu, social mediów i tak dalej. Nie wiem, ja nie widziałem chyba takiego młodego wędkarza, który tam, wiesz... No coraz więcej typowo takich po świadomych mięsu, wędkarzy nie? jest. Coraz więcej świadomych wędkarzy.
Ja też nie chciałem mówić, że to dziadki, bo ja i młodych, i w średnim wieku wędkarzy widziałem, co zabierają i zabijają. Nie chciałbym też nikogo obrażać, no bo też ludzie mają, tak jak wspomniałem, no różne warunki życiowe Tak. i różne powody do tego. Niektórzy z niewiedzy, niektórzy z chciwości, niektórzy z obowiązku, czy tam z potrzeby, bo nie mają wyjścia. No ale tak jak też powiedziałem, są ludzie, którzy mają wypasione fury, przyjeżdżają i mimo wszystko ile złowi, tyle zabierze. No. Michał Bielawski. Adam, wyjmę zasady kropla dąży skały. Błagam i apeluję, abyś wrócił do nagrania, robić na swoim kanale. To czy łowisz ryby, czy nie, nie ma znaczenia. Znaczenie to ma, co mówisz i robisz. No bardzo dziękuję za miłe słowo. Ja tak jak wyczuliście, to tak mam trochę zniechęcenie po tym, co robiłem i jaki to miało odzew. Natomiast no coś przygotowałem. No. Parę razy, ja muszę wam powiedzieć, że w ogóle dla mnie ten rok to taki jest, czy tamten i ten też, ale taki no niezbyt jakoś szczęśliwy. To wszystko jakoś tak się słabo układa u mnie to wędkowanie. Nawet nie wiem, na tych filmach, jak gdzieś z Michałem pojedziemy, to kurde, to No ten rok jest specyficzny. często jest no, ten rok ciężko, po prostu specyficzny, jest tak. ciężko, żeby coś tam zrobić i ta pogoda szwankuje. W stosunku do zeszłego... Zobacz, zmieniłem No właśnie widzę. teraz na ochotkę i już jest trochę inny temat. Ale w stosunku do zeszłego roku ten rok jest naprawdę specyficzny. Tak, czy gdzieś nie pojadę na ryby, to zawsze coś jest, a to losowanie, a to wszystko tak się źle układa. Ja parę razy podchodziłem do nakręcania jakichś filmów, ale albo nie złowiłem ryby, albo złowiłem jedną, czy jakieś te ryby były małe, więc uznałem, że z szacunku dla widzów, no nie będę takich rzeczy publikował, no bo tam nie ma co oglądać, no myślę, że tak jak teraz możemy sobie pogadać, ja mogę odpowiadać na pytania, natomiast jakbym opublikował film jak nie nęcić, czy jak nie łowić, no to mnie takie filmy nie interesują. Jak nie łowić? Pokaż mi jak łowić, a nie jak nie łowić. Ja wiem jak nie łowić, no. Nie jechać z domu, nie wychodzić. Więc ja takich filmów no nie cenię i nie lubię, no. Ale przygotowałem materiał z Grand Prix Polski. Co prawda tam oszałamiającego wyniku nie zrobiłem na zawodach, ale na treningu miałem trening, gdzie miałem jeden z najwyższych wyników na brzegu, więc tam jest, myślę, że Michał większość puści z tego treningu, chociaż tam dosyć dużo tego materiału jest, no zobaczysz Michał, Jasne. to przygotowałem, no i przygotowałem też relację, ostatnio w ten weekend byłem na zawodach kołowych, gdzie złowiłem 47 kg karpi, amurów i też taki materiał przygotowałem i też jest u Michała, więc no coś się pojawi na tym kanale. Ja nie rezygnuję do końca, zastanawiam się jak to może inaczej ugryźć, ale na razie jeszcze jakiegoś mądrego pomysłu nie mam, tak żeby to trochę lepiej też dla Was, dla widzów wyglądało, a nie kamera na statywie. Lolololowski, wpadło coś większego? No to takie jak Nie, teraz, takie nie? malutkie leszczyki i krąpiki. Fanatyk wędkarstwa. Jak na stronie od marki Preston, jak stronie od marki Preston i nie oglądałem prędzej tego kanału, tak naprawdę szacunek za to, że można z Panem porozmawiać jak z kolegą, inni to aby patrzą się napchać, połamania, szacunek, pozdro. Dziękuję, pozdrawiam. Krzysiek, czy przed takimi mistrzostwami jeździsz wcześniej na taką rzekę i przygotowujesz się intensywnie? Pytanie o Mistrzostwa Świata To pewnie, jest. tak? Mhm. Nie chciałbym narzekać na nasze kochane PZW, ale jak ja bym decydował, może powiem jak ja bym zadecydował, jak to ode mnie zależało. Jeżeli widziałbym, nie trafiłem, jeżeli widziałbym kalendarz Mistrzostw Świata i Mistrzostw Świata, które są na Litwie, czyli Blisko, nie? ja mam tam bliżej jak pewnie do Szczecina, albo porównywalną drogę jak do Szczecina, to wyobraziłbym sobie, że ci moi zawodnicy, czyli z tego z mojego kraju, którzy będą nas reprezentować, kurczę, może oni chcieliby pojechać sobie na trening tam na tą wodę. No jest blisko. Przejście przez granicę nie jest problematyczne. Kraj nie jest jakiś, wydaje mi się, bardzo drogi do życia, więc być może na 1, na 2 treningi tacy zawodnicy chętnie by pojechali, nawet za własne pieniądze.
tak, pojechaliby, ja bardzo chętnie bym pojechał i moi koledzy z drużyny też by pojechali. I biorąc pod uwagę takie, nie wiem, no taką możliwość, porozmawiałbym nawet wcześniej z takimi zawodnikami, dałbym im szansę, żeby pojechali. Dałbym im szansę w sensie taką, że dałbym im wolny czas. A wyobraźcie sobie, że PZW ustaliło kalendarz zawodów federowych tak, że ja już jestem po jednych zawodach, które miałem 1,5 tygodnia temu. Za tydzień mam następne zawody federowe, później mam zawody okręgowe, później znowu zawody federowe Grand Prix Polski. W roku są 4 zawody Grand Prix Polski, z czego 3 są w ciągu, nie wiem, 6 tygodni. To sobie wyobraźcie, jaki to jest natłok. Ja wracam z tych Grand Prix Polski i jadę od razu w następnym tygodniu na Mistrzostwa Świata. Więc tak naprawdę nie ma kiedy pojechać na trening tam wcześniej. Ja taki idealny plan, jak ja zobaczyłem, gdzie są te zawody, mówię, jejku, jak blisko, jak będę jechał, to idealny plan jest taki, że tam pojadę, wyczaję sobie jakieś zawody miejscowe, nie wiem, w sobotę, w niedzielę, pojadę sobie, popatrzę i zostanę jeszcze poniedziałek i wtorek połowić, żeby to, co zaobserwowałem, przełożyć na swoje wędkowanie, żeby jadąc na te zawody na Mistrzostwa Świata, żeby już dobrać, żeby wiedzieć, jakie wędki, jakie zestawy, no bo mamy jakieś wyobrażenie, ale bardzo często to wyobrażenie na takich łowiskach nam obcych, no nie do końca się sprawdza, no bo nam mówią o zestawach 200 gramów, a ja na dzisiejszy dzień jestem, no nie wiem, no taki mam przeczucie, że tam większego koszyczka jak 100 gramów to pewnie tam nie założymy, no, czy 100, może 50, no, więc jeszcze 150, no to już te same wędki, ale 100 gramów, a 200 gramów to jest zupełnie inna wędka do takiego wędkowania, więc dobrze by było tam pojechać, ale no nie ma szansy kiedy, więc ja będę się starał, być może w którymś tygodniu, w środku tygodnia pojadę na 2-3 dni, zobaczę. Tomasz Dusza, jak łapiecie w całej Polsce, to zapraszam do powiatu koszalińskiego. Do czego? Do powiatu koszalińskiego. Ojejku, daleko. Elbrus Niedziela, Bydgoszcz. Wiele lat temu zrzut ścieków z zakładów mięsnych do Brdy. Największe okazy, a na brzegu bitwa na ciężkie przedmioty o każdą miejscówkę. Fidereło Team, dzisiaj coś większego wpadło? Niestety jeszcze nie. Jac, witam, jak w okolicach Malborka na Nogacie. Jak w okolicach Malborka na Nogacie z braniami karasi? Trafiają się? Panie Michale, dlaczego nie łowicie na niesamowicie rybnych kanałach w okolicach Elbląga? A jakie to są te niesamowicie rybne kanały? Ja to jestem na bakie trochę z Federem. W przyszłym roku wrócę, to będę wiedział więcej. Wczoraj byliśmy na kanale w okolicach Elbląga. Hejku, no mamy. kija zabierało i nic. ENDK, a jak myślicie, kiedy doczekamy się reformy PZW? Ja myślę, że nie doczekamy. Jakub Szugalski, cześć. Znaczy tu nawet nie chodzi o jakieś wielkie reformy, tu trzeba trochę, nie wiem, no, nie wiem, ja jakiejś wielkiej reformy to się nie spodziewam, myślę, że troszkę inne spojrzenie, być może ci co, i to pewnie jest główna przyczyna. Może jakby byli młodsi ludzie, wiesz, gdzieś tam w tych... Ja myślę, słuchajcie, bo też żeby nie było tak, że ktoś to odbierze personalnie i się na mnie będzie obrażał, to nie jest tak, że ja narzekam na PZW, ja mam bardzo dobrą, bardzo dobrą, no mam dobrą opinię ogólnie o PZW i o tym, jak działa powiedzmy ta nasza kadra na międzynarodowej scenie, jak PZW wspiera, no bo to na tle jakichś innych państw to nie wygląda źle, więc to jest duży pozytyw. Natomiast z tego, co się orientuję i tak sobie przypuszczam, sprawa wygląda tak. Ja reprezentuję akurat, jestem najbardziej zainteresowany Federem. Jest ekipa zainteresowana Spławikiem. W Spławiku są kategorie kobiet, juniorów, U15, U20, U25, seniorzy. Jest ekipa spinningowa z brzegu, jest zawody teamowe spinningowe. Nie wiem, są muszkarze, są rzutowcy, karpiarze i tych dyscyplin jest. Surfcasting nawet. Surfcasting, tak, metoda doszła. Więc jest trochę więcej tych dyscyplin i trzeba gdzieś je upchać w kalendarz, więc to jest po pierwsze, więc trzeba to jakoś mądrze poukładać. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że z tego, co się orientuję, to tak naprawdę to nie ma lasu rąk, jak
4 imprezy federowe robimy. Kto się zgłasza? Jest las rąk i trzeba robić przetarg, żeby takie zawody ktoś zorganizował. Tylko tam nie wiem, Heniek robisz, zrobić. No nie chce mi się. No weź Heniek, zrób u siebie. Dobra, no to mogę ci w tym i w tym tygodniu zrobić, bo mamy tam, nie wiem, kołowe zawody. I tylko w tym tygodniu albo ewentualnie w tamtym. I myślę, że to też z tego wynika problem, że no nie ma zbyt chętnych do organizowania zawodów takich ogólnopolskich. Organizator chciałby na takich zawodach zarobić. Co prawda wpisowe, tak jak teraz jest, wynosi prawie 500 zł od łebka na Grand Prix Polski. Ja tam do końca nie widziałem zestawień finansowych, jak to wygląda, czy to dużo zarabiają, czy to rzeczywiście idzie na pokrycie kosztów organizacji, nie wiem. No, ja sobie wyobrażam, że taki organizator powinien zarabiać na takich zawodach. No, organizuje, wkłada pracę, więc coś tam powinien zarobić. No. Ale jakoś ludzi nie ma chętnych. No, pewnie podobnie się robi zawody na 70 i na 150 osób, tylko 150 razy 500, a 70 razy 500, no to trochę inna suma wychodzi. Więc to też z tego wynika. Krzysiek, czy Adam łowił na Grębowie i innych łowiskach Podkarpacia znanych z Fidera? Czy zna tam to środowisko na przykład pana Stanisława Karwackiego? Znam pana Stasia, bardzo serdecznie pozdrawiam. Widujemy się z panem Stasiem na rybach, może nie widywaliśmy się, przynajmniej w ostatnich latach. Natomiast no, widujemy się gdzieś na targach, na pokazach i tak dalej, więc kojarzę wędkarzy z tamtych rejonów. Jeśli chodzi o Grębów, na Grębowie łowiłem, nie wiem czy to powiedzieć 2 razy, no byłem tam 2 razy. Raz to były kiedyś jakieś zawody Matrixa, takie metod federowe. To były moje pierwsze takie duże metod federowe zawody Matrixa. I 2 razy wygrałem sektor, tak, na pierwszych swoich zawodach na Grębowie. Taka ciekawostka. A drugi raz startowałem na Grębowie, jak 2 lata temu chyba były eliminacje do metod federowych mistrzostw świata i tam była jedna z eliminacji, to tam startowałem, 2 tury były i właśnie 1 turę też wygrałem sektor, a w drugiej turze już poszło mi znacznie gorzej, tam byłem 3 chyba w sektorze. Robert napisał, wyglądasz na niecałe 40 lat, tak szczerze. No nie, no mam 49, niedawno skończyłem. Hary, sorki, bo tu mamy komentarze, więc pewnie będą wracać do poprzednich jakby rzeczy. Hary, sorki, ale udowodnione jest, że najgorzej, najlepszej jakości jest ikra i potomstwo ryb średnich każdego gatunku. Nie wierzycie? To pytajcie choćby Adasia Tańskiego. No jak mówię, ja nie jestem ichtiologiem, ja podchodzę do tego intuicyjnie. No. Elwir Dziędziela. Metalowych wypykaczy zakazują przepisy. Musi być z tworzywa. W spinningu dopuszczalne są metalowe rozwieracze i szczypce do kotwic. A to ja nawet nie wiedziałem, że tak jest. Wiecie co, ja na chwilę zejdę, bo przybiję tylko 5, bo ktoś przyszedł. Dobra, spoko. Także przepraszam Was na sekundę. Poczekamy Dzień dobry. chwilę na Adama. Speedy, Nie, cześć, przepraszam. to jest Malbork, Adi pyta, tak, to jest Malbork. Mirosław O, to dawno Rozmanowski, temu siema. Kamil, A co, hej panowie, gdzie z tych łowicie rejonów? Malbork. No i dobra, i poczekamy chwilę na Adama i porzucimy do pytań. Fidyreu Team, dobra, na razie życzę dużych połowów. Już idę, Michał, do No Ciebie. wiem. Także muszę lecieć, bo tam nadajemy na live'ie. Dzięki. Robert Papuziński, Adama po mistrzostwach świata poproszę zdjęcie, Adama po mistrzostwach, dobra, to jest odpisanie na mój odnośnie komentarza z The White Fishing Stories. Adama po mistrzostwach świata z pucharem zaproszę. Kamil Rykowski, siemanko i pozdrowienia PS na Zezy już niedaleko. Słuchajcie, ja jeszcze Wam powiem a propos tam tych wywiadów, co tam pytaliście. Myślę, że ci wędkarze, którzy by tam chcieli coś się dowiedzieć a propos mojej osoby, moich startów, jakichś moich spostrzeżeń, doświadczeń i przeżyć, to zapraszamy na kanał Preston Innovations Polska na YouTubie, bo tam
są 2 podcasty, dwa ponad 2-godzinne podcasty, więc jak ktoś, nie wiem, gdzieś podróżuje i chciałby mnie posłuchać, no to tam jest kawał ciekawych przeżyć. Historii. Takich stories. Właśnie, fishing. Dorota Haja, uważam, że zanęta to baza oczywiście ma znaczenie, ale myślę, że główną rolę mają robaki, tak zwane mięso. No to tak najważniejsze jest. Bambo Florido, witam panowie, łowię finerem klasycznym, na kołowrotku mam żyłkę. Jak zminimalizować skręcanie się żyłki? No, bieg wsteczny. No według mnie najbardziej żyłka się skręca, jak się walczy z rybą i ryba z hamulca wyciąga żyłkę. Czy tak jak wędkarze widzę, odmierzają na kijkach żyłkę i zamiast otworzyć kabłąk, czy włączyć bieg wsteczny, no to po prostu poluzowują hamulec i na hamulcu wyciągają żyłkę. To jest, sami sobie wędkarze skręcają tą żyłkę. Czy jak walczy się z rybą i ryba wyciąga żyłkę, to też ta żyłka się skręca w tym momencie. Żyłkę też, no tak przy takim federowym łowieniu, no to potrafi też skręcić przynęta. Nie wiem, jak założymy przynętę, kastery na przykład są taką przynętą, które 2 kastery, jak się źle założy na haczyk i z dużej odległości się skręca, to jak nie ma jakiegoś elementu typu, nie wiem, jakiś krętliczek na zestawie, no to bardzo często też jest żyłka skręcona, ale to bardziej dotyczy przyponu, to bardziej jest skręcony i zniszczony przypon. Coś już tam mi nie działa. Więc no i myślę, że też prawidłowe nawijanie żyłki. Ja teraz ostatnimi laty to nawijam tak żyłkę, że i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ta żyłka była nawijana tak, żeby się obracała szpula, żeby nie było tak, że żyłka spada ze szpuli, tylko że się odwija szpula. Myślę, że to też jest bardzo ważne. I tyle, no na to zwracam uwagę. Robert, kiedyś, być może już niedługo, pojawią się filmy, jak cieszyć się na rybach, gdy nie biorą. I będzie to bardzo ciekawe. Krzysiek. Nie, no myślę, że ryb nie zabraknie. No, natura sobie naprawdę świetnie daje radę. To Patrz dzierżno. Krzysiek, Dawid Moska mówił, że na wyspach, na wędkarzy od nas patrzą podejrzliwie ze względu na to, że biorą ryby. Spotkałeś się z takim nastawieniem łowiąc za granicą? no Dawid tam przez wiele lat łowił i mieszkał, więc on na pewno ma lepsze rozpoznanie i tam lepsze patrzenie na to wszystko niż ja i więcej informacji. Natomiast z moich informacji tak, słyszałem o tym, bo jak rozmawiałem z Likerem, no to mówił mi, że był taki moment, jak Polacy gdzieś tam masowo na wyspy wyjeżdżali, no to mieli taką opinię, że nawet było napisane, że Polaków nie obsługują dane łowiska, no bo Polacy szli łowisko specjalne, złowił karpia i zawalił go w palnik i zapakował do torby, nie? Albo gdzieś tam cichaczem próbował tą rybę zabrać, więc słyszałem, że tak było. Niestety no, takie zachowania ludzkie były. Myślę, że teraz też się gdzieś tam takie coś zdarza. No ale z tymi wędkarzami, z którymi miałem przyjemność wędkować, no to nie wyczułem nawet przez chwilę żadnej niechęci. Więc czy z Lee, czy nie wiem, z Alanem Scotthornem, czy z Willem Raysonem, czy z chłopakami z góru, tam z Frankiem, czy z Mattem Godfreyem, czy z Jamesem, no to zawsze było na wesoło i było miło. X Bartek XX, nie zwiewa ci koszyczka pod tym prądem? Nie ma prądu, to tylko tak wydaje się. Nie zwiewa w sensie, że nie znosi koszyczka, tak? Bo Nie, tak, to wygląda jak ja bym łowił w takim, nie tak, wiem... patrz na kamerę, to wygląda jakby zapierdzielało w tamtą Nie, stronę. nie. Słuchajcie, jest wiatr. Jest wiatr, który gdzieś tam ściąga ten koszyczek. Ja staram się dosyć płasko zarzucać, żeby ten zestaw nie leciał lobem, żeby nie z plecionki, jak dojdzie mi do klipa, żeby się nie robił balon z plecionki, tylko ten koszyczek leci w miarę nisko wody i tam go stopuje i się ładnie żyłka prostuje. Ale tu nie ma żadnego uciągu. To mi Michał wyjaśnił, że ten odcinek malborski to jest ograniczony z jednej i z drugiej strony śluzą. O ile taki ten odcinek nogatu w tej dolnej części, no to duży wpływ na ten nogat ma
nie wiem, Zalew Wiślany, morze, wiatry, no bo tam wtedy tą wodę wpycha, to nawet zabiera. Nogat może płynąć pod prąd, czy jak go później ta woda wraca, no to mocniejszy prąd się robi, więc tam te ruchy wody są. Natomiast tutaj, no to ewentualnie jak gdzieś tam będzie jakieś śluzowanie na tych śluzach, które są, no to jakiś ruch może się wykonać, a teraz to ja mam wrażenie, jakbym w takim, nie wiem, no wielkim kanale powiedzmy łowił. Maniek, proszę o opinię Was o Preston Wędka Monster i Extreme Distance Feeder 4 metry 180 gramów. Szukamy cięższego feedera, lecz nie lubię zbyt sztywnych wędek. Jaką akcję ma ten kijek? My łowiliśmy na niego, nie? No łowiłem, gdzieś tam można zobaczyć jaką akcję ma, jak było łowienie na feder klasyczny na 100 metrach na przykład, albo na metodę chyba na 100 metrach, to właśnie tym 4-metrowym wędziskiem łowiłem, to możecie zobaczyć jaką ma akcję podczas zarzucania. Jak dla mnie ten kij w ogóle jakby to nie jest przesztywniony kij, to jest kij, który ma naprawdę przyjemną akcję, nie? No jeżeli, ja też tak uważam, tak jak Ty Michał, że on ma taką dosyć mocną tą akcję rzutową, że jak chcemy zarzucić zestaw, no to jest z czego pociągnąć. Ma mięsa tutaj w dolniku, że pociągniemy. To nie jest tak, że machniemy, a tam wszystko nam z tyłu zostaje, tylko no jest z czego pociągnąć. Ale z drugiej strony, jak się zatnie rybę, to, no, to też to ugięcie się robi takie progresywne tam, jak to mówią, to ugięcie jest. Więc no słuchajcie, no ma przyjemną akcję, tylko że z określaniem akcji, no to nie jest, nie wiem, wielkość majtek, że LK, XL i tak dalej. I możemy, czy rozmiar buta, że można komuś polecić dany rozmiar buta. Tylko akcja to myślę, że to jest taki indywidualny. Możemy przyjąć, na przykład ja nieraz mówię, patrząc na to, na przykład jak startuję w zawodach federowych, że ja używam dużych haczyków, bo mam na przykład haczyk numer 12, gdzie uwierzcie mi, większość federowców z Grand Prix Polski na haczyk numer 12 to patrzy jak na największy haczyk w swoim portfelu, a ja bardzo często takim dużym haczykiem łowię. Natomiast jak się rozmawia z innymi wędkarzami, to wędkarze mówią 12? No nawet Michał jak tam jeździł na te swoje ryby, daj mi duży haczyk, a ja mu dałem dycha. On mówi, ale ja chciałem duży, nie? Nie ma większych? Nie masz większych? No bo chciał 6 jakąś, czy coś takiego, nie? Albo ktoś tam 2 haczyk. Dlatego dla mnie duża jest 10, dla kogoś będzie inny haczyk duży. Czy, nie wiem, dla mnie ta wędka ma odpowiednie ugięcie, bo tak jak mówię, ja na takie wędki też patrzę, musi mieć akcję rzutową i ugięcie podczas holu. To są dwie rzeczy, na które zwracam uwagę, no bo wiadomo, bardzo przyjemnie, oczywiście jeśli łowisko na to pozwala, możemy holować ryby w łowisku takim, gdzie nie ma zawad, wędziskiem, które jest ładnie, ma płynne takie ładne ugięcie, ryba się bujnie, to wędka nam się mocno wygina, jak sobie zrobimy zdjęcie, no to ta akcja tego wędziska jest taka wygięta, no i super. Tylko bardzo często te wędki, które tak naprawdę bardzo mocno się uginają, no to jak trzeba zarzucić zestaw trochę dalej, no to ciężko jest to zrobić celnie i skutecznie. Po prostu ciężko i trzeba to wypośrodkować. A myślę, że ta 4, chyba to by taki, bym powiedział, to jest mój ulubiony model z tych wszystkich Monster Extreme'ów. No. Dorota H. W tym roku na całych kanałach jest słabo, wręcz bardzo słabo, jeżdżę od stycznia i żenada. Kolibri 6.8. Na wodach PZW brak kontroli wędkarzy. Wędkuję prawie 50 lat i byłem dosłownie 3 razy kontrolowany. Częstsze kontrole to mniej kłusownictwa. Kurde, No to my nagrywamy od 3,5 roku, nie wiem ile razy mieliśmy kontrolę. Raz albo 2 razy. No słuchajcie, no niestety tak jest. No, przepisy są takie, że wędkarzy może kontrolować tam wiele różnych organów, natomiast no, podstawowymi to jest policja. Policja wiadomo ma niedobór pracowników, więc mają lepsze rzeczy do robienia niż kontrola wędkarzy. Tak, kontrolują też oczywiście w ramach pewnie swoich możliwości, no ale mają też inne zadania do wykonania, więc to jest policja albo Państwowa Straż Rybacka. Państwowa Straż Rybacka to jest, nie wiem, to są służby, które nie podlegają PZW, nie wiem czy wiecie, to są służby, które podlegają, nie wiem, pod marszałka województwa, tak, czy urząd wojewódzki w danym, tak jak w Warszawie.
Więc to taka instytucja zatrudnia strażników. PZW nie ma jako takiej swojej Też straży, ma Jest tam społecznych. chyba bardzo mało w ogóle etatów na to jest, nie? Tak, na to jest mało etatów. Tak jak na Mazowszu, ja kiedyś rozmawiałem ze strażnikiem, no to on mówi, ich jest tam kilku. No. Na całe Mazowsze. Na cały okręg mazowiecki. No. A okręg mazowiecki to jest Mazowsze, nie wiem czy nie Łódź, Płock, Włocławek, więc tam naprawdę jest kawał wody, no prawie pod Mazury to sięga. No to można sobie wyobrazić, nie wiem, jak tam są 2 brygady, po 2 czy tam po, nie wiem, po 3 chłopa, no to nie są w stanie chłopaki tego upilnować, nawet jakby były największe koty w rejonie. No. Do tego jest społeczna straż, która no teoretycznie może coś tam zrobić, ale może tylko, nie wiem, jak jest z policjantem, czy z jakimś tam innym strażnikiem, no to ma jakieś tam pełniejsze uprawnienia i tyle, więc tak naprawdę można powiedzieć, że te nasze wody to są chronione prawie w ogóle. Nie są chore, no prawie w ogóle nie są chronione, nie? Są, To są właśnie- łowiska, są łowiska takie w niektórych okręgach. Stowarzyszeń. Tak, są stowarzyszenia, ale są takie okręgi, ja się spotkałem, nie wiem, no na przykład Tarnobrzeg, nie szukając daleko. W Tarnobrzegu na przykład kiedyś, no nie wiem jak teraz jest na Szymanowicach, ale był człowiek, który za te Szymanowice odpowiadał i on tam przyjeżdżał autem kilka razy dziennie. A tak byśmy to był chyba ktoś. No oczywiście, że był. To jest facet, który tam, ja na niego szeryf mówię, a on tam jak szeryf się zachowywał, to jego woda i on tam głosem nieznoszącym sprzeciwu tam rozkazywał co i jak trzeba robić, nie? Tutaj, tu nie wolno wjechać, tu nie wolno stanąć, tu trzeba takie i takie zasady zachować, proszę zezwolenie na wędkowanie i krótka piłka była, więc tak to działało, natomiast no wiele okręgów, nie wiem, nie stać, nie chcą. Słuchajcie, zarybienia to jest biznes, no co tu gadać, no. A podstawową takim wołaniem na zebraniach wędkarskich, wnioski od wędkarzy to jest więcej zarybiać. Tak. Więc tak się zamyka no kółko. Są też fanatycy, nie wiem, wędkarze, którzy mają swoją ukochaną rzeczkę, czy ukochany fragment rzeki, czy jakieś jeziorko, gdzie są prawie codziennie na rybach i też oczywiście zwracają uwagę na to, kto tam łowi, jak tam łowi. Jak trzeba, to podpowiedzą, a jak trzeba skarcić, to, no to też będą pilnować porządku nad wodą. W Błoniu przecież jak byliśmy, pamiętasz? No też Tak, też przyjechał byliśmy, facet tak, na no. motorku i... Mhm. A pan mnie nie zna? Ale mówię, no, Ja mówię, sobie- no przepraszam, no może nie kojarzę, może się spotkaliśmy. Ja tu sprawdzam karty, proszę kartę. A bardzo proszę, nie? Elbrzyd Niedziela, PESEL 7.6 najlepszym PESELem jest. Adrian K, cześć. Tomek Bielik, kiedy kolejne podcasty? Ja myślę, że po Mistrzostwach Świata. Zrobimy sobie podcast z Mistrzostw Świata. Kurczę, no mam nadzieję, że będę miał wam fajne rzeczy do opowiadania. Arek, co musimy wpisać w rejestr połowu? Okręg czy miejsce połowu? Bo przemieszczam się co godzinę. A to dobre. Wiecie co, to jest dobre pytanie? Nie wiem. Bo to nie ja wymyślałem wpisywanie. Ja w ogóle też może, jak nie ma więcej pytań, czy tam tych pytań jest na tyle niedużo, to ja może w parę możesz. zdań Mhm. powiem a propos rejestrów. Bo część wędkarzy obrusza się na myśl o rejestrach i myślę, że po części jest to słuszne. No to taki trochę jest niewykorzystany potencjał tych rejestrów. Natomiast jak te rejestry jakiś czas temu miały wejść, to ja słyszałem taką argumentację, że rejestry mają pomóc wędkarzom. Ja mówię, jak to mają pomóc wędkarzom? W jaki sposób? Przecież to jest... No ja pamiętam takie czasy, że nie trzeba było mieć rejestrów. I człowiek mi wytłumaczył to w ten sposób, że no wiesz, ustawa jest tak sformułowana, że musi być gospodarz rybacki, musi być eksploatacja rybacka na łowisku. No tak. Zgodnie z operatem, bo każde łowisko musi mieć sporządzony operat wodnoprawny i jak jest przyznana dzierżawa, no to ci, co mają dzierżawę nad daną, nie wiem, odcinkiem rzeki czy z jakimś zbiornikiem, no to muszą przestrzegać
wytycznych, które są zawarte w tym operacie rybackim. A w operacie rybackim są takie zapisy, że ile tam ton z hektara musi być, nie wiem, rocznie, czy w jakimś tam okresie czasu odłowione, ile musi być, jak to wygląda, pewnie jakaś struktura gatunkowa. Nie chcę się już tam w szczegóły zagłębiać, bo być może coś tam pokręcę, ale mniej więcej tak to wygląda. I tam jest napisane użytkownik rybacki, więc jeżeli każdy sobie pomyśli użytkownik rybacki, no to po prostu jest ekipa rybacka, mają siaty, nie wiem, jakieś wontony, czy jakieś inne narzędzia połowowe i po prostu pobierają te ryby z łowiska, nie wiem, z danego odcinka rzeki, czy z jeziora. I ta osoba, z którą rozmawiałem, mówi, słuchaj, tu chodzi o to, żeby przedstawić, jak będziemy na przykład rozliczać się z RZGW, czy teraz to są Wody Polskie, wtedy to był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, teraz są Wody Polskie, też są różne zarządy, jakieś tam regionalne, to my musimy wykazać, ile ryb zostało odłowionych, ile ryb i jakie gatunki zostały to łowiska zarybione, w jakie gatunki i tak dalej. Jeżeli będziemy mieli rejestry połowów, no to wiadomo, wędkarze odławiają też ryby. I jeżeli te rejestry połowów wędkarze będą uczciwie wypełniać, zwracać po roku, no to my będziemy z tego robić sobie jakieś tam, nie wiem, zestawienia i będziemy wiedzieli, że w tym roku tyle i tyle leszczy zostało na tym i na tym jeziorze złowione. Dlatego tam jest wpisane, że to jest takie jezioro, tyle i tyle leszczy, taka masa. I taka trochę mrówcza robota, ale można na tej podstawie Jakąś statystykę zrobić. Nie? tak, statystykę zrobić. Czy rzeczywiście takie statystyki są prowadzone? Tego nie wiem. Być może tak, no bo na przestrzeni mojego życia na przykład też powołuję się na wędkarski świat, ale myślę, że to było takie pismo bardzo opiniotwórcze i takie pismo, które zmieniło wędkarstwo, a szczególnie redaktorzy tej gazety. Nie mówię nawet o sobie, tylko mówię o Marku Szymańskim i o Jacku Kolendowiczu, którzy mieli wpływ na to, że to wędkarstwo jest troszkę inaczej odbierane i wędkarze są inaczej traktowani i też te zasady inne panują. Ja pamiętam, że kiedyś to prawie każdy okręg my robiliśmy, pamiętam taki materiał, ja nawet to przygotowałem. Nie pamiętam jaki to był tytuł, ale chodziło o to, że przedstawialiśmy mapę Polski i przedstawialiśmy okręgi, w których są łowione ryby sieciami i takie, w których sieci nie ma. To wtedy, słuchajcie, to na palcach, myślę, jednej ręki, jak pierwszy raz to przygotowaliśmy, nie wiem, który to mógł być rok, 2000, przed 2010 na pewno, 2002, 2003, 2005, jakoś tak, to w tamtych czasach, uwierzcie mi, prawie wszystkie okręgi PZW, które były, to miały ekipy rybackie. Tam wtedy prawie cała Polska używała sieci. Rybaczyła. Tak. Nawet była taka mapa, to ta mapa była cała czerwona. Tam były naprawdę rodzynki, jedynie okręgi, które nie miały sieci. Albo łowiły tam tylko gdzieś tam, nie wiem, w celach, o kurczę, tam mi perko z połowisku grasuje. Albo łowiły tylko w celach takich, tam nie wiem, żeby mieć materiał zarybieniowy i tak dalej. I po wielu latach to się zmieniło i tak naprawdę to niewiele okręgów teraz ma ekipy rybackie u siebie. Niewiele, naprawdę. Myślę, że na palcach jednej ręki byśmy znaleźli takie okręgi, co mają ekipy rybackie. Reszta nie prowadzi gospodarki jako takiej rybackiej, tylko nie wiem, jak to zostało wykorzystane, czy rzeczywiście te rejestry zostały do tego wykorzystane. Być może tak. Więc tak to wygląda. Krzysztof Beres. Zarybienia PZW. Czy jest pan zdania, jak ja, że po zarybieniu powinien być zakaz zabierania ryb przez około 2 miesiące? No jak najbardziej. To jeszcze zależy jakie zarybienia, no bo ja rozumiem, że to są zarybienia tak jak na wielu wodach są prowadzone, że na przykład, nie wiem, wpuszczane są karpiki kilogramowe, nie? I później to, co tam ktoś napisał przez ten miesiąc czy 2 miesiące odbywa się rzeź, bo te świeżo wpuszczone ryby biorą, a wędkarze w tym czasie mają używanie i mają swój najlepszy okres wędkowania w roku, nie? No oczywiście, że powinno być to zakazane, żeby chociaż część z tych ryb przeżyła. Patryk KKKK. Adam, wędka po prawej stronie nie przeszkadza Ci podczas zarzucania? Nie przeszkadza, chociaż też bardzo fajne pytanie, fajne spostrzeżenie. Nie przeszkadza, natomiast jakby był silniejszy wiatr, to można sobie wyobrazić, że jak ja wykonuję ten ruch wędką do tyłu,
robię to tak, żeby koszyczek mi z prawej strony wędki poleciał. I dla mnie ten wiatr jest wygodny, no bo przypon się układa też w prawą stronę, czyli mija mi wędkę. Jakby był bardzo mocny wiatr, długi przypon, to rzeczywiście ten przypon, który no jakbym wolno to robił, to rzeczywiście ten przypon nam przy mocnym wietrze potrafiłby się tak odgiąć, że mógłby tam gdzieś o tą wędkę zawadzać i mógłby przeszkadzać. Wtedy bym tą wędkę albo jakoś tam niżej umieścił, o na przykład tak, może nawet nie będzie Wam w kadrze zasłaniał zamku czy mostu pieszego. Mógłbym wtedy tak umieścić. I druga sprawa, gdzie ta wędka może przeszkadzać, to jest taka sprawa, że jak zarzucamy zestaw i na przykład ja tutaj, żeby doleciało do klinu, nie wiem, biorę za siebie wędkę albo bym brał do prawej, no bo chodzi mi o to, żeby się balon z żyłki nie robił. Ale nieraz jest tak, że chciałbym, nie wiem, czy zmienić lot koszyczka, właśnie dobrze ułożyć plecionkę, no to nieraz tą wędkę ułożyłbym na prawo. I zdarzało mi się, jak miałem tak tu wędki gdzieś tam na zawodach, 6 wędek na przykład ustawionych, że jak zrobiłem ten ruch, to gdzieś tam uderzyłem wędkę o wędkę. To takie coś się zdarzało. Ale dzisiaj mi nie przeszkadza. Robert, wieloma jeziorami, odcinkami rzek jak Wisła zarządzana przez... Jeszcze raz. Wieloma jeziorami, odcinkami rzek jak Wisła zarządzana jest przez przedsiębiorstwo rybackie Jacka Kaczmarskiego. Wiele akwenów jest wyłowionych przez jego rybaków. Czy nie powinno to być zainteresowaniem ABW? Nie wiem, nie znam pana Jacka, ja innego Jacka Kaczmarskiego kojarzę, to na pewno nie ten, bo ten już by nie prowadził gospodarki. Tamten śpiewał i grał na gitarze i to był leworęczny. Więc nie wiem, jak działa pan Jacek, czy zgodnie z prawem, czy nie. Myślę, że działa zgodnie z prawem. No, polskie prawo jest takie, że nie wiem, no, ma facet na pewno na te swoje jeziora, które użytkuje, ma podpisany jakiś tam operat wodnoprawny i działa pewnie zgodnie z operatem. Jeżeli ktoś by mu zarzucił, że odławia za dużo, czy czegoś nie spełnia, no to pokazuje papiery i tam na 100% się będzie wszystko zgadzać. Więc nie wiem, no a jak ktoś ma jakieś podejrzenia, to najlepiej zgłosić, gdzieś to zgłosić, no donieść. Nie wiem, czy do ABW, bo to nie wiem, czy do tego jest ta agencja przeznaczona. Arek, tych panów do kontroli jest 7, od Wyszogrodu do Włocławka. A, no właśnie, i od Wyszogrodu do Włocławka. No to 7 to dosyć dużo, ale ciekawe, czy to jest tylko na Wisłę. A propos, nie wiem, czy tych panów, natomiast jak byłem kiedyś w Płocku, pojechaliśmy na trening, to spotkałem się z takim bucem strażnikiem. Jak mnie teraz ogląda, to go nie pozdrawiam. No buc, słuchajcie, no buc. Najpierw, żeby namierzyć wędkarzy, latał dronem. Co jest fajne. Przyjechał, chciał być skuteczny, okej, nie? Latał dronem. To nawet kolega mówi, ty, dron lata. Ja mówię, albo ktoś kręci film, a on mówi, strażnicy nas jakoś namierzają, czy coś. A my tam pojechaliśmy sobie potrenować przed zawodami. No to sobie wyobrażacie, no pojechali faceci, siedzą na koszach, no przecież ja nigdzie mu nie ucieknę. No przecież nie zostawię tego mandżuru, pokrowców, samochodu, no gdzie mu ucieknę? No nie ma nawet, tam nad wodą nawet nie było gdzie uciekać. Wpada na to stanowisko jak jakiś Rambo na akcję w Wietnamie. Prawie nas zglebował tam. Naprawdę, no to w ogóle jakiś szympans, dzikus, no. Jak zglebował? Nie no, śmieje się, no taki, wiesz, tu karty, tu, nie ruszać się, kurna, kontrola. No wiesz, no zachowajmy jakąś tam powagę. Dobra, spokojnie, no mam w torbie, zaraz panu podam. Już, szybko. Ja mówię, no pan poczeka, no zestaw zwinę. A on już musiał mieć te dokumenty, bo chciał następnych chyba kontrolować. Podszedłem do torby, dałem mu wypełniony rejestr, kartę, wszystko. Spojrzał na rejestrację, no ale to wiadomo, rejestracja warszawska czy podwarszawska wielu ludziom się nie podoba, to już też zauważyłem. No i szuka, co tu by jeszcze. Proszę posprzątać stanowisko, bo musi pan zostawić to stanowisko w takim stanie, znaczy musi być czyste, jak pan odejdzie. Ja mówię, no przecież to jest czyste. I tu miałem za sobą butelkę po piwie. No. Tą butelkę pan posprząta. Ja mówię, proszę pana, tam jest worek ze śmieciami, ja wszystko po sobie sprzątam. Ja sprzątam po wędkarzach, nawet wszystko sprzątam, ja tą butelkę sprzątę. Nie, teraz proszę ją posprzątać.
No słuchaj, no facet mi groził, jak nie posprzątam tej butelki, że mi mandat dano. Naprawdę? Tak, dlatego go nie pozdrawiam, no. Styrał mnie wtedy jak dzieciaka. Ja żałuję, że się ugiąłem, bo co on mógł mi zrobić, ale już nie chciałem z nim dyskutować i musiałem wstać i tą butelkę iść. No, teraz jest okej i poszedł sobie. Także tego pana nie pozdrawiam, resztę bardzo serdecznie pozdrawiam. Kadzik, gdzieś panowie, jak samopoczucie. Bardzo dobrze, chociaż mogłyby leszcze starło wrzucić. Jerzy Jamrozik, cześć. Robert Papuziński, ja w rejestr wpisuję trening albo zawody, tylko od 25 lat ryby z nadwody nie zabrałem. Czy rejestr ma w ogóle... Nie, no ja w rejestrze jak wpisuję, bo też było pytanie o to, co tam wpisywać. Ja w rejestrze wpisuję po prostu datę i łowisko, na którym łowię. No tak, ale czy rejestr ma w ogóle sens, jak ryb nie zabierasz, nie? Mm, Ja sobie kiedyś o tym myślałem, że na przykład według mnie rejestr powinien być uzupełniony po zakończeniu łowienia, że ryby zabierasz. Jak już coś. no ma to sens, Michał, co mówisz, ma to sens. Skończyłeś, zrobiłeś, nie wiem, 10 kilo leszcza, no to sobie po zakończeniu łowienia, nie wiem, siadasz do auta, wpisujesz, że łowiłeś tu i zabrałeś 10 kilo leszcza, tak? A jak nie zabierasz, no to po co masz napisywać? No jakby po co w ogóle komu takie dane są potrzebne? I potem co oddasz? Rejestr, gdzie po prostu masz pisane, że byłeś 150 razy na rybach? No tak, no ma to sens, co mówisz, ma to sens oczywiście. No. Chyba, że chcą prześledzić, gdzie na ryby jeździsz. Ma to sens, no bo do tego tak... No do tego służy rejestr, tak? Tak jak mówisz, no do jakby powiedzmy, nie wiem, no monitorowania, ile ryby jest zabierane z danej wody, no statystycznie. Jak nie zabierasz, to po co masz to wypełniać, nie? Kunadero Dyrektor, witam późno, ale zawsze. Fider Carp Silesia, witajcie, mam przerwę w pracy, to przyłączam się do waszego wędkowania. Redaktor 29, pytanie, jakich koszyczków używać Prestona na żwirowni? Głębokość do 6 metrów przy klasyku. Czekajcie, przelecą chyba samoloty, bo tu jakieś takie... Chyba coś nam się tu szykuje. Ja na razie słyszę odgłos. Patrz, idzie, białe takie. Co to jest? Nie, to nie, nie wiem co to jest. Ale ty widzisz, co to jest? No widzę, ale to nie jest To musi samolot. być samolot, no to przy tak głośno idzie. Może. Słuchajcie, przez moment myślałem, że to jakieś UFO będzie, naprawdę, bo to... Chyba tak. No to jakiś myśliwiec na 100%. Michał, teraz widać, Tak. że to taki Aha. kształt myśliwca ma, nie? Tylko samodzielny tym razem myśliwiec idzie. Jakich koszyczków używać Prestona na żwirowni? Głębokość do 6 metrów przy klasyku. Kurde, Już zarzucę zestaw. wleciał mi ten do nosa. O, jakiś owad. Zarzucę zestaw i mówię już, co myślę na ten temat. Ty miałeś w piciu, a mi do nosa wleciał. Dla mnie takim podstawowym koszyczkiem na takie głębokie łowiska to jest koszyczek tak zwany open window. Tej budowy koszyczek, on ma z boku okienko. Akurat te koszyczki jeszcze mają tutaj też otworki. Dzięki temu woda tam no, lepiej dostaje się do zawartości, łatwiej można tą zawartość opróżnić, ale też taki koszyczek więcej gdzieś tam pozostawia smugi podczas opadania. Nieraz to bywa dobre, więc ten model. Ewentualnie model tak zwany solid, czyli tutaj ma tam ze 3-4 otworki tylko, a i jest zabudowany. Więc tego typu koszyczki, typu open window, myślę, że to jest podstawa. Podstawowy dla mnie koszyk. Ale nieraz się zdarza w takich głębokich łowiskach, że warto gdzieś tam w tej wodzie zasmurzyć, jakąś chmurkę zrobić, żeby te ryby, czy tam spowodować, żeby przynęty wypadły z koszyczka i luzem opadały, żeby te ryby w tej głębokiej wodzie no, sprowadzić do dna. Ja wtedy, tak jak teraz, też łowię tego typu koszyczkiem. To jest koszyk bullet. On ma obciążenie tutaj. No jak można sobie wyobrazić, jak on wpadnie do wody, to on spada w ten sposób. Jeżeli zawartość tego koszyczka jest naprawdę bardzo lekko uciśnięta albo jest dosyć mokra zanęta, to podczas opadania tu jest taka siła się robi w tym, znaczy tu taka siła oddziaływuje na wnętrze tego koszyczka podczas opadania, że bardzo często ta zawartość
przynajmniej w części gdzieś tam z tego koszyczka wypada. Pozostawia w wodzie smugę, przynęty wypadają, luźno opadają, więc to są moje, powiedziałbym, 2 takie podstawowe modele, które bym wykorzystał. Dorota H., czy uważasz, że leszcze powinny mieć wymiar ochronny? Kiedyś było sporo leszczy, a teraz jest dużo małych. Ale w wielu krajach chyba mają, co? Czy nie? Górny na przykład. Ja bym apelował o rozsądek wędkarzy, to jest po pierwsze, ale nie wiem, do tego to nie mogę apelować, bo to mogę sobie co najwyżej koniowi zameldować. Myślę, że dobrym pomysłem powinien raczej mieć, nie wymiar ochronny, tylko górny wymiar ochronny, bo to nie chodzi o to, żeby chronić te małe leszczyki, tylko żeby chronić duże leszcze. Ja bym w tym kierunku szedł, więc też znam kilka łowisk, gdzie tam są górne wymiary ochronne i tam populacja ładnych leszczy ma się dobrze. No. Po prostu, żeby chronić, nie wiem, leszcze powyżej 50 cm. Na przykład, nie? Michał Bielawski. Adam, czy długość podbieraka? Sekunda. Pendolino jak coś, nie? Czy długość podbieraka dobiera się do długości wędki? Kiedyś słyszałem o takiej zasadzie, ale nie pamiętam, czy proporcjonalnie, czy wprost proporcjonalnie. No oczywiście, że długość podbieraka ma związek, musi mieć związek z tym, jaka jest długość wędki. Chodzi o to, że jak podbieramy rybę wędką, nie wiem, 3-metrową, no to jesteśmy w stanie tą rybę w miarę blisko brzegu podciągnąć. No i możemy nawet takim, nie wiem, 2-3-metrowym podbierakiem tą rybę podebrać. Natomiast jak się łowi wędką, nie wiem, 4-metrową, no to bardzo często ten 3-metrowy podbierak, no to nam może ręki zabraknąć. Dlatego się stosuje dłuższe podbieraki, więc im dłuższa wędka, tym dłuższy podbierak. Ale jeszcze przy wyborze długości podbieraka myślę, że jest bardzo ważne po pierwsze, jak jest głęboko przy brzegu, no bo nawet jak mamy krótszą wędkę, a na przykład jest bardzo płytko przy brzegu, no to ryby duże, które chcemy podebrać, one niechętnie podchodzą pod brzeg. Wtedy je trzeba troszkę dalej od tego brzegu na tej głębszej wodzie podebrać. To jest po pierwsze. Po drugie, no tak jak ja dzisiaj tutaj wędkuję, wy tego nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć, ja tu przed sobą mam takie poletko sałaty. Więc jak ja bym miał krótki podbierak, a miałbym dużego, nie wiem, leszcza, czy lina, czy karasia, no to ciężko mi by było tego karasia podebrać tak, żeby on się tutaj gdzieś nie zaplątał w tą zieleninę. Mam 4-metrowy podbierak, który myślę sięgnie już na tą głęboką wodę i tam pewnie mógłbym tą dużą rybę podebrać. Więc to, co jest przy brzegu, jak jest głęboko, jaka jest długa wędka, ja na to szykuję podbierak. Oczywiście nieraz się podbiera ryby takie, nie wiem, na zawodach się inne ryby podbiera niż podczas łowienia prywatnego. No, na zawodach bardzo często wędkarze podbierają prawie każdą rybę, nie wiem, większą jak dłoń, czy taką za zegarek, czy jak się łowi na przykład płotki na tyczkę, no to w ogóle wędkarze nawet każdą płotkę podbierają, żeby tam ten zestaw się nie splątał, jakby haczyk się wypiął z pyszczka ryby, przy podnoszeniu tej ryby. Więc no do takich rybek no nie musimy patrzeć na to, co tam jest przy brzegu, no bo można powiedzieć, że możemy w miarę bezpiecznie przez te roślinności czy na tą płytką wodę rybę wyciągnąć. Ale jak jest ryba duża, waleczna, kurczę, no to trzeba na to też zwracać uwagę, jakie te ryby się łowi. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem. Chyba tak. No. Elbrzych Dziędziela. Bydgoszcz nie sieciowała i nie sieciuje. Wisła w Bydgoszczy należy do Torunia, a tam siaty śmigają w opór. Robert, to prawda co mówisz, ale wiele akwenów jest obstawione siatkami i to 30 metrów od brzegu oraz przy ujściach i to jest ewidentnie nieprzepisowo. To jest dramat, ponieważ byłem na wielu akwenach w Polsce. No tak, słuchajcie, to nie jest tak, że ja bronię. W ujściach, nie? To nie jest tak, że ja coś bronię, jakiejś idei, czy nie wiem, chcę kogoś usprawiedliwiać. Mówię, że to, co było kiedyś, a to, co teraz jest, to jest troszkę lepiej, myślę, jeśli chodzi o sieciowanie. Jeśli mówicie, że są sieci gdzieś na ujściach, czy w jakichś tam jeziorach, czy zbiornikach, to niekoniecznie muszą to być wody PZW. Albo ktoś, kto to pisze, jest akurat z tego okręgu, co mówiłem, że na palcach jednej ręki możemy przeliczyć, że tam dochodzi do łowienia sieciami takiego przemysłowego. Jak ktoś z Was nie był nigdy, to powiedzcie sobie, przyjdźcie sobie gdzieś na Zalew Wiślany. Jak zobaczycie, to może sobie to stwierdzicie, że nigdy nie widziałem tylu siatek na oczy. Tak? Łas.
Tam to te płytkie partie, jak ta woda, jak ta ryba już jest, to boż. Siatka na siatce. Robert Papuziński. Rejestr jak oddajesz, to idzie do śmieci. Co 10-20, co 10-20 jest przeglądany, by policzyć ilość statystycznie wybranych ryb. Moim zdaniem PSW nie ma pojęcia o faktycznym stanie rybostanu, tylko na zawodach widać. Znaczy w ogóle z tym rejestrem też jest ciekawe, bo ja pamiętam, że kilka lat wstecz, to co roku, jak kartę się opłacało, to zawsze chcieli ten rejestr. Ale już tak myślę, że od 2-3 lat już nikt ode mnie tego rejestru nie chciał, jak opłacałem kartę. No widzisz, nie chciał, bo może byłeś 19, a nie 20. Chyba, że. Albo 35. Chyba, że. Słyszeliście może, czy coś się dzieje na kempkach i na kanale elbląskim? No na kanale elbląskim były zawody w weekend, to nie wiem, chyba 4 kilo wygrało? Na Elbląg, tak? Znaczy na rzece Elbląg. Także kiepko, a w kempkach mało się dzieje. Ja 2 dni temu słyszałem, że leszcz po całym Nogacie chodzi i się trze, więc pewnie nic się nie działo. Egzotyczny zakątek pyta, a po co wpisywać? Po to, żeby nie dostać mandatu niestety. No. No tak. No. Maniek, ale pan Adam mówił, że na zawodach też musisz wpisać w rejestr. Musisz wpisać w rejestr na zawodach? Musisz uzupełnić, nie? Rejestr na zawodach. Kurde, ja nie pamiętam, czy raczej nie wypełniam na zawodach. Nie wiem, Mało to tego, ja wam powiem, ja nie wypełniam, bo najczęściej jak łowię na zawodach, to łowię na zawodach w okręgach, z których nie mam jako takiej opłaty wniesionej, tylko na przykład startuję w Grand Prix Polski, tak jak teraz w Szczecinie startowaliśmy i ta nasza opłata startowa obowiązuje podczas czwartkowego treningu, piątkowego treningu oraz podczas 2 dni zawodów i my nie dostajemy żadnych W rejestrów. sumie tak, no bo wy opłacacie jakby u organizatora, tak, Tak. jakby, i wam nie daje nic. Nie mamy, no ale mamy zezwolenie, żeby wędkować na tym odcinku. To nawet pewnie jakbym poszedł wędkować, nie wiem, na inny odcinek nawet tej samej rzeki, to by mnie strażnik mógł zawinąć, czy tam dać mandat za to, bo mamy zezwolenie, ale nie w tym miejscu. Rozumiem. No taki jeden z większych. Niedużo mu do żerańskiego brakuje. Kolibry Z mojej strony nawet się świeci w słońcu. Kolibry 68. Miło było z wami powędkować na jednej rzece. Pozdrawiam, ja już kończę na dziś. Pozdrawiamy. Krzysiek. Jak Adam ocenia sposób organizacji okręgów PZW? Czy nie jest tego za dużo? Normalne jest to, że w jednym małym mieście są 2 rzeki należące do 2 różnych okręgów. Nie łatwiej na województwa? Masz jakieś zdanie na ten temat? Wiecie co, znowu się wdajemy w jakąś tam politykę. Ja nie chciałbym, naprawdę, jestem członkiem PZW, członkiem kadry i nie chciałbym, żeby ktoś tam mi z tego Ale ja powodu... ci powiem, że tak na przykład na logikach, jak sobie nieraz o tym myślę, no to... Znaczy ja powiem o logice i sobie wyciągnijcie z tego wnioski. To by rzeczywiście było wygodne, nie wiem, bo tam ktoś powiedział na województwa, tak? No to jeden by powiedział na województwa, ale też są rzeki, które płyną przez różne województwa. Także też ktoś by powiedział, kurde, a dlaczego ta rzeka nie jest cała, a dlaczego to? Więc zdaję sobie sprawę, że nie da się wszystkim dogodzić, a to nie jest tak, że okręg sobie wymyślił, a ja mam rzekę od tego mostu do tego mostu, a ty masz rzekę od tego do tego. No tak. Tylko to, co wspomniałem, wodami w Polsce, tymi powiedzmy rzekami i zbiornikami zarządzają Wody Polskie. No i Wody Polskie podzieliły, nie wiem, rzeki właśnie na jakieś tam obwody rybackie, bo tak to się fachowo nazywa, obwody rybackie. No i te obwody rybackie, do dzierżawy tych obwodów rybackich można przystąpić z jakąś tam ofertą. Jak jest moment taki, że te obwody rybackie są wystawione do dzierżawy, no to można wystąpić. Myślę, że nawet, nie wiem, Heniek z Józkiem, jak mają siano i mają głowę i przygotują dobry operat rybacki, nie wiem dokładnie jak to jest, czy mają jakieś tam stowarzyszenie, też mogą wystąpić, żeby jakiś tam obwód rybacki objąć. No jeżeli są obwody rybackie, nie wiem, na Wiśle, czy na Odrze, na tych dużych rzekach, pewnie małe rzeczki, no to są, jedna mała rzeczka to jest jeden obwód rybacki, ale problem jest na tych większych rzekach, no są podzielone jakieś tam obwody i zdarza się, że, nie wiem, 2 czy 3 obwody ma na przykład okręg mazowiecki, ale już później ma, nie wiem, okręg
Toruń czy jakiś inny okręg, więc myślę, że tu może być problem, ale te granice okręgów czy tych obwodów rybackich no nie zgadzają się ani z granicami województw. Czekajcie, coś tutaj nie ma. Nie zgadzają się z granicami województw. No i tak to niestety wygląda. No. A jeśli chodzi o liczbę okręgów, no to ta liczba i tak się zmniejsza, bo niektóre większe okręgi wchłaniają te mniejsze okręgi. Ale jakbyście zerknęli, to bardziej odpowiada powiedzmy tym komunistycznej liczbie okręgów niż liczbie województw, które teraz są w Polsce. No bo kiedyś było 49 województw w Polsce. Nie wiem, czy pewnie wielu wędkarzy to pamięta. I wtedy był taki podział, że no wszystkie miasta wojewódzkie, bo te 49 województw, no to były miasta wojewódzkie i takie miasta, nie wiem, jak Toruń, Warszawa, Ciechanów, Zabrze pewnie, nie wiem, czy był, Nie wiem, ale no, wiem, o co ci czy chodzi. Katowice, czy jakieś takie, no każde miasto takie wojewódzkie, no to było przy tym PZW. Później zmienił się ustrój, zmieniło się ustalanie tych województw, że nagle powstało 17 województw, już nie ma województwa bydgoskiego, nie ma województwa toruńskiego, tylko jest kujawsko-pomorskie na przykład. A ta struktura wędkarska się nie zmieniła tak do końca. No, ja myślę, że nie wiem, no. Nie, tutaj nie będę, to nie namówicie mnie, dlaczego tak jest. Ja na ten temat się nie wypowiadam. Mam kiedyś- swoją teorię, ale nie głośno Ale tego nie ja na powiem. przykład kiedyś gdzieś czytałem, słyszałem tam czyjąś opinię, no to na przykład jak jest to porozdrabniane, no to ciekawe, czy w ten sposób nie jest jakby prościej zadbać o niektóre wody i na przykład To w związku też, z tym to- jest tych perełek ileś tam, nie? Jakby, wiesz o co chodzi? Jakby na Tak, przykład, tak. To jest argument za, oczywiście. jakby tych nagle PZW było, nie wiem, 5 razy mniej, no to takie jedno PZW miałoby do zarządzania 5 razy więcej wód niż ma aktualnie, nie? Tak, to jest. Więc ciekawe, czy nie iść może w drugą stronę, skoro na przykład jak stowarzyszenia, które mają 1, 2, 3, 4, 5 wód, potrafią zadbać o nie super, nie? No to mówię, no to jest... Słuchajcie, nie wiem dokładnie jak to jest w Anglii, ale jak kilka razy tam wędkowałem, no to na przykład było tak, że szliśmy już nie mówię o łowiskach takich typowych komercjach, tak jak u nas jest na komercji, po prostu płaci się za wstęp i tyle. Ale pojechaliśmy, nie wiem, nad kanał, czy nad rzekę Trent. No u nas to by był obwód rybacki zarządzany przez jakiś tam okręg wędkarski w danym tym mieście i tyle. A to wyglądało tak, że na przykład byliśmy nad jakimś kanałem, łowiliśmy płotki, jakieś tam leszczyki, takie rybki, hybrydy i ja mówię, słuchaj, ja tu nie mam zezwolenia, nie przejmuj się, przyjdzie taki pan. I codziennie szedł facet i się kupowało dzienne zezwolenie. I on przychodził do nas, ilu wędkujecie? No tam 2 wędkujących, to tyle i tyle. Wypisywał kwit i szedł dalej. I innego wędkarza. Nad rzeką. Tak, czy na tej rzece Trent to akurat tam było tak, że tam przez internet to działało Okej. i się zgłaszało przez internet, że będziemy na tym i na tym odcinku wędkować. To odcinek należał, tak jak ty mówisz, do jakiegoś tam stowarzyszenia. Mało tego, to stowarzyszenie to miało tam swoje zasady. Na takim odcinku rzeki Trent, wyobraźcie sobie, nie wiem, Wisłę czy Odrę, gdzie są ponumerowane stanowiska. Normalnie są stanowiska, wbite paliki, numer stanowiska jest. I nie wiem, to stowarzyszenie, nie wiem nawet ile tych, czy oni mieli 100 stanowisk, czy tych stanowisk było 500. No my tam byliśmy, to było kilkadziesiąt powiedzmy, na pewno tych stanowisk. I to było tak, że tam w regulaminie, że można wędkować, w ogóle żeby wjechać na teren rzeki, był wjazd, była brama, ale na teren rzeki mogą wjechać tam jedynie członkowie tego stowarzyszenia. Oni mieli klucze do bramy. Takie coś było. Ci co inni to stają przed bramą i wzdłuż rzeki ganiają. To było po pierwsze. Po drugie, ludzie spoza stowarzyszenia nie mogą stawać na stanowiskach od 1 do 10. Zakaz to jest tylko dla ludzi ze stowarzyszenia, czyli żeby było tak, że ktoś opłacił, nie wiem, roczną, jest z rejonu, opłacił i on ma tam iść i żeby zawsze dla niego miejsce było. To jest po pierwsze.
A po drugie jeszcze tam był taki przepis, że na innych miejscach, na pozostałych tych miejscach nie można tych miejsc zajmować wcześniej niż na przykład od godziny 6:30. Więc jak miejscowy chce iść na miejsce numer 50, to musi, żeby być pewnym, że je zajmie, to musi przed tą 6:30 je zająć. Więc tam ci ludzie ze stowarzyszenia, którzy no, należą, pewnie jakoś działają, nie wiem, sprzątają, pomagają, czy chociażby wnoszą takie opłaty, pewnie jakieś tam mają większe roczne, no to oni mieli jakieś tam przywileje. Ci, co przyjechali, tylko mogą kupić dzienne zezwolenie i zajmować miejsca według tych wszystkich reguł. I tyle, tak to wygląda. I polscy wędkarze mogliby dążyć do tego, zlikwidujmy PZW i nagle by się okazało, że jak zlikwidujemy PZW, to nie będzie wielkiego okręgu jakiegoś tam, nie będzie następnego wielkiego okręgu, tylko danym odcinkiem rzeki będzie się zajmował Heniek z Józkiem, tu będzie zajmował się ten pan, co już nie śpiewa i jemu podobni. I może być, myślę, że Może być różnie, nie? tak, na wielu łowiskach może być lepiej, ale Może myślę, być że gorzej. jakby tak łącznie na to popatrzeć i to, co jest, jak jest skonstruowane prawo w Polsce i jak Polacy do tego podchodzą, to myślę, że to byśmy marzyli o czasach, żeby jednak może to PZW nie było takie złe. Tak mi się wydaje, nie wiem jak to będzie, no bo jakby wyobrażam sobie taką sytuację idealną, jakby danym odcinkiem rzeki czy danym jeziorem zarządzali, nie wiem, pasjonaci, tacy ludzie, co naprawdę chcą, żeby to jezioro, w tym jeziorze były duże ryby, żeby było czysto, no to będą super łowiska, ale coś za coś, no bo będziemy musieli, żeby na tym jeziorze wędkować, zapłacić. Inne jezioro w tym samym teraz obecnym okręgu już na przykład ktoś inne stowarzyszenie się tym zajmuje. No to w tamtym stowarzyszeniu następne pieniążki trzeba zapłacić. I nagle te nasze opłaty też myślę, żeby troszkę inaczej wyglądały. Tak mi się wydaje. Dla tych wędkarzy, którzy są sporadycznie, kilka razy w roku nad wodą, to być może to się może okazać, że to by było tańsze, bo zamiast płacić, nie wiem, 300 czy ileś za tą kartę, czy 400, to on pojedzie 3 razy w roku, zapłaci nawet po te 5 dych, 150 ma w kieszeni, czy 200, nie? Ale jak już ktoś jeździ, nie wiem, 3 razy w miesiącu, no to już być może warto te 300 raz zapłacić i cały okręg mieć do dyspozycji. No, ja jestem pod wrażeniem, to nawet Michał, co wczoraj gadaliśmy o okręg Elbląg, ile wy macie różnych tych wód, No to jest typu sporo, właśnie tak. Noga, tu kawał, czy nie wiem, no te rzeczki mniejsze, no jeziora, no jest, macie gdzie tutaj wędkować. No są okręgi na pewno, które mają i wędkarze, którzy mają mniejszy wybór. Patryk Napierkowski. Panie Adamie, czy jak łowię na bata 6 metrów, to tyczka po prawej stronie może przeszkadzać przy rzutach? Ojejku, poczekaj. Czy jak łowię na bata 6 metrów, to tyczka może przeszkadzać po prawej stronie przy rzutach. no to zależy jak kto zarzuca zestaw. Czyli rozumiem, że pan jest leworęczny, jak tyczka po prawej stronie. Nie wiem. No to zaraz zarzucę, bo ja tak jak mówię, ja podczas zarzucania Dobra, czekaj, tu na kępkach słabizna piszą. muszę się sfokusować. Kamil się pyta, co będziemy jeść na obiad. Kamil, nie wiem co, nie pamiętam jakie jest menu w bistro na fali, także nie wiem jeszcze. Ale obiadek coraz bliżej. Dobra, Michał, ja zarzucę i może bym, tak jak mówiliśmy, trochę tutaj donęcił. No spoko. No, live jeszcze będzie trwał coś pomiędzy 1,5 a 2 godziny, nie? No to jeszcze jest czas, żeby na koniec chociaż coś tam dorzucić. To też możemy o tym nęceniu poopowiadać, bo tam było pytanie. Ale czekaj, coś jeszcze miałem odpowiedzieć. Już mi, kurde, powiedziałem, że podpowiem jak zarzuca, już mi No pytanie było, jak łowię na bata 6 metrów, to A, tyczka 6 po prawej metrów. stronie. Ja dlaczego powiedziałem, że ktoś jest leworęczny? Poczekaj. A nie, kurde, już widzisz, dawno na tyczkę nie mówiłem. Nie, to jest praworęczny, bo z prawej strony wędka. Dobra. Czy będzie przeszkadzać? To zależy, no bo jeżeli ktoś... No bo na bata zarzucamy albo spod siebie, albo zarzucamy tak. Więc no naprawdę ta wtyczka musiałaby być jakoś, nie wiem, jak ustawiona, żeby, albo jak ktoś by zarzucał ten zestaw, żeby mu to przeszkadzało. Myślę, że nie. Jak ktoś się zapytał o łowienie batem, tyczką, to taką wam też podpowiedź dam, bo widzę, że wielu wędkarzy, którzy łowią na tyczkę, nawet na Grand Prix Polski, według mnie, w mojej ocenie, źle ustawia rolki. Ja kiedyś też tak ustawiałem i się nauczyłem tego od Boba Nuda. Nie wiem, czy młodzież wie, kto to jest Bob Nud, wielokrotny mistrz świata, Anglik.
I Bob Nut kiedyś bardzo fajnie opowiadał właśnie o tym, jak ustawiać rolki podczas łowienia. To jest bardzo ważne według mnie i dla kręgosłupa, i dla tempa łowienia. Ja na początku jak wędkowałem, no to tu miałem jakiś tam uchwyt dotyczki, no i rolki bezpośrednio za sobą. Tak jak mam rolki na podbierak, czyli tutaj, żeby w tym operować. Natomiast dotyczki, według mnie i to, co mi tam przekazał Bob Nut, no to jest duży błąd, no bo jak się łowi na tyczkę i zacinamy rybę, no to najczęściej jak zatniemy rybę, to ze szczytówki wystaje guma. Żeby nie tracić kontroli czy tam kontaktu z rybą, no to tą tyczkę najczęściej się gdzieś tam układa do boku, często szczytówkę wędkarze kładą na wodzie i odjeżdżają tyczką. I sobie popatrzcie, taki ruch robię. Zacinam tyczką, odkładam na bok wędkę, no to nienaturalnie jest tutaj, żebym za siebie brał tą wędkę, albo nienaturalnie jest, że zacinam i cofam. No to naprawdę trzeba łowić małe ryby i być sprawnym, albo ryba musi za każdym razem dobrze odjechać. Więc najczęściej to wędkowanie u mnie wyglądało tak, że zacinałem, wędka do boku i rolki były tam z boku, żeby już tutaj, jak tą wędkę ułożyłem, żeby szybko wyjeżdżać. Tak samo przy wyjeżdżaniu zestawem. Zarzucam zestaw do wody, czy tam tutaj trzymam i wyjeżdżam w miarę szybko i wkładam w łowisko. Myślę, że to jest też, nikt o to nie pytał, ale tak na marginesie dodałem, bo zauważyłem, że dużo ludzi na to nie zwraca uwagi. Dawokin 1. Wypuszczam ryby, więc nie wpisuję do rejestru. Leon King. Witam panowie, a co u Tadeusza Zalewskiego, bo nie wiem. Dzień dobry. No kurczę, ja dawno z Tadziem się nie widziałem. Chyba ostatni raz w listopadzie się widzieliśmy, bo tak się raz w roku spotykamy. Mamy taką tradycję, ja w Kobyłce teraz mieszkam i tam spotykamy się z kolegami z Kobyłki, ale też Tadzio też przyjeżdża do nas i odbywa się kiszenie kapusty. No, średnia się zwiększa. Podeszły troszeczkę większe powiedzmy, nie? Średnia się zwiększa, ale też zmieniłem koszyczek, nie wiem czy zauważyliście, on troszkę inaczej O, prezentuje zawartość, więcej w tej wodzie pozostawia smugi i myślę, że to jest też bardzo ważne. Kamil S. Na zawodach nie musisz. Organizator zawodów ma protokół ze wszystkimi uczestnikami, to jest zgodne z regulaminem. Edwin Dziędziela. Na zawodach nie obowiązuje wpis do rejestru pod warunkiem, że zawody są zgłoszone w danym okręgu. Zawody rozgrywane są na żywej rybie, więc nie dochodzi do pozyskiwania ryb z danego łowiska. No to, i tu się rodzi pytanie, to po co w takim razie ma uzupełniać rejestr ten, który ryb nie No zabiera, nie? to tak, to jest to, o czym Jakby gadaliśmy, Michał. No. Tu się robi bezsensowność troszeczkę, nie? Bo skoro rozumiem, że na zawodach rejestru nie ma, no bo ryb się nie zabiera, no to... Robert Papuziński. Okręg PZW Poznań chce likwidacji okręgu PZW Kalisz. W Poznaniu opłaty 600 zł, w Kaliszu 370, ale nie można na rzece Warcie łowić, mimo że ryba z Prosny wchodzi na Wartę. No, jakieś powalone tematy. No wiecie co, te takie ościenne, znaczy No. takie okręgi, które są blisko siebie, no to rzeczywiście tam są jakieś takie polityczne zagrania. No, można sobie... Chyba, że się dogadują, nie dziwne, że się nie dogadują. No. Na przykład jak ja mam tu blisko Gdańsk, to wiesz o co chodzi, ja robię dopłatę 5 dych i mam Gdańsk, nie? Cały do dyspozycji. Tak samo obok, nie? Robię dopłatę 5 dych na Olsztyn i mam cały Olsztyn, nie? I tak samo obok. No ale to widzisz, to są okręgi, które można powiedzieć jakoś tam ze sobą, no nie drą kota, tylko ze sobą się dogadują, ale są okręgi takie, że kurde, no damy im zezwolenie, a oni przyjadą i będą nam ryby zabierać z naszej wody, nie? No bo ja też takie opinie słyszałem i bardzo często takie opinie no są słuszne, no bo są okręgi, które naprawdę mają mało ryb i ktoś tam zapłaci zezwolenie, ale sobie dopłatę robi i tak naprawdę wędkuje tylko w tym drugim okręgu. No to jest grubsza polityka już. Tu Sebastian Formanek napisał, jedna opłata na cały kraj i po temacie. No tylko ciekawe, czy ta jedna opłata na przykład by nie była, wiesz, 5000. Wiecie co, ja też pamiętam takie czasy, myślę, że starsi wędkarze pamiętają, że była opłata krajowa. To się nazywało opłatę krajową. Można było albo wnieść opłatę w okręgu, którym się łowi, albo opłatę krajową. Było coś takiego i to zostało zniesione. Ja myślę, że to, no to co powiedzieliśmy, jak gospodarz ma zbyt wiele wód, no to trudno jest nad nimi zapanować. Romuald P. Witam na czacie. Za komuny był tylko jeden okręg. Jestem starym wędkarzem od lat 70. albo od 70 lat. A ryby były w kółko głodne, jak się... Nie, co? A ryby były
Skolkogodno. Skolkogodno. Skolkogodno, jak się wtedy mówiło. Kamile, słyszałem, że dobre burgery są w Buła i Spóła w Malborku. Faktycznie nie byłem i nie testowałem. Ja byłem, polecam, bardzo dobre, ale tu mamy dosłownie za plecami restaurację. Ty, to może my się staniemy zamiast takimi gadaczami o wędkarstwie będziemy... A właśnie, jedzenie, nie? No, O, widzisz, zobacz, ja z moim brzuniem, ty jeszcze też, o, byśmy... Jak się nazywa ten gość? Księżulo, no. O, księżulo, kurde. Sobie jeździmy po tych hotelach i tak dalej, kurde. Myśmy tak usiedli w Nie, ale restauracji, my takich ponagrywali zdolności nie odcinki. mamy. Po naszym live'ie nie, do knajpy nie wparuje tyle ludzi, żeby... Wie pan co? Mieliśmy dzisiaj 100 kg mięsa, ale już wszystko sprzedane. Szpakowski z dzisiu. Siemanko, nie tak głośno, bo ryby płoszysz. Dlatego daleko od brzegu łowię. Krzysztof Beres, Piotr Lorenz. Jak pan wspomina z nim rywalizację i czy jest możliwość nagrania kiedyś wspólnego odcinka? Czekajcie, jeszcze wspomnę, przepraszam, bo ja przerwałem trochę gadanie, jak tego leszcza zacząłem. O Tadziu tam było pytanie, o Tadziu Zalewskim. Dawno z Tadziem nie gadałem. Tak jak mówię, w listopadzie razem kisiliśmy kapustę, bo się spotykamy raz w roku i mamy taki obrządek, że się spotykamy i kisimy wspólnie kapustę, więc wtedy się spotkałem. No to było wszystko okej u Tadzia wtedy, a teraz no przyznam się, że dawno z nim nie gadałem. A jeśli chodzi o Piotrka Lorenza, jak wspominam z nim rywalizację? No jakbym miał wymienić jedno nazwisko wędkarza polskiego, który no tak jakby jest dla mnie takim górą wędkarskim, to bym wymienił na pewno nazwisko Piotr Lorenz. Świetny wędkarz z niesamowitą intuicją wędkarską, wiedzą, doświadczeniem, takim fajnym nosem wędkarskim, podejściem do samego wędkowania. Taki facet, który no perfekcjonista, naprawdę. To ja z nim wiele razy, jak gdzieś jeździliśmy, czy na Mistrzostwa Świata, czy Europy, czy na Grand Prix Polski, no to gdzieś spałem w pokoju hotelowym, to słuchajcie, no tak poukładany gość, że to głowa mała. No on brudne rzeczy zwijał w kosteczkę i ładnie układał. Już nie mówiąc o czystych, już nie mówiąc o zestawach, o przyponach. On musiał mieć wszystko tak ładnie poukładane. Tam nie mogło być wrzucone do auta byle jak. Więc taki perfekcjonista, ale też wyjątkowy umysł wędkarski i bardzo wszechstronny wędkarz, bo Piotrek łowił, oprócz tego, że startował w zawodach spławikowych, no to łowił też na spinning w morzu. Jakbyście chcieli z nim pojechać, nie wiem, do Norwegii na halibuty, czy na jakieś dorsze, czy jakieś tam inne rdzawce, no to on by wiedział, gdzie płynąć, gdzie szukać danego gatunku i tak dalej. Na sandacze tak samo, na szczupaki tak samo. Jak trzeba by było łowić karpie, metodą karpiową czy amury, to też by wiedział, jak je tam nęcić, jak zmontować zestawy. Więc facet naprawdę wszechstronny wędkarz. No i w tamtych czasach, jak ja pamiętam, no to można powiedzieć dla młodszych wędkarzy, którzy mogą nie kojarzyć tamtych czasów, no to jak ja zaczynałem wędkowanie, to mogę powiedzieć, że była era Bogdana Bruda, który, jakbyśmy prześledzili wyniki, no to zdecydowany numer 1 w Polsce. Zresztą on w tamtych czasach, gdzie Polska tak bardzo jeszcze dopiero rosła w siłę, no to Bogdan był, nie wiem, 5. czy 6. na Mistrzostwach Świata, to w tamtych czasach to było coś. A później myślę, że przyszła taka era Piotrka Lorenza. To też był facet, który na każdych zawodach był w czubie. Był w czubie, jak trzeba było łowić szybkościowo płotki, to łowił płotki, sobie z tym radził. Jak trzeba było nastawić się na leszcze, to myślę, że to był najlepszy taki mózg, jeśli chodzi o łowienie leszczy i to była taka jego domena. Trzeba było łowić odległościówką, łowił odległościówką, bolonką, to bolonką, bardzo wszechstronny. Myślę, że tak od ręki, jakby miałbym z nim konkurować, to myślę, że w szybkościowym łowieniu to mógłbym gdzieś tam z nim powalczyć, chociaż też nie był zły w tym łowieniu, ale w tym momencie mógłbym tylko tutaj znaleźć jakieś takie miejsce, gdzie miałbym szansę z nim wygrać, więc świetny zawodnik. Trochę szkoda, że wcześniej zakończył starty, ale ja akurat znam przyczyny tego mniej więcej, tam mu się nie podobały pewne rzeczy, układy, struktury i tak dalej, zachowania innych zawodników, więc wolał się nie denerwować i zakończył swoje starty. Myślę, że trochę szkoda, że jego wiedza, jego potencjał jest niewykorzystany przez związek. Intercity? Co? Intercity? To Intercity, ale już nie ten...
Robert, dobrze, że przyznajesz się, że z pewnych powodów nie chcesz wchodzić w pewne tematy, to przynajmniej stawia nas w jakiejś uczciwej relacji. Pozdrawiam z tego powodu. Wędkarstwo macie potrawiak. Każdy, kto przyjechał i ma pobyt na stałe, musi mieć kartę wędkarską, a na pobyt czasowy wystarczy zezwolenie czasowe. Aha. Krzysztof M. A Olsztyn ma więcej wody i dopłaca za mniejszy albo 90. A to tego nie wiedziałem. Elbląg dopłaca za Olsztyn 5 dych chyba, albo 55 zł, coś takiego. Robert Papuziński. Do 1993 roku była opłata na wody nizinne albo górskie i tyle. O, to ja wtedy na chleb mówiłem beb. Żyłeś już wtedy? No, jestem 9,1, no to 2 lata. Taki ja. Witam serdecznie, To już się za dziewuchami oglądałem. Witam serdecznie kolegów po kiju. Na jaką odległość Adaś rzuca? Pozdrawiam. 35 metrów. Drill and chill, rod and reel. Hello from Wisconsin, USA. Oh, hello, next time I suppose. Nice to see you? Nie mogę powiedzieć. I can't say see you, but you see me. So nice that you are here. Kuladero dyrektor, oglądający polityką wędkarską, to proszę zająć się na walnych zebraniach. Nie, no właśnie, słuchajcie, akurat statut tak jest ustawiony, że to ja kiedyś też mówiłem, żeby jakąś tam rewolucję w związku zrobić, to no nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie jesteśmy w stanie. W kole to można zrobić, bo się można skrzyknąć, nie wiem, można zebrać 50 kolegów, przyjść na zebranie i wygrać wybory w danym kole. Natomiast żeby zrobić rewolucję w okręgu, to myślę, że to już jest niemożliwe. Taką rewolucję, No tak, a w Polsce to już jest absolutnie niemożliwe. To już jest... Od zera. No ale to też by musiało się też zmienić coś innego, nie? No, Ja byłem na zebraniu kiedyś w okręgu, kiedyś jeszcze warszawskim, ja byłem też raz. jako delegat i tam była taka akcja, że na prowadzącego zebranie proponuje tam Jana Kowalskiego. Oczywiście Jan Kowalski to jest ten z ekipy, nie? No i Jan Kowalski prowadzi zebranie, tam coś czytają, jakieś sprawozdanie. No dobra, słuchajcie, przystępujemy do wyboru prezesa. Ja ze swojej strony proponuję tam ustępującego prezesa i podał nazwisko. Czekam na propozycję z sali. No i podnosi się tam kilka rąk i ten prowadzący decyduje, kto podnosi rękę. No może pan, proszę się przedstawić. Nazywam się tak i tak, jestem z koła tego i tego. Proponuję jakiegoś tam pana na kontrkandydata. A ten pan to jest kolega tego, co został zaproponowany. I drugi, trzeci też proponuje. A tam ktoś z tyłu sali, mnie wybierz jak w Szreku ten tam ciastek, czy jak on tam. Mnie wybierz. No dobra, jeszcze pan chce. Ja proponuję tego i tego, ale proszę pana, zgodnie ze statutem, przy takiej liczbie członków z sali może paść tam, nie wiem, propozycja 3 czy 4 nazwisk i lista została wyczerpana. Ale ja bym... Nie, no proszę pana, no zgodnie. Dziękuję. Koniec, słuchajcie, koniec. O Boże. BRG 76. Jak będzie padać 2 razy w roku, to nie ma co się dziwić, że ryb nie ma. Tak to tak jak ja bym w akwarium 2 razy wodę w roku wymieniał. No coś w tym jest, myślę, no, że... No, myślę, że tak. No. Może to nie do końca jest 1:1 ta wymiana wody, ale tutaj akurat myślę, że też ma to znaczenie, że te, nie wiem, rzeki czy zbiorniki gdzieś tam wyleją na trawę, ryby mają więcej jakichś tam terenów, żeby odbyć tarło, czy nawet jak jest wyższy, tak jak teraz był niższy stan wody. No ja śmiem twierdzić stary, że tu w okolicach w marcu padało 1 dzień i w kwietniu padało 1 dzień. No to ja wiem tam na Nie? Wiśle koło Warszawy, gdzie są jakieś tam odnogi czy Starorzecza, no kiedyś jak szła wysoka woda, czy była wysoka woda, no to ryby po prostu miały szansę, żeby do tego Starorzecza wpłynąć, odbyć tarło, jeszcze jak im się udało, to uciekły i tyle. I było dużo ryb, a teraz przy takiej suszy to gdzieś tam czytałem, że do wielu takich, W ogóle, powiedzmy, tak, tych nie dopłynął, starorzeczy, to nie ma jak ta ryba się dostać, bo po prostu jest za niski poziom, nie ma
nie ma jak odbyć tarła. Wymiana wody jeszcze w akwarium, no to wiadomo, że ta woda się brudzi jakoś też, myślę, że też ją trzeba wymieniać z tego powodu. Akurat tu biegły nie jestem, bo miałem akwarium jako małe dziecko, ale to bardziej mój tata był tutaj zorientowany co i jak z tą wymianą wody. No ale tak, no to jest problem. Edwin Dziędziera. Jest takie łowisko, na którym zawsze jem kebaba, które restauracja przywozi na to łowisko. Zawsze, kiedy jem kebsa, łowię jakiegoś kabana. Ostatnio podczas jedzenia syn karpia 13 kg na ryby, tylko kebab. My też raz na nagrywkę kebaba zamawialiśmy, nie? No jak na tym byliśmy, na Kwiecewie. A, no. Tam akurat też podwozili. A ten chłopina to nas szukał tam w ogóle wtedy z tym kebabem. Tam już ponadgryzał, bo nie mógł nas znaleźć. Alan Ozga, siema, pozdrowisz chłopaków z Szawałdu. Skąd? Szawałdu. Szawałdu? Siema, pozdrawiam chłopaków z Szawałdu. Miłego dnia, panowie. Sendrow, cześć. Krzysztof Cześć. M. Elbląg 50, Olsztyn 90 i dzięki temu karty w obu okręgach kosztują tyle samo. Okej. Kurde, ja w ogóle miałem sobie Olsztyn dokupić, ale tego nie zrobiłem. Muszę zrobić. No, zaraz sobie przypomniałem. Marek Wesołowski. Cześć panowie, czy ziemia z kretowiska odpowiada jakości ziemi sklepowej? Pozdrawiam. Ja myślę, że tak. No słuchajcie, ziemia taka, która jest w sklepach wędkarskich, no jest wygodna, bo ona jest, powiedzmy, jakoś tam wstępnie przygotowana, zapakowana w woreczek. Jakieś tam, nie? Kamyczków Kamyczków, i tak dalej. tak. I po tym... O, pendolinko wraca. No już się zachowujemy jak pieniądze to nie wszystko, jak ci goście tam i pani. Świetna scena. Obejrzyj sobie film. O czym gadaliśmy? Nie wiem, Pendolino. Nie, coś tam było. Ja widzisz, Już odpływa czekaj. mi... O skretowiska, o ziemi O ziemi z skretowiska. kretowiska. Więc ona jest wygodna i nie trzeba nigdzie szukać, przecierać, jakoś tam wygodna do przewożenia. Natomiast słuchajcie, no to jest ziemia, to nie jest nic jakiś tam nie wiadomo jakie cudo, więc jak macie koło siebie, nie wiem, czy miejsce, gdzie ziemia występuje, czy jakieś takie właśnie kretowiska, no to dlaczego nie? Kiedyś słyszałem, że niedobrze jest wybierać takie kretowiska. Po pierwsze, to co słyszałem, że tam gdzie są mrówki, no bo tam jakiś niby kwas mrówkowy może występować, nie wiem czy będzie niepożądane, ale ziemia z takiego kretowiska jest nieodpowiednia. A druga sprawa, no to wiadomo, że ziemia, gdzie jakieś pola uprawne są, gdzie tam jest ostro nawożona, no to też gdzieś tam z jakichś ugorów, no to myślę, że można spokojnie taką ziemię, jak komuś pasuje, czy ziemia, czy glina, to śmiało można ją wykorzystać. Pytałem się, czy bierze coś i co złowiłeś, to zaraz pokażesz. Nie wiem, ile tych, których pytam, możesz mieć. No, kilkadziesiąt, no. No co jakiś czas coś tam holuje, no Tylko, tak że to są nieduże ryby, nie? nieduże, ale ja, słuchajcie, łowię teraz na 2 białe robaki. Do koszyczka wkładam zanętę i białe robaki, nic więcej tam nie ma. Był moment, tam ktoś mi podpowiedział, że trzeba wykorzystywać dendrobeny i kastery. Jak zacząłem tak nęcić, no to z tymi braniami się zrobiło słabo. Wcześniej był moment taki, co mówiłem, że zmieniłem nęcenie, bo zacząłem dużo białych robaków podawać i tego leszczyka złowiłem. I później, no mam wrażenie, że te białe pasują. Zobaczcie, no mam robaki oskrobane, bo po wyjęciu ryby te robaki są oskrobane. Ja dodaję jeszcze do zanęty troszkę tych białych robaków i no to działa. No gdzieś tam ten robaczek, czy ta zanęta w tym koszyczku uderzy o wodę, robi chmurkę, robaczki wypadają z koszyczka, opadają na dno. Cały czas coś się w tej wodzie dzieje, ale szczyki są, myślę, że na tyle agresywne, że już tych małych rybek nie dopuszczają, bo to jest ich łowisko, to co powiedziałem. No to nie są duże leszcze, no. Ale też duże leszcze, no myślę, że one tam myślą teraz o amorach, no. Pan leszcz myśli o pani leszczowej. Artur Kielian, cześć. Cześć. Łukasz, cześć. Kanał bez kontentu, ale klimacik posiedziałby na takiej miejscówce. Tam jeszcze nie wiem, czy widać, bo jak ktoś wbił, to może nie wie. Jesteśmy w Malborku, a tam mamy w tle zamek w Malborku. Konrad A. Witam, pozdrawiam z Gorzowa Wielkopolskiego. Adam, czy warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na żerowanie ryb? Chodzi mi o temperaturę, wiatr. Na 100%. Kluczowy według mnie. Na 100%.
Temperatura i wiatr to według mnie jeszcze nasłonecznienie i tak dalej. To jak dla mnie to są To kluczowe bardzo warunki, duże. Tam jeszcze ludzie obserwują ciśnienie, natomiast ja tutaj nie jestem w stanie. Myślę, że jakieś duże zmiany ciśnienia też mają wpływ na duże skoki, na tak, ryby. no bo to chodzi o zmianę pogody, nie? Zazwyczaj. Właśnie zmiana pogody ma wpływ. Ja wielokrotnie, słuchajcie, startowałem w zawodach i wczoraj z Michałem gadaliśmy, byliśmy na łowisku, gdzie ja miałem wrażenie, że te ryby po prostu mają zamknięte pyski. Czułem, że gdzieś tam mogą być, natomiast nie szło ich złowić. I ja wielokrotnie na zawodach takie coś obserwowałem, to nawet Michałowi opowiadałem. Były zawody w Warszawie na kanale żerańskim. Czwartek na treningu, po prostu pełno płoci, krąpi, trafiają się leszczyki, ale łowimy takie sportowe ryby jedna za drugą. Tych ryb jest naprawdę dużo, ustalamy taktykę, kto szybciej, kto lepiej, kto troszkę większa średnia i tak dalej. Przychodzi zawody i jednego dnia kolega wygrał sektor mając 6 jazgarzy. Wygrał sektor. No. W innym sektorze 2 okonie i 3 jazgarze. I to minęły 2 dni od tych treningów, czy 1 dzień minął, bo przyszły mrozy na przykład w nocy. I nagle się okazało, że z łowiska, gdzie było dużo ryb, myślę, że te ryby nie uciekły, tylko one po prostu, nie wiem, No to tak jak właśnie wczoraj, ja byłem przecież 2 dni wcześniej ze spinningiem, to woda cała żyła, nie? Cała, wszędzie. Tam spław, tu drobnica, tam coś się rzuciło, tam coś walnęło. Potem przyszedł dzień przymrozków, wczoraj przymrozek i nagle się inne łowisko. Martwa woda, nie? Czy martwa? No nie do końca martwa, ale bo coś tam złowiliśmy, ale zupełnie inne łowisko, nie? Wpadło coś dzisiaj większego? Niestety nie. A ja miałem zanęcić, widzisz, tak się rozproszyłem. Wstanę, Michał, na chwilę, to jak coś to gadaj, ja tutaj będę... Spoko. Zanęcę, słuchaj, to bliższe miejsce. Ja mi w ogóle nie wiem czego nie naładowałem, ale padł mi ten Foxowy powerbank, nie? Niemożliwe. No padł mi, no. Ale mam jeszcze 55%, także na jeszcze godzinę tego live'a powinno wystarczyć. A jak nie, to się będziemy żegnać szybciej, ale mam nadzieję, że nie. Nie ma żadnego powerbanka, nie? Nie mam, Michał. Tego naszego też nie ma. Nie mam. Witam, zbiornik Rajskie Długie. Czy byłeś tam kiedyś? Co możesz powiedzieć, na jakie zanęty można tam połowić? Nie byłem. Nie odpowiemy. Wędkarstwo Stalowa Woda. Kopernik jechał. Łukasz. Tak. A to widzisz, to jest tekst filmu. Ktoś jest czujny. Łukasz, kilka godzinek już szydzicie, jak tam brania? No brania są sobie cały czas praktycznie, nie? Nie, brania są. Brania są. Nie narzekamy na liczbę brań, bardziej na wielkość ryb, które biorą. Kanał bez kontentu. Preston to imię, czy chodzi o miasto w UK? Dobra, ciekawy temat, możemy rozwinąć. Tu chodzi o nazwisko. Twórca marki, pan David Preston, który założył tą firmę. Po jakimś czasie ją sprzedał, już nie jest właścicielem, ale on stworzył tą markę. Więc to jest nazwisko, od nazwiska. Dzień dobry, czy mógłbyś mnie pan pozdrowić? A poza tym, to kto z widzów mnie pozdrowi? A kogo pozdrowić? To jest Lysendrow. Taki jest nick. Słuchajcie, ja tu weź A przetłumacz, nie, co to... pozdrawiam Anitę, sorry, Anita. A, no dobra, bo jakbym... Obawiam się, żebym, wiesz, coś w niezrozumiałym języku powiedział, żebym jakiejś gafy nie walnął, że kogoś obrażam. Anitko, bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam, tak jak myślę większość tych ludzi, która nas słucha i ogląda. Andrzej 1969, nawiązując do białych robaków, to na leszcze zanęty wolisz dać żywe czy topione? No zanęty to chyba te, nie? Wiecie co, to różnie bywa. No żywe rozwalają często, nie? Tak, więc jeśli miałbym podawać wałki, no to zdecydowanie topione. To nawet się nie ma nad czym zastanawiać. Natomiast dzisiaj to mam żywe białe robaki. Dzisiaj mam żywe. Tutaj podam kastery, bo mi dużo zostało, więc nie będę tego zabierał. Także tu blisko brzegu kastery. Kanał bez kontentu. Za dużo nie można nęcić, bo się ryby najedzą i spierdzielą. Najlepiej po trochu nęcić i przyzwyczaić ryby do miejsca.
No, to też tak bywa. Natomiast tutaj Ale jesteśmy na łowisku i jak łowię tak jakby w ten sposób, żeby cały czas tam powiedzmy budować łowisko, czy utrzymać to łowisko. Budujemy od 9 praktycznie. Tak, to biorą małe ryby, no już nie biorą te malutkie krąpiki, bo zaczynaliśmy od krąpików, no biorą teraz leszczyki takie, nie wiem, 100, 200, 300 gramów, jak się trafi jakiś większy. Może jeden większy był niż te 300 gramów, ale tak to małe ryby, bardzo małe ryby biorą. Dlatego, nie wiem, no jesteśmy tak jak mówię na live, ja nie mam wielkiej spiny, żeby tu nie wiadomo jakie duże ryby łowić. Też zdaję sobie sprawę, że no ryby po prostu, te leszcze są w tarle. Nie wiem, jak z karasie na pewno nie, ale nie wiem jak tutaj jest z karasiami w tym łowisku, jak duża jest ich populacja. Ale leszcze są w tarle, więc na jakieś wielkie leszcze nie liczę. No. Ale też chcę sobie dać szansę. No, nawet taki challenge zanęcę, zobaczcie, przygotowałem zanętę, dodałem do niej dosyć dużo kasterów. Te kastery są bardzo widoczne, więc takie dosyć mocno, pewnie w czasie łowienia też trochę białych robaków dodam do tego, do tej mieszanki, może trochę też pokrojonych dendroben, żeby tam coś w tej mieszance było. I czymś takim zanęcę, nie wiem, może spróbujemy tam zarzucić za pół godziny, 40 minut, tak na sam koniec i zobaczyć, co będzie. Kanał bez kontentu. Mrówki i inne robactwo wychodzi w dzień deszczowy, burzowy i z rybami też tak jest. Że na przykład płotki i inne drapieżne ryby lepiej biorą w deszcz i pochmurne dni, natomiast drapieżne lepiej biorą w słoneczne dni. Nie rozumiem. Aha. A inne niedrapieżne ryby biorą lepiej w deszcz i pochmurne dni, a drapieżne lepiej biorą w słoneczne dni. Jest tak, wiesz, no. Słuchajcie, ja coś Wam powiem a propos pogody, być może kalendarza brań nikt się na to nie powołuje, natomiast ja Wam powiem coś prostego. Ja to jadę na ryby, jak po prostu mam ochotę. No tak. No oczywiście liczę się z tym, że jak jest jakaś tam sprzyjająca pogoda, to mogę coś więcej złowić, jak jest mniej sprzyjająca, no to będzie gorzej albo nic nie będzie i tyle. Ja do tego tak podchodzę. Dobra, przepraszam jeszcze Was, wezmę, zanęcę to miejsce bliższe. Dzień dobry panowie, Michał Biernat. Dzień dobry. Akurat żeś tutaj wbił do nas na praktycznie końcóweczkę, bo tu jeszcze została nam jakaś, myślę, godzinka live'a. Czy dziobane, pytają się, czy dziobane jest coś na rybach? Jak tak, to zdrówko. Nie, no my, Ja tylko tak wyglądam. my tylko tak wyglądamy. Paweł N2G, co to Malbork? Tak, Pawle, to Malbork. Malbork. Wezmę na 15 metrze zanęcę. Nawet- Marbo, jaki kolor waftersów w pochmurne dni? Czy kolor ma znaczenie? Kolor ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o waftersy. Ja to zawsze lubię sprawdzać, jaki działa. No. Tak, bo teraz jest tak, że nie wiem, w kolorze peletu, czy żółty, czy jaskrawy, różowy. Ale są Pomarańczowy. takie teorie, że wędkarze tam twierdzą, że na przykład, nie wiem, w pogodne dni to warto tam strzelam żółtego, a w pochmurne to lepiej różowe. Coś Ja nie takiego będę jest. powtarzał tych teorii, no bo ja przyznam szczerze, no nie mam jakichś takich popartych swoimi doświadczeniami wędkowań, żeby było tak, że na przykład na danym łowisku było pochmurno, to łowiłem, nie wiem, na różowe. Zrobiło się słonecznie, no to brały na żółte, czy coś takiego. No, zakładam różowego, nie mam brań, zakładam, nie wiem, pomarańczowego nie mam, zakładam żółtego, biorą. Albo zakładam małego, biorą, zakładam dużego, nie biorą. No to ja w ten sposób podchodzę do tematu. 15 metrów. Taki ja, odnośnie pogody, czy wschodni wiatr utożsamia się ze słynnym powiedzeniem wiatr ze wschodu, ryba chodu? No tak mówią. No ale ja myślę, nie wiem, tylko że no mówię, ja spinninguję, ale wielokrotnie połowiłem dobrze i przy wschodnim, i przy takim, i przy siakim. Tak. Na to masz tak nie zwracał uwagi. Nie wiem, czy ja w ogóle chciałem te 15 metrów, nie wiem, czy w ogóle za daleko nie wyszedłem. Chociaż z jednej strony pewnie jest tak, że i wiatr, i ciśnienie,
i tak dalej, to wszystko ma związek z tym, jaka aktualnie jest pogoda, nie? Nie? Jak Tak, jest słonecznie, ciśnienie jest raczej wysokie, no takie tam, jakby wiesz, jak pada deszcz, no to ciśnienie też spada, no to są takie różne rzeczy. tak, nie? no Więc te jakby- parametry jakoś są ze sobą Tak. powiązane, oczywiście. Jak świeci słońce, to jest ciepło. A najgorszy jest wiatr. Tak, bo jak jest ciepła, wieje wiatr, to jest zimno. Tak. Kanał bez kontaktu, czy złowiliście kiedyś suma? No ja mam takiego 180 parę na O, koncie. to mnie pobiłeś. Ja mam 152. Ja przypadkiem w przyłowie za okoniem, także delikatna wędka, 2 godziny holu i tak dalej. Peter PP. Co się dzieje z dostępnością koszyków zanętowych Bite Up Large 30 gramów? Czyś wiesz? Tych, A, nie. to ty. Nie wiem, nie mam pojęcia. Też nie wiem. Konrad A. Adam, poranny trening sobotni przed zawodami, temperatura około 10 stopni, w dzień dziś 17-19, rybki w miarę biorą. W nocy temperatura spada do 2 stopni, na czas zawodów max 4 stopnie, trwa walka o honor. No. Czy masz na to jakieś lekarstwo, jak łowić? Nie mam, nieraz się trzeba wykazać cierpliwością, nieraz, nie wiem, naprawdę odchudzić zestaw, a nieraz się trzeba zastanowić, co zrobić, w sensie takim, że być może trzeba wykonać coś niestandardowego, na przykład, nie wiem, łowicie w kanale i normalnie łowiliście ryby pod tyczką, no ale być może trzeba sprawdzić ryby pod drugim brzegiem, może one, no bo to jest tak, że jak były ryby i nagle się robi gra walka o honor, no to coś się dzieje z tymi rybami. To co powiedziałem wcześniej, no te ryby ani nie wychodzą na brzeg, ani jakoś nie uciekają raczej, tylko one są trochę wyłączone z żerowania. Więc albo się przemieszczają gdzieś tam dalej od brzegu, albo na troszkę głębsze miejsce, albo są w toni. Więc na przykład ja tu wspominam o jakichś takich zawodach na kanale żerańskim, że na treningach łowiliśmy ryby, a na zawodach się okazało, że tych ryb nie było. Ja na przykład w drugiej turze wygrałem czy drugi byłem w sektorze? Wygrałem chyba sektor. No to łowiłem jazie i płocie na odległościówkę i moje łowienie polegało bardzo niestandardowe. Polegało na tym, że strzelałem klejonym jokersem. Miałem jokersa, którego sobie kleiłem taką kulkę jokersa, żeby on w wodzie robił smugę i łowiłem na przepływankę leciutkim takim z pióra pawiego z pławikiem w tym miejscu i w tej smudze tej opadającego jokersa tam żerowały właśnie jazie i płocie. I ja wygrałem sektor łowiąc takie ryby, gdzie reszta walczyła, żeby złowić okonka. Ale mogłem takie coś wykonać, bo miałem na tyle dobre stanowisko, że takie ryby mogły się tam znajdować. No bo tam miałem po przeciwnej stronie jakieś właśnie grążelki, jakieś roślinki i myślę, że to miejsce no, było wyjątkowe pod tym względem, że tam się gromadziły te ryby. Słyszałem też, że na przykład podczas tych samych zawodów ktoś tam dobry wynik osiągnął łowiąc w pół wody. Nie łowił przy dnie, tylko łowiąc w pół wody. No bo te ryby... Trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, że leszcze przebywają przy dnie. Nie, no co. To nie jest tak, że te ryby siedzą i tam jak świniaki głowa do dołu i siedzą przy dnie. One gdzieś tam sobie pływają w toni, nie wiem, wyżej, bliżej dna, ale ryby się przemieszczają ogólnie w toni. Jak chcą zjeść przynętę, no to wtedy one jakoś tam spływają do dna, biorą tą przynętę i się unoszą. Więc jak nie ma ich przy dnie, podajemy przynętę na dnie, ich nie ma, no to trzeba sprawdzić, podać przynętę z opadu. Jak jest naprawdę gra taka o honor, no to albo delikatnie, albo, no mówię, niestandardowo ustawić na przykład grunt w pół wody. I to się może okazać, że gdzieś tam tą pojedynczą rybę się skusi do brania. A może się znajdzie, nie wiem, może smugę trzeba zrobić. Ja wtedy tym jokersem robiłem coś w wodzie, co te ryby pobudziło, że one w tym moim łowisku żerowały. Kanał bez kontentu. Ja mam do Dunaju 40 km i się przymierzam, by pojechać pierwszy raz na Suma. Kiedyś łowiłem jedynie na mazurskich jeziorach. Czy byście doradzili jaką wędkę i co podczepić do żyłki na Suma? Ja nie doradzę. No mój sum to był z przypadku, tak 100%. Tak, ja też, jeśli chodzi o łowienie suma, nie doradzę. No są w Polsce jest wielu świetnych wędkarzy, którzy łowią sumy.
I z tego co obserwuję, tak jak mówię, no nie jestem tu ekspertem, więc też mam nadzieję, że nie przekręcę nic, ale no metod łowienia suma jest kilka, no bo są specjaliści, którzy gdzieś tam Jakieś zrywki, żywce, tak. wątróbki. w ten sposób, są tacy, co Wercie. łowią na spinning, są tacy, co łowią na trolling, są tacy, co łowią, nie wiem, płyną z kwokiem i gdzieś tam te ryby Kwoczem. wabią i obserwują na echu czy na panoptiksie ten podnoszącego się suma, gdzieś tam go prowokują, żeby wziął. No tych sposobów jest wiele i myślę, że te sposoby po pierwsze zależą od danego łowiska, na którym ci wędkarze łowią, bo to przypuszczam, że część z tych metod rzucałem rzucałem Tak. na 15 metrów i trochę mi mocy zabrakło. No więc myślę, że trzeba gdzieś, ja nie wiem, jakieś forum sumowe, czy są Albo też YouTube, nie? Tam myślę, że jest pewnie tych kanałów też sporo. takich Smowych, tak. ludzi, nie? którzy ewentualnie nawet, kurczę, ja to bym zapłacił jakiemuś, nie wiem, Marek Szymański na przykład. Dla mnie to jest przykład świetnego takiego który ma dobrego nosa do ryb i wiele sumów złowił. Prowadzi takie, wiem, że wyprawy wędkarskie nad Wisłę, więc ryb pewnie nie gwarantuje, natomiast na pewno taka wyprawa z Markiem, gdzie się mieszka. Co to leci? Taki cień mi się zrobił. Myślałem, że mnie jaszcząb będzie brał. I bo to dwa takie same. Jeden jest mniejszy, drugi jest większy. I- Jest pewnie jedna samica i samiec. Takie, to nie wiem, wyprawa z Markiem, gdzie żyje się na wyspie. Siedzenie przy ognisku też myślę, że to może być fajny temat, więc ja bym polecił gdzieś tam może z kimś pojechać najpierw, żeby zobaczyć to, jak się sprzęt robi, żeby no nie wyważać otwartych drzwi. Kanał bez kontentu. Dobra, koniec przerwy. Wracam do roboty. Pozdrowienia z Bułgarii. Dałem O. lajka i zalecam innym oglądającym do kliknięcia razy 2 w ekran. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Również Bardzo miłego dziękujemy, wszystkiego dobrego. Dnia. Dobra, na razie jesteśmy na zero. Także jak coś jeszcze macie, Kurde, z Bułgarii pozdrowienia. Ja pierniczę, wiesz jak tam fajnie. Byłeś nie w byłem, Bułgarii? nie byłem. Chciałem, miałem, ale nie byłem. Jeszcze. Ja mam fajnego znajomego, też z wędkarstwa oczywiście w Bułgarii. To też jako ciekawostkę, jak nie ma pytań, to mogę Nie, opowiedzieć. nie ma na razie. No. Poznałem go w Serbii. Iwajlo, tam ma na imię. Byliśmy w Serbii i tam no, trzeba było łowić karasie i leszczyki. I tam bardzo kluczowa był jokers i ochotka. No i wiadomo, no, to był czerwiec, w Serbii gorąco. Przewiezienie przynęt przez granicę dosyć problematyczne. No, na granicy tam chyba chorwacko, mogła być chorwacko-serbska. Chorwacko-serbska, no chyba jest tam taka. Nie chciałbym jako ta nasza... Dzień dobry. Szanowanko, panowie, dlatego ja ryb nie mogę złapać. Dlaczego? Jedną taką złapałem. Jak tu zestaw jest konkretny, no to nie. No bo my nagrywamy tutaj. Na żywo jesteśmy. To dlatego później jest na Facebooku. No może tak być, no. Ostatnio widziałem, ale nie wiem kto kogo. Takiego szczupaka miał w ręku, ty. No, są ryby, Różni nie? są ludzie, co łowią Słuchajcie, ryby. bo sąsiad mi tam dał kasę, żeby po 4-pakę jechać, a wy coś chcecie ze sklepu? Nie, Nie, chcemy, bardzo dzięki dziękujemy. Na piłę się u was zarobiłem. Nie, dzięki bardzo. Go będziemy no, kończyć. spoko, nie? ludzie. No to wracając, kontynuuję tutaj Dobra, opowiadanie. to ja uciekam, nie? Dobra. Wszystkiego dobrego. Dobrego. Powodzonka wam. Dzięki. Powodzenia. Wracając do tematu Iwajlo, tam był problem jeszcze właśnie z tą ochotką i Wojtek Kamiński wtedy był w ekipie i Wojtek mówi: słuchaj, zobacz, poznałem takiego gościa z Bułgarii, on mówi, że nam na zawody ochotkę załatwi. Ja mówię, skąd ochotkę? No w Bułgarii mają ochotkę. Ja mówię, co ty gadasz w takim ciepłym kraju? Słuchajcie, facet tak piękną ochotkę nam zaprezentował, więc z tego co pamiętam, on chyba się wywiązał z tej obietnicy i przywiózł nam tą ochotkę. Przepiękna ochotka z Bułgarii. W życiu nie myślałem, że tam mają ochotkę. Przepiękną ochotkę nam przywiózł. No to tak poznałem Iwajlo, później go gdzieś tam na zawodach spotykałem różnych, ale też byłem na zawodach spławikowych w miejscowości Plovdiv.
to też było w Bułgarii. I to było wyjątkowe miejsce, jeśli chodzi o pogodę. Ja czegoś takiego, słuchajcie, nie przeżyłem. Wyobraźcie sobie łowisko, to był tor regatowy, więc można sobie wyobrazić, że tor regatowy jest dosyć szeroki, dosyć otwarty, więc tam jakby wiało, no to może być Armagedon. I wyobraźcie sobie, my tam byliśmy cały tydzień i przez cały tydzień, od poniedziałku do tam codziennie była flauta. Ja nigdy na żadnym łowisku, nie wiem, nawet w Polsce, no nie zdarza się, żeby przez tydzień była taka sama pogoda. Rano wstajesz, za chwilę wychodzi słońce, piękne niebo i zero wiatru, ewentualnie jakaś taka delikatna bryza. A łowiliśmy na odległościówki, więc jak możecie sobie wyobrazić, to była dla nas idealna pogoda. Można było celnie zarzucać zestaw, ten wiatr nie przesuwał spławika, więc z tego też zapamiętałem Bułgarię, ale zapamiętałem też Bułgarię ze świetnych warzyw. Ojejku, jakie tam były sałatki dobre, jakie tam pomidory były dobre, cebula. No naprawdę, jak ktoś pojedzie, to polecam. A i pieniądze, jak chcieliśmy rozmienić, to musieliśmy do banku iść z dowodem osobistym. Naprawdę, nie było kantorów w tamtym czasie, to był 2016 chyba rok. Tylko w banku trzeba było rozmienić pieniądze, nie było kantorów. Masakra. Michał Bednarski, Sandomierz? Nie, to Malbork, to jest Malbork. A co to wygląda jak Sandomierz? Ja w sumie nie byłem nigdy w Sandomierzu. No tak się chwaliłem, że te duże ryby weszły, ale Ja bym się już zaczął w to miejsce nęcowe chyba klipować, nęcone. aż tak? No, Nie no, dajmy sobie jeszcze chwilę. dobra, na razie jesteśmy bez pytań, na czysto. Zacząłem smurzyć i może to nie jest dobre dla tych rybek. Więc jeszcze zmienię koszyczek z powrotem na tego Windowa, żeby już tam chmury nie robić w wodzie. Dawno pociągu nie było. Słyszę, jedzie, zaraz będziesz miał. Czy mi już w głowie szumi od tych pociągów. Ciekawe miejsce, muszę wam powiedzieć. Tu z jednej strony zabytek, z drugiej strony Pendolino, a po środku my. Łączymy sztukę, taką, no nie jest starożytna, ale kilkusetletnią z nowoczesną tradycją. Jesteśmy jest. takim. No i w którą stronę, dobra. Ktoś się pytał o plątanie się zestawu z tym, z Windowem. Chyba ani razu mi się nie zaplątało dzisiaj. nie miałem jeszcze ani razu. Także No, może jak ktoś tam wie, do klipa nie doleci, się zaplącze, nie? tak, raz było rzeczywiście tak, że mi się ten przypomniał. To tak było, że mi nie doleciał i mi. Krzysztof M. Z rybami słabo, ale widok. No, to ogólnie ładnie w Aborku jest. No. Ja jestem stąd, mi ten odcinek, ja nie lubię łowić na tym odcinku, tym maborskim, nie? Posłuchajcie, Ani ja wam- spinningu, ani biały, po prostu nie wiem, jakoś tak, dla mnie to jest tak jak, nie wiem, zamknięte z jednej, zamknięte z drugiej, wiesz o co chodzi, nie? To jakby ryba Co nie, mnie tu zaskoczy? nie ma, nie, raczej, o, pendolino. Pendolino jak coś, nie? Chodzi mi bardziej o to, że tak jak na tym dolnym odcinku Noga, to tam chociaż ta ryba ma skąd wpłynąć, nie? A to z jednej rzeczki, a to z drugiej, a to z zalewu, wiesz, tam no jest jakby przemiał troszeczkę taki ten. A tu jest zamknięte z jednej, zamknięte z drugiej, no to tak jak jezioro zrobione z rzeki, no. No to ty byś na łowisku w Halinowie raczej się nie odnalazł. Ale żeby tu jeszcze wiesz, tam jakby dobrze to było łowione, no. Posłuchajcie, Są ja wam, okresy jeszcze coś, lepsze, gorsze, wiadomo. ja wam jeszcze coś powiem. Tak jak ktoś mówi, że słabo z rybami. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jako dzieciak no, to nie miałem takich wypraw, że tam nie wiadomo ile ryb się łowiło, nie wiadomo ile brań było, bo to jeszcze się łowiło topornym sprzętem, wiedza o nęceniu była żadna. Tak do końca nie zdawałem sobie sprawy, po co jest ta zanęta, jak ją wykorzystać. Nie miałem pieniędzy na takie w ogóle zanęty i tak dalej. Natomiast teraz to łowienie, no być może nie złowiłem, nie wiem, no okazałego leszcza, lekordowego lina i tak dalej, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że takie wędkowanie z takimi dużymi rybami to jest w pewnym sensie nagroda, to nie jest rzeczywistość. No, Wy, jasne, że jak, tak. nie wiem, oglądacie filmy i widzicie, o kurde, Niemiec pojechał na pierniczy u Leszczy na Dzierżnie. To była jedna z najlepszych wypraw mojego życia. To nie było tak, że ja jadę i
i na każdej wyprawie nawalam ryby. My się staramy wybierać takie łowiska, takie okresy, gdzie jest szansa, żeby jakoś tam te fajne ryby pokazać do kamery, tak, ale nie jesteśmy jakimiś tam, mówię o sobie, nie jestem jakimś tam tytanem, który, nie wiem, z każdej wody wyciśnie nie wiadomo jak duże ryby. I uwierzcie mi, mnie cieszy takie łowienie, jak ja zarzucam, mam branie, zacinam i holuję rybę. Oczywiście wolę, jak zatnę, to poczuję to mocne takie kopnięcie na szczytówce. Wolę zdecydowanie, tak. Ale mnie to też cieszy. Mnie bardziej by irytowało to, tak jak na początku łowiłem, że zarzucałem i nie mogłem tej ryby zaciąć, bo brały te małe krąpiki. To takie coś by mnie irytowało. Ale jak ja zarzucam i w miarę skutecznie te ryby holuję, no to mam wrażenie, że nie robię nic złego, no. Tutaj Krzysztof M. napisał taki okres, słaby idzie to połowić. Tak, Krzysztof, ale ja nie wiem, mi się może się mylę, ale mnie się ten odcinek nie kojarzy, nie wiem, z 60 centymetrowymi leszczami albo z 45 centymetrowymi karasiami. No jakby nie wiem, no kojarzy mi się ten odcinek z małymi rybami, tak mi się wydaje, może to mylne. Dawid Jaroszewicz. O, mam przewodnika od razu po tym. Adam, zapraszam do Ornety, Jezioro Mieczowe, zbiornik No Kill. Dawid, a napisz coś więcej o tej Ornecie. Ja tam w ogóle miałem tam być z lodu łowić, ale się już zaczęło roztapiać, dobrze. Możesz napisać coś więcej, bo tam no. Bierzesz pod uwagę? Tam no kurde, to jest jezioro w środku miasta. Aha. No Kill. Nieduże, nie? Tam biorę nawet pod uwagę, wiesz, żeby live'a jechać, bo to w środku miasta jest, nie? Mhm. Nie wiem jak tam z zasięgiem, ale to bym się przyjechał. Tylko jak Dawid jeszcze jesteś, to możesz napisać, co tam w ogóle idzie złowić z białorybu, co tam jest. Czy to jest takie bardziej jakieś karpiowe rzeczy, czy takie jakieś leszczowe, płciowe tematy. Julian, wczoraj niedaleko tego miejsca 2 szybkie około kilogramowe leszcze, potem już tylko drobiazgi. Jak u Was aktualnie? O, to 2-kilogramowe leszcze to nas bijesz na głowę, bracie, kurde. Same A to- drobiazgi. A to król Julian napisał? Nie, Julian, no. No to mówię. Krzysztof M. Ja w sobotę za Krzewko start Warmińskiej Ligi Federowej i lepiej nie będzie dzięki pogodzie. No nie, ja myślę, że to może być jeszcze gorzej. Krzysztof M. Karasie tak, te leszcze już zjedli. No, No właśnie to jest, widzisz Michał, to co ty mówisz, Że tu nie ma bo jakby- w Elblągu wy też macie presję, też macie kusowników, natomiast to, że ta woda jest zasilana, tak, przez zalew, zalew. nie wiem, jest Dróżno, które też jest połączone i tak dalej. Chodzi o to, że ta woda, wiesz, jakby jest napływ ryby z innych jakby miejsc, nie? Mhm. A tutaj, wiesz, no ta ryba dopłynie ci od śluzy do śluzy i to wszystko, nie? no A jakaś ewentualnie coś tam przy śluzowaniu, jakaś jedna No tam to tak, przemycona no. w kajaku przejdzie, nie, No. ale Czekaj, tu odnośnie tej Ornety. Krzysztof M. Orneta super, ale to już bardziej metodowe. Dawid Jaroszewicz jest leszcz, karp i metoda wchodzi w grę, ale na klasyka też idzie połowić leszcze. A Dawid, jakbyś jeszcze mógł napisać, ale to są takie, wiesz, leszczyki, czy tam, nie wiem, łowić na przykład takie trójki, czy coś takiego, czy tam jakieś większe karpie. Jakbyś mógł tak napisać jeszcze kilka słów więcej. kurde Michał, przepraszam cię, a gdzie jest Orneta? Mniej więcej. Orneta, ja nie wiem, czy no to strony Braniewa, tak jakbyś A no jechał. dobra, czyli tam... Na Pierzchałach byliśmy, pamiętasz? No, Powiedzmy, to rozumiem. nie, jest, to Dobra. nie jest jakby obok, ale Mhm. coś takiego, nie? Czyli bardziej już w stronę ściany wschodniej, Tak, tak, północnej tak, i tak, tak tak, dalej. tak, tak. No, rozumiem. Robert. Czy to nie strata czasu? Wsiadać w autobus, jechać na zgromadzenie kandydatów? Podobno coś nawet płacą za to. To tam do tego wcześniejszego pewnie co mówiłeś. A gdzie, co mówię? Nie wiem, właśnie zgromadzenia kandydatów to chyba tego walnego zgromadzenia o to chodzi. Nie wiem o co. No dla mnie to była wtedy strata czasu. Ja jak to zobaczyłem, to powiedziałem nigdy w życiu. Jeśli o tym jest mowa, to powiedziałem, że ja już moja noga na czymś takim nie postanie. Już nawet nie myślcie, żeby mnie wysyłać. Na delegatę się w to nie bawię. Krzysztof M. Kierunek Lizbach Warmiński. No tak, ja tak tylko obrazowałem tak lekko, no. No to mniej więcej mi Tak, grają no. Polski tutaj. Tak. Wystarczy. Ja do Ornety mam chyba nie wiem, z 40 minut drogi. Nie? No to myśl Michał, no ja to jestem otwarty. Jak tam by takie leszcze, nie wiem, Kurczę, bo jak z dwójki brały. Tego mogą nie słyszeć. No na pewno nie słyszą. ja to cały czas myślę, wiesz, jak to... Słyszą Michał, ja Cię nie słyszę.
to cały czas myślę, jak to metodowe tematy, a gdzieś tam w okolicach sierpnia mamy też się spotkać tu w tych okolicach, no to wiesz, to właśnie jako druga rzecz. Nie wiem, ja tam muszę pojechać też jakby, muszę pojechać też tam sam. I w ogóle zobaczyć. Powiem Ci, to Zakrzewko to fajny też zbiornik, to jeszcze mi chodzi po głowie. Fajny, fajny. Ja to na pewno w czerwcu na sandacza pojadę, na 100%. Ja się tam jesienią zastanawiał, czy nie. To też, ale będę chciał zobaczyć w czerwcu tam, wiesz, 2-3 czerwca, zaraz, jak się zaraz zacznie, nie? Kierunek Lidzbark Warmiński i po drodze Orneta. No. To spina zabierz do Ornety. No ja właśnie o tym myślałem, bo ja też słyszałem, że tam jakby są też spoko drapieżniki, tylko że nie wiem co. Wiem, że ludzie spoko oko nie łowili z lodu, dlatego też chciałem przyjechać, ale nie zdążyłem. Ale to jest woda na tej zasadzie, co Zakrzewko? Też taki... Nie, to jest PZW, to jest PZW. A, PZW w ogóle, Tak. Elbląg Tak, nawet. tak, O tak. bracie, Tak mi się to wydaje. ja już nawet kartę na to mam. Tylko, że to jest właśnie no-kill jezioro, no. Jezioro, to jest jeziorko, no. Nie wiem, do czego wielkościowo to porównać. Do kunia niepodobne. Nie jest to kałuża, ale no nie jest to duże, nie? To chyba nawet na jakieś... Robaków muszę dobrać, bo teraz idę z białymi. Napisał Dawid, że leszcze kilogram 1,5 max, a karpie od 3 do 10 kg. O to, tam z metodą. Z metodą, no. Krzysztof M, fajny szczupak i sandacze. No. Widzisz, kusisz. XYZ napisał, widziałem cię. Jeszcze raz? XYZ napisał, widziałem cię. Śledzą nas. Ale A to widziałem z cię, to- Pendolino? Może. To pozdrawiamy. XYZ. Ale moja bateria to na styk starczy, nie? Przez to, że nie wiem, co się stało z tym powerbankiem. Nie musiałem go nie naładować. Jak ty go raz na pół roku ładujesz, to Musiałem mogłeś zapomnieć. nie? A ile nam jeszcze czasu zostało? No myślę, że no to o 15 max skończymy, nie? 14:22 jest. Michał, zarzucę zestaw. Idę odmierzyć na... A nie, ja tu będę na tym odmierzał, na tej wędce będę odmierzał. Także zarzucę zestaw jeszcze raz, dam szansę, może jeszcze jedną rybkę złowię, bo tutaj może być... Nie no, będą pewnie te małe dziubać. Maciej Wietecha, łowisko Jantar 3,5 hektara. Kurde, tam w Jantarze też jest woda, no. Czekaj, w Jantarze jest... Tak, w Jantarze też jest woda, no. Zawsze byłem, jak przejeżdżałem nad morze, się nieraz jedzie, to zastanawiam się, co tam pływa i co tam ludzie łowią. Też jest taka dosyć... No taka przyjemna, nie? Z wyglądu woda. Kunodury dyrektor, jak słychać, to Malbork ma mnóstwo połączeń. Super miejscowość, szczególnie kiedy są potyczki rycerskie, byłem dawno temu. No ja wiecie co, ja Malbork to wam ten zamek to będę chwalił, już tam na początku mówiłem, ale jak ktoś jeszcze nie był na zamku w Malborku, to naprawdę zabierajcie rodzinę, znajomych i warto tu się wybrać i zwiedzić ten zamek, bo kurde, no robi wrażenie, No, naprawdę robi. niesamowite. Ty facet tu samochodem wjechał. No jak? Trendy. Słuchajcie, no tu się w ogóle jakieś rzeczy zadziały No dziwne. wjechał samochodem, no ale jak? Ty no chłop tu i to jakimś... Ale to z tej górki? Ty ja nie wiem skąd on tu wjechał, to Fiat jakiś mały taki. Słuchajcie, skarpa taka, że ja tu... Ale to GMB miejscowy jest. No ja zobacz. wiem, ale, Ty no ale chłop ciekawe którędy, nie? Ale musiał wyczaić. Tu ze skarpy trzeba zejść takiej, że ja nie wiem jak ja pod górę podejdę z tymi swoimi gratami, a tu facet normalnie wjechał autkiem. A z tymi połączeniami to jest fakt, nie? Ja ci powiem, że na przykład jak jeszcze chcę, kiedyś, nie wiem jak teraz, chciałem gdzieś pociągiem jechać z Elbląga, no to przysiadki były w Malborku. Dobra, Michał, gadaj. Ja odmierzam ten bliższy dystans, jak tyle czasu i polujemy tutaj na te 15 Krzysztof metrów. napisał, że na Mieczowym mamy 2-dniowy finał ligi już od kilku lat. No i Krzysztof, jakie tam macie wyniki kilogramowe? Mieczowe piszą, że 6 hektarów. Ej, tu taki ja napisał, że za wami przy samym wiadukcie jest wjazd. To my to auto mogliśmy podjechać?
Mogliście tego nie pisać, no. Słuchajcie, nie śmiejcie się z nas. Ja myślałem, że tylko na górze tu można stanąć, a tu nie można wjeżdżać. No, napisał, że wyniki na zawodach około 10 kg. Czekamy na Adama. Tak jakby ja się splątałem trochę, bo z przyponem to robiłem i mi wystrzeliła z krzaku wędka. Daj mi jeszcze chwilę. Spoko. A ty masz mikrofon jak coś, nie? No, a to pomyślą sobie. Siema, bierze coś? Bierze cały czas, tylko że nieduże ryby. To Dawid napisał, że ostatni na metodę 21 kg wygrało. To fajnie, no. Myślę, że tak. A napiszcie, chłopaki, jak tam z zasięgiem jest na tym mieczowym. Czy to jest taki zasięg, taki ten 5G full, czy w tej ornecie jednak kiepsko zasięgiem? To prawda, podjadę też sam sprawdzić, ale coś będę wiedział przynajmniej. Robert, ja łowiłem tydzień przy ujściu Wisły niedaleko promu i to na opłatę morską. Michał, przepraszam, podałbyś mi mikrofon bez tu. A, to jesteś bez mikrofonu. Bez. Myślałeś, że się tak wygłupiam Tak. z mikrofonem? Nie, a taki to nie jestem. Ja łowiłem tydzień przy ujściu Wisły niedaleko promu i to na opłatę morską, potem dowiedziałem się, że to PZW, ale jak pojechałem do Gdańska i wędkarze mi wyjaśnili. No, Panowie, są Dzień to dobry. odcinki takie nie? jak biorą, to siadam. Nieduże. Dużo brania, ale Jak ma... nie biorą, to też siadam. To pan siada. Tu za stolik jest, a na stoliku nie ma klanek. W ogóle na żywo jesteśmy. Leon King. Adam, kiedy łowienie w Lublinie? Nie wiem. Też nie wiem. Dobry Robert Papuziński nadal was obserwuje. Krzysztof M. Jeździć to trzeba umieć. Andrzej Piwiński, cześć. Dawid Jaroszewicz, git. A, że zasięg ok, zasięg git ok. Bartek Pietras, siema, złowiłem coś. No to fajnie. My też coś Tak tam trzymać. złowiliśmy, tak trzymaj. Kawa wykończona. No już trochę nawet burczy w brzuchu. Chcesz banana? Nie, poczekam na ten. To mówię, to dobra polska kuchnia jest. A w sumie nawet może to i lepiej niż te burgery. Może jakąś zupkę w trynie. Ja tak za dużo nie w trynie, bo później będę śpiący, jakby ja muszę do domu jeszcze jakoś dojechać. A jutro znowu do Torunia jadę. Niestety na pogrzeb, no. Aha, no tak. Robert Papuziński jeszcze te 30 minut wytrzymam. No, ja myślę, że coś takiego. Długo będziesz musiał tę traumę, Robercie, później leczyć, ale jakoś to będzie. Adam na Ornecie to film dystansowy z metody. A, nawet tak. Ja mówię, ja tak kojarzę, że przejeżdżałem przez Ornetę pewnie nie raz i pewnie nie raz koło tego jeziora przejeżdżałem. A zawsze jak przejeżdżałem, to sobie myślałem, no co tu w mieście może być, nie? Pewnie wszystko wyjedzone, no ale jak to jest no kill, no to może być, nie? No wiecie, no to ja nie wiem jak jest, ale zgaduję, że jeżeli to jest łowisko no kill, to pewnie jakieś tam miejscowe koło dba po prostu o to łowisko. Jakoś tam wywalczono, żeby to łowisko było no kill. Jest pewnie rzesza jakichś takich wędkarzy, powiedzmy społeczników i takich świadomych wędkarzy, którzy chcą mieć fajne łowisko u siebie, którzy pewnie są tam na co dzień, którzy się wzajemnie, pewnie większość ta społeczności się zna, pilnują, dbają. Nie można, no.
Robert, z tymi opłatami i co? I za jaki akwen to trochę jakiś kosmos. No ja się zgadzam z tym, że jest to często nieczytelne, nie? W sensie jedziesz gdzieś na wodę, a szczególnie jak ta woda jeszcze jest gdzieś, nie wiem, w środku niczego, to tak naprawdę no nie wiesz, nie? Co to jest. A to akurat prosto idzie z systematem. Wystarczy jakaś głupia tabliczka chociaż, no. Już nieraz widzieliśmy tabliczki nieraz nad wodami, nie? Do kogo ta woda należy. I krótka piłka, no. Wchodzisz, widzisz. No tak. A jak był to jakiś prywatny, to jeszcze z regulaminem obok. I tyle. I masz po sprawie, nie? Gdzie opłacić, co opłacić. I wsio. Ja też się nieraz naszukam, jak znajdę sobie jakieś, nie wiem, jeziorko w lesie. Na Google to w ogóle bez nazwy. No ale ty szybko biegasz, to wiesz. Z tym jeziorem to przesadziłeś. No dobra, no. Ciężko to jeziorem nazwać w sumie, no. Ale o czym? To w Ornecie. Tak, a to malutkie jest? No, no 6 hektarów, no to nie wiem jak to... Czego chcesz to porównać? 100 na 600 metrów. No, 200 na 300. Tak? to nie jest to duże, nie? Bartek Pietras, sorry, chodziło mi o to, czy ty coś złowiłeś. Tak, mamy dużo ryb, ale nie duże, nie? Małe ryby, słuchajcie, dużo. Dla tych, którzy teraz się pojawili, nie wiem ile tych rybek. 30, 40, No, 50, coś nie takiego. wiem, no kilkadziesiąt tych rybek zostało złowionych. Rybki od takiej, największa myślę, że mogła mieć tak, Tak. z ogonem już taka tej wielkości leszczyk. I taka pewna była prawidłowe, że z początku były małe, później trochę Potem. tych większych krąpików się trafiło, a później już jak wzięła ryba, to już ta końcówka to była taka, że te ryby rzadsze, ale już brały te leszyki takie. No cały czas wyścigowe, nieduże. Więc takie łowienie. W międzyczasie jakieś pół godziny temu donęciliśmy łowisko tutaj 15 metrów od brzegu, bo tutaj blisko tego brzegu jest rynna, twarde dno, największa głębokość. Nie chciałem łowić tu bezpośrednio na kancie, myślę, przy samych tych liliach. Być może jakbym się ustawił na platformie, nie wiem, 2 metry dalej, bo tutaj jest płasko i tam mam wrażenie, że jest ściana za tym, to być może no dobrze by było tu przy samym kancie jakoś ustawić się, bo tu jest chyba najgłębiej w ogóle. Ale i tak jestem w dosyć głębokim miejscu teraz i po prostu zanęcone miejsce czekamy, czy w tym innym miejscu się pojawią ryby w głębszym, na twardym dnie. Czy nie? Ale na razie tych ryb nie ma. Jedyne co obserwuję, to tu pełno wzdręk jest. Ja tam... A widzę teraz je, no. Ale Robert zobacz, rzuciłem pół metra bliżej, Już nie chcą. już nie podpływają, tam daleko trzeba im rzucać, a tam są po prostu tak. Robert P. Pozdrowienia. 20 lat temu jak startowałem w OM, to kilka razy zdarzyło się łowić w jednym sektorze. A kto pozdrawia? Robert P. Robert P. O kurde, to mogę nie wiedzieć, ale pozdrawiam też bardzo serdecznie. Adrian Konieczny. W Gnieździe w centrum miasta jezioro Jelonek. Na jesień są zawody fiderowe na tym zbiorniku. Można tylko wędkować podczas zawodów. Piękne leszcze, karasie. Na Facebooku jest strona Spławik Gniezno, tam są info. No to w ogóle może być spoko, nie? Jak tylko podczas zawodów możesz wędkować. To No to ekskluzyw. tak jak to łowisko, co byliśmy koło Lublina, tam też tylko, ta Też. Mełgiew, co tylko też Tak, można tak, na tak. zawodach łowić. No ale na przykład Dzierżno to jeszcze przed tragedią jakby spinningowo by też było bardzo atrakcyjne, bo tam z łódki tylko na zawodach można było łowić, nie? To I ciekawe, się co? targali ludzie dobre ryby, nie? To wiesz, wielkie jezioro, tam z brzegu nie dorzucić na środek, nie? Ja myślę, że tam wiele drapieżników to było takich, co w życiu przynęty sztucznej nie widziało. No, No to na 100%, to jak Mazury za najlepszych czasów. tak. Myślę, Tylko, że trochę inna technologia, inne umiejętności i wiedza No. wędkarzy. Myślę, że tak. No. No takie Dzierżno tam przed tą katastrofą jakby tam z takim live'em wparował. Chciałem powiedzieć, zobaczcie, że tu blisko nie ma brania, ale mam pusty haczyk, więc gdzieś tam gadu, a tu mi ochrzaniło te białe robaki. Ciężko z puszczym haczykiem łowić. Dobra, ale wymienię przypon. Jak tu polujemy na troszkę większe ryby, ja założę, nie wiem, z 5 białych robaków. Więc, nie wiem, 10 sobie haczyk założę. Marcin Brandt. Hej, jak wyniki? Pozdrawiam serdecznie. No, mamy kilkadziesiąt rybek, ale nieduże. Takie za zegarek największe. Ale cały czas coś tam dziubie.
No ale w live to nie o to chodzi. Tak, do live'a wybieramy takie łowiska, żeby był zasięg. To jest Tak. główne kryterium, żeby przez te kilka godzin nam nie zerwało. Chociaż dzisiaj Chociaż pomimo dzisiaj tego zasięgu tak, to, po godzinie zerwało. to nam tutaj niespodziankę sprawiło. Robert, w Polsce trzeba za wszystko płacić. Czy jest jeszcze tak opłacalny kraj? Nie wiem. Robert P. Wtrącę swoje 5 groszy na temat zezwoleń też. Rzeki nie powinny być dzierżawione. Jedno zezwolenie na cały kraj na nizinne rzeki plus dopłaty za wody górskie. Natomiast zbiorniki zamknięte dla stowarzyszeń. Ja powiem szczerze, że nie mam swojego zdania, jak to powinno wyglądać, bo... Znaczy, że rzeki nie powinny być rybaczone, to w ogóle, to jest Nie, bezsens. no jeśli nie? chodzi o rybaczenie, Jakby no to rybaczenie ja w rzek to ogóle- jest bezsens, nie? ja ogólnie uważam, że takie wody otwarte nie powinny być rybaczone. Naprawdę nie powinny. Przy takiej presji wędkarskiej to powinno być inaczej to wyglądać. Jak wiesz, jak nawet jak z tymi trociami, jak one gdzieś tam idą w górę rzeki, oni siatami przecież ściągają, tak? To przecież wiedzą, to ta ryba idzie jakby, wiesz, od x lat tą samą ścieżką, nie? No bo innej nie ma. Rozmnożyć się. Tak. Nie? No ale wtedy jak ryby będą się rozmnażać, to nie będzie... Jakie macie wnioski? Zarybiamy. Więcej zarybiamy. A, no dobra. Dobrze, chociaż to słońce wyszło na koniec i... Dawaj jeszcze takiego leszcza, 3 kilo i kończymy. Michał, 3 kilo to jak takiego złowię, to my nie skończymy. To będziemy siedzieć tu i siedzieć. Także ty tam składaj rączki, przygotuj tam te pieniążki, co tam masz odłożone w zwitku, Tak. żeby na tacę dać, żebym ja takiego leszcza nie złowił dzisiaj, bo do wieczora będziemy tu siedzieć. Z Bizu na DD w tą niedzielę są zawody spinningowe z Łodzi, to będziemy wiedzieli jak tam z drapieżnikiem. No to pierwsze w ogóle, to tak, bo tam nie można w ogóle spinningować nic przecież do tego, nie? Do maja. Więc to takie pierwsze. Ale tu wzdręk jest, słuchajcie. Tak, to one gdzieś tam się pokazują. Ja widzę co jakiś czas, jak one nie mam okularów. No. Ale to jak Przecież mam są- okulary i tak ich nie widać. Dopiero widać, No, jak ale jak rzucę, to tam rzucisz się... robaki, to nagle wyskakują. Nie wiadomo Tak, skąd. nagle z tej sałaty wyskakują. Ale to tylko jak rzucisz robale, nie? No ale żaden robak nie spada do dna. Żaden, ani jeden. Zobaczymy, czy kastery też lubią. Tam byś Plaster- kamerę, widzisz? Jakbyś taką kamerę wziął i tam by było widowisko. No. Plaster salcesonu. Tu nie o zarybianie chodzi, a o stworzenie warunków do naturalnego tarła. To daje najlepsze efekty. Tak, dokładnie. Dokładnie. Tylko, że tu jakby kolejny problem się rodzi, czyli jak się stworzy tarlisko, to trzeba go pilnować, nie? No to wiesz, nawet to nie, Michał, to nawet nie chodzi o to, żeby stwarzać tarliska, tylko żeby tym rybom po prostu nie przeszkadzać w czasie tarła, żeby to, co gadaliśmy, no te cenne, duże ryby wypuszczać i Ale wiesz, z też rozsądkiem zabierać. I... odnośnie przeszkadzania podczas tarła, pamiętasz jak byliśmy, to też chyba były pierzchały, nie? Co właśnie okres tarłowy i 2 metry wody nie ma, nie? Spuszczona woda, tak? Nie? Spuszczona czy podwyższona była? Nie, spuszczona była woda. 2 metry wody brakowało. Kiedy? No jak ten film nagrywaliśmy? A to ja nie pamiętam. Tak? To normalnie wyższa była? 2 metry. No potem byliśmy przecież z Marcinem, nie? Co w tym samym miejscu, co stałeś, to tam jeszcze dalej sobie kosz wsadzałeś, a tam już było wody po ten. No tak. A, czyli my za drugim razem jak byliśmy, to był normalny już stan już wody? była, tak, już była napuszczona. Chronić tarliska przed kormoranami dwunożnymi. Robert, zarybianie to biznes dla działaczy i w papierach się zgadza, a komercyjne łowiska mają narybek. Tylik, co to za piękny zamek? Malbork. Słuchajcie, zamek jest naprawdę piękny, więc ja to powtarzam, ale jak ktoś nie był, to ja jestem pod wrażeniem, byłem kilka lat temu z rodziną i chętnie jeszcze raz tutaj przyjadę. Właśnie, muszę może rodzinę do Malborka zabrać. Wtedy jak byłem, to tylko mnie strasznie irytowało. Pendolino jeździ pod To sam w zamek Malborku. prawie. Tak? Ono ma tu przystanek? No gdzieś tam, nie no tam jakby kawałek Ale nie, dalej. w sensie w Malbork. Malborku? Tak. A Chyba to tak, nawet nie z wiem, Żukiem Blaszakiem musi. bym przyjechał, nie? To z rodziną to już... Marek Kołdyński, cześć, gdzie to? Malbork. Noga od Malborku.
Tam z tyłu za Adamem zamek w Malborku. Wizualnie miejsce bardzo ładne. No rybek tych drobnych jest naprawdę dużo. No, Dużo. brań jest dużo. Ja teraz już łowię na 5 białych robaków, 10 haczyk, więc tak dosyć grubo, żeby ominąć te małe ryby, ale tych rybek takich... No tego krąpia, co wyciągnąłem, to na 5 białych robaków mi wziął, no krąpik. Jak dłoń. Także ryby głodne, tylko małe. Może jak je trochę napasiemy, to urosną. No, trochę wrzuciłeś dzisiaj do tej wody, to jak zjedzą, to może. Marek Kodyński na spławik. No to ze spławikiem to byś się bawił. Kacper Ale tutaj łowienie na spławik nie byłoby, no, chyba na tyczkę, no to by połowił, bo tu by sięgnął od razu tej od głębszej razu wody. lepsze wody, tak. To by tych małych rybek by tu na wyciągał dużo. No to jakbyś tu siadł jakimś takim batem, nie wiem, 8-9 metrów. No przecież to Tak. sięgasz już, nie? Kacper Stankiewicz, Malbork, Rzeka Noga. Dokładnie tak. Robert, zwiedzałem zamek 2 razy w życiu i kilka razy byłem przejazdem. Mega widoki, mega zamczysko, polecam. No. Jeszcze tak jak opowiadałem Michałowi, jak się trafi przewodnik taki z pasją, jakiś taki, który no ma ochotę dobrze oprowadzić po tym zamku, jakieś ciekawostki ma i fajnie to prezentuje, to kurczę, to się idzie cały czas z otwartą buzią. Naprawdę, no bo ten zamek robi wrażenie, jest duży, on pięknie w środku wygląda, pięknie na zewnątrz. Jeszcze tam pewnie w sezonie letnim, tak jak ja byłem, to tam dużo jest jakichś imprez towarzyszących, jakieś kiermasze, pokazy, gdzieś tutaj obok zamku są ludzie przebrani w te, powiedzmy, takie starsze stroje. Widziałem tu jakichś sokolników i kurczę, no miejsce niesamowite. Maciej Brand, na Wisłę w Trzewie w tym roku się wybieracie? Maciej, Nie mamy tyle koszyczków. no jeszcze zapas odbudowujemy po zeszłym roku. Nie, po 2 A, 2 po lata 2 latach. temu. Jezus, Ale to tam dwa. słuchajcie, tam jeszcze chcemy, żeby nas ta straż miejska zapomniała, bo tam też był przypał ze strażą miejską. To. No, a tak naprawdę to wiecie, jakby no, mamy teraz maj, my się z Adamem będziemy widzieć dopiero, myślę, że w sierpniu. Także praktycznie cały maj, czerwiec, lipiec i większą część sierpnia robimy sobie od siebie wolne. Także kolejny mega live, jakiego może się spodziewać, to właśnie być może będzie w sierpniu. Ale po drodze myślę, że jakieś krótsze live'y też się będą odbywać, tylko że z innymi konsultantami. Adam ma wolne, wakacje, zawody. Jednym słowem zapierdziel. Także odpoczniecie ode mnie. Moje lato to okres metodowy. A plany na jesień? Kurczę, nie wiem. Jest planów dużo tak naprawdę. Żeby pogoda sprzyjała, żeby nie było tak z drugiej strony z kolei, nie? Że przyjdzie wrzesień, połowa i 2 stopnie w ciągu dnia. Nie, no to ja się bardziej boję, że przyjdzie i będzie lampa. Albo będzie 35, nie? Dawokin, na bulwarze w Tczewie chyba rok albo 2 lata temu był pan Adam. Jeżeli to się nazywa bulwar, to no Tak, to tak, dwa byliśmy, razy, byliśmy, dwa no. lata temu. No. Byliśmy, Tam byliśmy. w klenia pięknego No, ja zrobiłem. nie pamiętam, ten klej miał, ale ile to miał? 50? Nie pamiętam teraz. 6 mógł mieć? 56 albo 57, no. Duży kleń. Myśmy czekali na niego, bo to w sumie to był cel tej wyprawy. Złowić dużego klenia. Też widzisz wycieczki. Udało się jednego, ale dużego. Tak, takiego z górnej póły tam, z tamtego łowiska. No, ole. A drapieżnik go tam. Chyba go brał, no. Taki trochę podniszczony. Ale żeruje. Ma się Miejmy dobrze. nadzieję, że się odbuduje, a jak się nie odbuduje, to po prostu zostanie zjedzony przez jakąś tam rybę albo ptactwo, bo tutaj też widzieliśmy trochę i perkozów, jakieś inne ptaki, które rybki zjadają. Krzysztof M. Na trening Mistrzostw Świata wpadnę przybić 5. O, super, a kiedy przyjedziesz, bo jakbyś jechał
na piątek na przykład, to będziemy potrzebować transportu robaków świeżych na zawody. Wojciech Felisiak. Panowie, czy będzie relacja z ostatnich zawodów na Halinowie? Jeżeli nie, to czy Adam opowiesz parę zdań o zawodach? Wczoraj zgrywałem materiał od Adama z zawodów z Halinowie. Tak, nagrałem materiał, więc mam nadzieję, że W przyszłym tygodniu będę do jednego albo do drugiego siadał. W tym tygodniu już jestem wyłączony, jeszcze sobota i niedziela też nagrywam. Krzysztof M. to przywiozę. O! No to już. Bo to jest ten Krzysztof. Ten, no. Ten. Waldek B. Adaś, kupiłem nożyczki Prestona, które poleciłeś. Nie ma za co. Mi teraz mogę dendrobenę na etacie. No, ja mówiłem, że to jest game changer. Ja jak je pierwszy raz zobaczyłem, to sobie pomyślałem, co? Nożyczki, jak już ludzie mają potrójne i poczwórne, a co oni wymyślili? Podwójne nożyczki, to czego to się nadaje, nie? Ale jak zobaczyłem, jak to tnie, to musiałem ładnie, grzecznie przeprosić za swoje głupie myśli. Nieźle. Powiem wam ci, że siedzę tak na tym słońcu. Ja się już tak nagrzałem konkretnie, nie? Przez ten czarny kombinezon. A mnie tak tutaj ten wiaterek Ciebie- smaga, ja więc ja jestem taki, plecami, taki no. dreszczyk mam, ale jest okej. Dobrze, że mam to na szyję. Ja tutaj mimo zdjąłem, wszystko nie? jestem dobrze ubrany, Michał, uwierz mi, ja tu mam dwie bluzy, jedną podwójną, Ja nie więc wiem, czy, ale ja nie wiem, czy nie rozbiorę z tej termicznej bielizny. to by był widok, jakby się rozebrał. A to by po live już, no. był... Śmiechom i żartom nie byłoby końca. Wiesz, nie chcę jeść jakiegoś placka i się pocić. No tak. Nikt się nie odezwał, co to za brązowy drapieżnik nas tutaj uraczył swoim widokiem. On cały czas, widzę, tam na tej wyspie. Tak, on się wznosi, gdzieś Lata. na drzewach siada, potem w trzciny idzie. Także ktoś mówił, czy biorą, czy nie biorą, że o małe rybki. Słuchajcie, ja mam tu taki piękny widok, ten zamek, znowu tego drapieżnika tam widzę. No wielki kawał drapieżnego ptaka. I on tam sobie i kółeczka kręci, i do wody coś tam i... O, zluzowało mi żyłkę, jak się odwróciłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Spoko, Już do pana podejdę, zarzucę zestaw i podejdę. Tu sporo jest? Ale dzisiaj? O, tam lecą dwa. następne No. tam myśliwce. Ciekawe mają w tym Malborku. No tu jednej pociąg, tam myśliwce. Dzieje się w Malborku. Tak, dzieje się. Nie ma nudy. Słuchajcie, przeproszę was, bo przyszedł pan, który oglądał live'a i idę się przywitać. Jasne, śmiało. A to bardzo miło. Adam. Nie no, niech Były jak policjant porwie, to wody będzie z tego, to śmiesznie. rzeki. Noga znam na pamięć. Teraz jest naprawdę od metra i ciut. Tyle, że Potem ten. wychodzi kanał. Mhm. One schodzą Ciekawy z jestem, jeziora wiecie, to Dąbrówka, Super X jest, nie? z jeziora Potem by Sztuckiego, było wyławianie jeziora, Super które X z są, ale na Nogatu. Dąbrówce jest tego Też bym miał więcej. szczęście. I wszystko idzie jak większość. Brązowy Kanałem drapieżnik to Tusk. wszystko idzie w taką stronę. Mhm. Także No tu my wybraliśmy to miejsce, no bo było atrakcyjne, jeśli chodzi o widok, żeby mieć widok na ten zamek. W miarę dobry dojazd, bo tam też dojazd pan ma dobry? Tam... dobry to tam jest, tylko że tam jest gorzej z miejscami. Tak, żeby sobie połowić z brzegu. Tam jest marina, tam gdzie stoją. Mhm. Tam też nasza policyjna łódka stała zawsze i zawsze stamtąd wypływałem. Nie wiem, najgłębsze miejsce jest tam, gdzie przed tamtym mostem, naprzeciwko tej szkoły łacińskiej, która tu jest ta nowa, taka za zamkiem. To ja to aż tak to nie znam. O, chyba branie mam. Ja ten nogę znam na pamięć, tam jest taka dziurka 4,30, a tak to średnio jest 1,80 m. Czasami się trafią 2, 2,5, 3 metrowe. Ja myślę, że tu koło 3, ponad 3 metry tutaj w tej rynnie. 2,20. Tutaj w tej rynnie? 2,20 do 2,40, no teraz może być 2,40, bo tak zawsze jak woda jest do tamtąd, to tak Mi się wydaje, że tu za 3,5 metra będzie. nie ma. No mi prawie 4 sekundy ciężarek opadał. Znam tą wodę na pamięć. No naprawdę. dobra. Żeby ta ryba była większa, która teraz wisi na kij, to by zabrała tego Aha. kija, no. Bo szczytówka tańczy jak... Biorę rower, jadę zobaczyć.
No miło było pana poznać. Wracam, bo była tam ten. będziemy kończyć tego live'a. Ja tak przy okazji też sobie pokażę panu te karasie, bo to ciężko tak powiedzieć, nie? Gdzie pan kończył tego live'a, ja nie będę przeszkadzał, nie mam zamiaru. No on się nie chce otworzyć, internetu tu nie ma. A taka Michał mówi, że ma tam jakieś. Ja mam fulla. A tu jest, Michał cały zżera, widzi pan. no, ja tu mam. O, to są takie ostatnie karasie, są takie powyżej 2 kg. Ten i ten. Ale jakie wygrzbiecone. Zdjęcie takie robione. Mhm. To są karasie, których nie wolno wpuszczać do nogatu, bo one są... O, Ja wiem, Bo to tu- Michał mi mówił, że tu w Elblągu trzeba wszystkie no, jeszcze- zabierać. Bez Jeszcze mam polityki gdzieś na taką rybach. 48 cm złowioną na Do ultralighta. 18 maja się chyba nie da. Jeszcze jedną tylko pokażę, już nie przeszkadzam. Kurczę, gdzie ona tu jest? Płotki. Karpik. Tu jest. To jest na ultralighta złowione. A miałem jedno takie branie, że coś wzięło na ultralighta, wyciągnęło na pół nogatu. Trzcinek, dociągnąłem pod łódkę, weszło w linkę. No dobra, nie przeszkadzam. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Miło było poznać. Mnie również. No bardzo miło, że nas pan odwiedził, akurat to ryba będzie. Spoko, my jeszcze 10-9 minut i będziemy kończyć, nie? A nie, to nie ryba, tylko... Ale no jak Nie, ryba? jest ryba. Ale jak to szarpało, stary. Mhm. No, będzie można. To jeszcze będziemy Zobaczyć, myśleć. nie? Zobaczcie, pokażę wam. Jawa. Tu było... Nie, no zobacz, 5 białych No, robaków, krąpik. Robert, ten ptak brązowy to prawdopodobnie kania, często spotykany nad Wisłą. O, dziękujemy za wyjaśnienie. Dla mnie to wszystko to jastrząb. Nie no, jest trochę tych drapieżników. Ja takie latające rozróżniam dwa. Orzeł i jastrząb. Ten... Taki ja, Adaś, nie do końca. Potem przeczytam. Może być kania. Widzicie, Preston bawi i uczy, no. Ja bardzo dziękuję za takie informacje. Ja muszę wam powiedzieć, że no nie znam się na ptakach. Natomiast jak widzę drapieżnika, to zawsze podziwiam, uwielbiam po prostu latające drapieżne ptaki w powietrzu. To nie wiem, z czego to wynika, ale jakoś tak dobrze na sercu mi się robi, jak widzę takiego ptaka drapieżnego. Nie wiem, czy to się kojarzy z taką bezwzględną wolnością, czy z dziką naturą, ale no uwielbiam. No, ale to ci opowiadałem wczoraj, nie? Jak byłem właśnie na szczupakach i widziałem, jak orzeł szczupaka z wody wyciąga. No ale z tego co mówiłeś, to miałeś przedstawienie blisko łódki, to w ogóle to jest niesamowite, nie? blisko łódki, nie? Samo spotkanie z takim ptakiem, a jeszcze w momencie polowania, no to już... A, nie wspomniałeś, że tego szczupaka miałeś na haku wtedy. Nie. Miałeś orła Aż później. tak to nie, aż tak to nie. Aż mu korona spadła, jak holowałeś. Kiedyś mewę wyholowałem. Kiedyś. No ostatnio na tych zawodach, co mówiłem w Halinowie, to sąsiad mój kaczkę złapał. No i niestety ta kaczka, ja tam przegrałem 900 gramów, a końcówkę już miałem taką, że zarzucałem i za chwilę... Kaczka w co siatce wylądowała? Nie, ja nie wiem, czy on zarzucał i tak się zgrali, że on zarzucał i ta kaczka akurat leciała i się skrzyżowała z linką i się zaplątała, spadła na wodę, nie mogła ruszyć i oni ją scholowali, jakoś tam delikatnie odczepili. Ona się zaplątała po prostu w żyłkę, nie zahaczyła, tylko zaplątała w żyłkę. Chyba zarzucał zestaw, czy ten zestaw jakoś... No zaplątała się w każdym razie. Wyjęli, odpięli tą kaczkę, ale no można sobie wyobrazić, ile ta kaczka zrobiła szumu. Słuchajcie, i mi siadło później. Już nie było tyle brań, 900 gramów przegrałem całe zawody. Tutaj taki ja napisał, Adaś, nie do końca ten gość miał rację z tą głębokością, bo w miejscu, w którym jesteście i na 30 metrze jest około 3
nawet 4. Też znam tą rzekę, tak samo jak on. Tam jest taki rów. Ja też Na tak kojarzę, bo ja tu pływałem łódką. Ale na to- 100%, to- słuchajcie, ja, to było 3-4 ja metry, mam nie? ze sobą ciężarek, który wrzucam na każde łowisko, więc ja mniej więcej wiem, jaki jest odczyt tego ciężarka. Ja się mogę o pół metra pomylić, no ale nie pomylę się o dwa razy tyle. No. Jasiek Nogat Malbork? Tak jest, Nogat Malbork. Patryk Napierkowski. Panie Adam, jaki rekord klenia? Myślę, że ten kleń, ktoś tu wspominał o filmie w Tczewie, myślę, że ten kleń z Tczewa, jest film, jak jest wędkowanie w Tczewie, to można zobaczyć, tam złowiłem klenia, myślę, że to największy jest. Ja nie pamiętam, ile on miał długości. 56 albo 57. No duży, duży, duży. ładny kleń i on jeszcze miał uszkodzony ogon, z tego co pamiętam, ten kleń. To jest chyba największy, a drugi co do wielkości, to też kiedyś w podcaście opowiedziałem, na Mistrzostwach Świata złowiłem klenia też. Nie mierzyłem go, ale to też był olbrzymi kleń. Taka pyta wielka była. Ja chyba na te 5 białych to muszę czekać, aż mi kija zabierze, na te drgania to nie patrzeć. Kurde, ciekawe co mają dobrego w bistro na fali dzisiaj. Ale ty do mnie mówisz, czy do... Do siebie. Ty, Michał, my na live jesteśmy, ty nie gadaj nam o jedzeniu teraz. Weź coś tutaj, zatańcz, zabaw. Jasiek, jak panowie ze szczupakiem na Nogacie w Malborku? Nie wiem, ja tu też rzadko łowię. Coś tam wyciągali w majówkę, widziałem jakieś zdjęcia, jakieś tam 90., 80., 70. Aż tak? No, nie, tu są, nie? Tu mam kolegę, co to jakieś metrówki stąd ma, nie? Tu i sandacze się trafiają takie 90 cm, nie? Ogólnie są tu ryby, no, tylko że mam wrażenie, że na jednym z innych odcinków jest po prostu ich więcej, nie? Słuchajcie, musicie sobie zdawać sprawę, że Michał jest trochę, nie obrażając Cię, ale jesteś zmanierowany. To nie jest zarzut, to jest komplement i zazdroszczę Ci tego. Co prawda ja nie jestem spinningistą, ale jak byłem bardzo młodym wędkarzem, to wędkowałem wszelkimi możliwymi metodami, bo mnie pociągało wędkarstwo jako takie, a przez to teraz, że się zajmuję tak sportowo wędkarstwem federowym, no to się skupiam na tym wędkarstwie federowym, szkoda mi po prostu czasu na inne metody. Uwielbiam też spinning i sprawiało mi to radochę, ale ja najlepsze moje dni to nie wiem, może z 17-20 szczupaków złowiłem. A To ktoś tu Krzysztof napisał, za dużo drużna. no właśnie, ale słuchajcie, drużno to jest jedno, a drugie to jest to, że Michał ma jakieś tam te swoje rzeczki, właśnie Nogat, czy jakieś jeziorka, jest aktywny, ma kolegów, jest spostrzegawczy, więc To słuchajcie, jeździ na takie łowiska, gdzie łowi te ryby. Ja No łowi byłem dużo ryb. Ja w tym No. roku byłem 4 razy na szczupakach i złowiłem, nie wiem, myślę, że między 50 a 60 szczupaków na tych 4 wypadach, nie? No to ja myślę, że wielu wędkarzy przez cały sezon tyle szczupaków nie przerzuci. No. Co ty żeś na tych 4 wypadach złowił? Z każdego wypadu nie schodziłem z rybą taką, nie wiem, poniżej jakieś tam 70 właśnie 2, 5, nie? Coś zawsze takiego się trafiło, nie? A ty z każdej wyprawy masz relację u siebie na kanale? No mam, a jeszcze 2 będą wchodzić, no. No to słuchajcie, też zapraszamy na Michała kanał. Michał, dawaj. Tak, Just Fishing, po prostu wędkarstwo. Tam się uruchomiłem ostatnio, namówili mnie, zobaczymy ile to potrwa. Więc wbijajcie, jak ktoś spinninguje albo jest wędkarzem takim wszechstronnym, to Tak, Just Fishing, po prostu wędkarstwo, zapraszam. U mnie ostatnio się trafił 58, piękna klucha, a hol w nurcie jeszcze lepszy. leszcz pewnie, tak? Czy... I klucha. A, kleń. kleń. Mhm. No 58, piękna ryba, to gratuluję. Wędkarstwo macie potrawek, a po drugiej stronie nie widać krzyżaków? Nie, chyba że latali. Nie widać. Słuchajcie, 2 minutki i kończymy. 5 białych robaków, takie ryby, zobaczcie no. A ja tu na początku je próbowałem na 2 pinki złowić i się dziwiłem, że nie mogę takiego małego krąpika zaciąć. Karlo się pyta, łowisz na strzałówce i feederling? Tak. Piotr Sakowski, panie Adamie, jakieś patenty na Rosnowo? Mam tam zawody, na których ukleja się nie liczy. No to dobrze, bo ja tam widziałem, jak ostatnie zawody były, to goście ci, co łowili ukleje, nie wszyscy, ale widziałem, jak niektórzy stosowali pływające koszyki. I się okazało, że sędzia główny powiedział, tak, można tak łowić.
Taki ja. W tym bistro kilka lat temu pani w blond ze sprężynami na głowie talerzami rzucała. I była naprawdę dobra jelenina, lecz teraz nie wiem jak teraz. Ja byłem po tych rewolucjach i było dobre, tam kilka dobrych rzeczy było, ale A, bo ta pani blond to jest ta pani, co rzuca talerzami i co tak, tak, ma opinię, że się świetnie gotuje, tak? Jakaś masakra na Nogacie, pewnie przez Staroleszcza. No. Krzysztof M., pozdrawiam sobie robaków, dzwoni szerokości. Dobrze, dobrze, Krzysztofie, będę się kontaktował. Tak, wiecie co, no pogoda mi się jeszcze pokrzyżowała plany, nie? No ja pamiętam w zeszłym roku Taroleszcza przypadało tak na, ono zahaczało 1 maja. Tutaj w okolicach. tak, ale to 2 z- maja on już się nie tarł, nie? Już nie było widać go na wodzie. 1 maja jeszcze go było trochę widać, ale tak to było widać go na końcówce kwietnia, bo było bardzo ciepło rok temu, nie? Jakby kwiecień był bardzo ciepły, ja pamiętam, miałem 5 maja czy 4 maja zawody, to ja na krótkich rękach byłem na zawodach, nie? I w koszulce UV, bo było gorąco. A teraz wiesz, wyobraź sobie, no wiesz, no dzisiaj w koszulce UV, nie? No nie, ja nie dam, mimo że tam zdarza się, że parę razy morsowałem w życiu, to nie. Słuchajcie, to będzie ostatnia rybka już dzisiaj. Adrian koniecznie napisał, poszedł sub. Dzięki bardzo. Mówisz, że ostatnia? Ta. A ten leszcz 15. 3-kilowy, co żeś tak wymodlił go? Nie ma. 15, także dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Słuchajcie, nie wiem jak wam, ale mnie te 7, 6,5 No 6,5, 7, no. to minęło bardzo szybko, więc bardzo serdecznie dziękuję, że byliście, że pytaliście, że zostawiliście suba, łapkę w górę, że mogliśmy razem pogadać, pośmiać się. Zapraszam na kolejny jakiś live na kanale, być może z jakimś innym konsultantem Prestona. Z Adamem myślę, że w sierpniu. Być może ta Orneta. I niedługo pojawią się jakieś nowe filmy, bo mamy trochę materiałów ponagrywanych. Słuchajcie, dzisiaj jest czwartek, więc jakby z racji tego live'a jutro będziemy zapraszać właśnie na retransmisję na Facebookach. Więc jutro filmu nie ma, bo dla YouTube'a to za dużo, to by niezdrowo. Więc kolejny film zapraszam Was w piątek następny, a następny piątek to będzie już dłuższy film z Sulejowa. O, aż tak? No. No dobra, no to i tych, co nie widzieli, to zapraszamy na kanał Preston Innovations Polska, Dzierżno duże tam. Myślę, że fajny materiał i na Sonu Bites Polska też dzierżno duże, ale troszkę inne podejście do wędkowania, bardzo inne podejście i też myślę ciekawy materiał z dużymi rybami. Zapraszamy. Smacznego, dzięki. I dziękujemy, że byliście. Do zobaczenia. Trzymajcie się.